pomysłów. W marketingu nie ma pomysłów najczęściej w płatnych działaniach reklamowych. Kropka. Ludzie kupując płatne reklamy idą na skróty. Ich pomysłem jest to, żeby odpalić kampanię reklamową. Kropka. Jeżeli ta kampania nie działa, zmieniam agencję. To jest nasz pomysł. Kropka. Tak działa obecnie rynek. Kropka. Wiem, że to są strasznie ostre zarzuty moje, ale tak to wygląda. Większość firm nie ma czegoś takiego jak strategia obecności w internecie. Powiem ci, jak to wygląda. Wygląda to w ten sposób. To jaką najlepszą z twojej perspektywy ty byś zaproponował strategię? Z punktu widzenia firmy Google, jako DataRocks jesteśmy 8. czy też 7. agencją w centralnej, zachodniej Europie pod kątem obrotu, jeżeli chodzi o agencję. Mówiąc miesiąc do miesiąca, rok do roku, my mamy nieustający wzrost. To był taki moment w moim życiu, gdzie miałem 32 czy 31 lat i miałem odłożony 1 000 000 złotych na koncie. To będzie śmieszne i to kolejna odpowiedź, którą możecie nie uwierzyć, ale większość naszych klientów, która od nas odchodzi, jest szczęśliwa i zadowolona. Czego się boisz najbardziej? Czego się boję? Dobre pytanie, czego się boję. Nie, że wpadasz regularnie, a jeśli to twój pierwszy raz, to cieszę się, że w końcu jesteś. Gwarantuję ci, to nie będzie normalne. Nasz gość to ktoś, kto z liczb robi sobie naszyjniki, a niektórzy podejrzewają, że ma wszczepiony Neuralink i przez API łączy się z GA4, ale to najprawdopodobniej tylko plotki. Poważniej to ktoś, kto z analityki zrobił niemalże sztukę, a z newslettera analitycznego demotywatory czy dla młodszych kwejka. Dla jeszcze młodszych to nawet nie wiem. Ale ważniejsze jest to, że serio uważam, że jako jeden z nielicznych przez połączenie wielu kompetencji, od programistycznych przez marketingowe, sprzedażowe po analityczne, potrafi zrozumieć co, a czasem nawet wywnioskować z tego dlaczego coś robimy, a czegoś innego nie. Jednocześnie uważam, że to niezły przedsiębiorca oraz człowiek, który z nazwiska zrobił markę, ale nie taką jak wszystkie, bo nie udało mi się znaleźć nikogo, kto by go po prostu nie lubił. Serio. Zresztą zgaduję, że sentyment do tej marki sam pewnie jakoś mierzy. To najprawdopodobniej dzięki niemu dane stały się sexy do tego stopnia, że w konsekwencji sam stał się analitykiem, celebrytą. I właśnie to jak, ale tak naprawdę robi się analitykę w internecie, postaram się nas dziś od niego nauczyć. Przed tobą właściciel jedynej firmy w Polsce, która potrafi odpicować twoją analitykę w stylu, którego nie powstydziłby się sam Exhibit, przedsiębiorca z ponad 10-letnim stażem, prywatnie gość, który nie trzyma żadnej wiedzy u siebie, tylko wyrzuca ją tonami za darmo. A dziś w twojej indywidualnej, ultrawartościowej, ale dla ciebie darmowej konsultacji 1 na 1. Przed tobą prosto z Poznania, ale jak to mówi, to nic złego. Sprawdzimy. Maciej Lewiński. Cześć Maciej. Cześć, dzień dobry. Rozpłynąłem się słuchając to, jak mnie przedstawiłeś. Dziękuję ci za to. Dzięki, że wpadłeś, bo to jest, wymaga sporej otwartości, tak słyszałem, żeby się przed kimś i to jeszcze nieznajomym wybebeszać i praktycznie, a czasem tutaj rozmawiamy na nie straż mnie, bo ja tutaj przyjechałem dla tego pięknego kadru. Mi się bardzo podobają twoje nagrania i pomyślałem sobie, okej, jest zaproszenie, chcę tutaj się usiąść. Okej. Tak, no to wyślemy ci kilka fotek. I już sam zrobiłem. Kadru. Super, naprawdę bardzo mi się podoba. Jeszcze raz dziękuję bardzo za zaproszenie. Maciej, czego mogę się od ciebie nauczyć? Chodzi mi o coś, co twoim zdaniem nie umie nikt albo prawie nikt? Wierzę, że masz takie umiejętności. Rzeczy, które można się ode mnie nauczyć, których nikt nie wie, a ja wiem i mógłbym tej osoby nauczyć. Wiesz co, to jest świetne pytanie. Tak naprawdę nie znam odpowiedzi na nie, ze względu na to, że wydaje mi się, że ta wiedza, którą ja mam, ona jest dosyć powszechnie dostępna w różnych źródłach w internecie. Ja ją tylko gromadzę do jednego wielkiego tworu, który nazywa się Maciej Lewiński i to Maciej Lewiński przez pryzmat właśnie tego poczucia humoru, takiego łatwości poznawczej sprzedaje tą wiedzę, tak jak powiedziałeś, za darmo. Tak,
jest rzeczywiście wiedza powszechna Mhm. w internecie. Z drugiej strony nie ma dobrych źródeł akurat w twojej niszy, takich, które przewyższałyby to, co ty dajesz z tego, co ja wiem. Ale wiesz co, to się bierze z tego, że jak nie wiadomo o co chodzi o pieniądze. Ze względu na to, że ta dziedzina, w której ja siedzę, czyli analityka internetowa, nie jest dziedziną, która jest dziedziną sexy, czyli nie przyciąga tak bardzo uwagi, oczu, nie jest taka efektywna, efektowna też. I to stąd się bierze, że to jest takie poletko, którego nikt nie chciał zagospodarować, więc stwierdziłem, że no to wybierzcie mnie, to ja się tym zajmę i zacząłem się tym zajmować. No, aczkolwiek geneza jest kapkę jeszcze insza, ale pewnie do niej dojdziemy. Tak, na pewno. Okej. Dobra, czym ty, Maciej, się jarasz? Ale tak naprawdę w połączeniu z tym, czym się zajmujesz. W sensie zawodowo czym się jaram. Wiesz co, no jara mnie internet. Jara mnie ta możliwość wpływania na olbrzymie grupy osób, działaniami marketingowymi, komunikatami i to, że nagle możesz powiedzieć jakiejś grupie, przyjdźcie do mnie i zrobić skok na ich kasę. To mnie to olbrzymio, no to jest coś, co mnie non-stop przyciąga. Z drugiej strony to, co mnie też jara, to jest to, że ja ciągle czuję, że ja jeszcze mało wiem w tej dziedzinie, bo jak prowadzę agencję i spotykam się z różnymi klientami, to te przypadki klientów, one bardzo często są odosobnione. To nie jest tak, że one są powtarzalne, że te same triki da się zastosować na 50 tych samych klientach. Nie. Wbrew pozorom, każdy klient ma trochę inną sytuację i do wypracowania, rozwiązania jego problemu dochodzi się w zupełnie inny sposób. I to też mnie totalnie jara i dlatego zadałem tobie pytanie, czy bardziej ciebie to interesuje od mojej strony takiej zawodowej, czy też bardziej prywatnej, bo prywatnie jestem osobą, która ma duże zamiłowanie do survivalu. Czyli ja jestem takim gościem, który tak jak stoi z nożem w kieszeni, najchętniej by się odnalazł na 3 dni albo 4 w lesie. Zajebiście, to nie wiedziałem o tym. I ze względu chociażby na ten fakt, ja lubię z niczego zrobić coś, co powoduje, że ja przeżyję i mało tego przeżyję w dużym komforcie. I ja to staram się przenosić na to takie środowisko internetowe. Dlatego bardzo często też podkreślam, że jestem z Poznania, nie? Że nie jestem skąpy, tylko gospodarny i mam takie dosyć osobliwe podejście do wydawania pieniędzy, zwłaszcza w internecie, żebyśmy mieli jasność. I uważam, że tutaj jest ta magia na połączeniu jak gdyby tych dwóch styków, takiego prawdziwego Macieja, którego wiele osób prawdopodobnie nie zna, czyli takiego survivalowca z zamiłowaniem taktycznym, militarnym, który stara się te wszystkie taktyki i rzeczy, coś z niczego zrobić, właśnie przenosić na środowisko internetowe. Fajne. To poczucie, że przetrwasz, tak? To o to chodzi? Czy poczucie właśnie, że przetrwasz w komforcie, że zawsze sobie poradzisz, że chcesz mieć no wiesz co, jako ludzie, jako ludzie mamy to chyba do siebie, że dążymy do tego, żeby ten komfort był jak najprzyjemniejszy, najwygodniejszy, jak najmilszy. Chyba tak. Myślałem, że większość przedsiębiorców po prostu to ma. Jako ludzie... Nie, jako ludzie tak mamy, nie? Że wszyscy jak widzimy ogień, to idziemy do tego ognia z kilku względów, że jest jasno, jest ciepło, a jak jest ciepło, to jest przyjemnie. I dlatego staram się właśnie swoimi działaniami marketingowymi ten ogień rozpalać na czyjejś stronie, co powoduje to, że ci ludzie przychodzą, no i zostają i dzięki temu robi się przyjemnie. Okej, dobra. Od strony oczywiście tej biznesowej, czyli pojawiają się pieniądze. Fajnie. Czy czujesz, że jakbyś w tym momencie wylądował, nie wiem, zgaduję, zamknęliby internet, nie? To jest nie róbcie tego. To jest gruby scenariusz, nie? Ale no, to jest skrajny. I akurat gdyby stało się coś, że na przykład, wiesz, straciłbyś swój biznes i musiałbyś zaczynać od zera, czujesz, że dałbyś radę i właśnie po to budujesz te skille, żeby czuć, że zawsze możesz się odbudować, czy to jeszcze gdzie indziej? To jest chyba gdzieś indziej. To ja od zawsze miałem potrzebę budowania takiego banku umiejętności, które są bardzo często niepraktyczne i nie do zastosowania w życiu codziennym. Na przykład byłem na kursie otwierania drzwi bez kluczy.
albo super. kudek. Fajnie. Nie wiem, do czego może mi się to przydać, ale już kilka razy w życiu mi się przydało w takich turbo nieoczywistych sytuacjach. Na przykład wszystkie escape roomy mnie nienawidzą, nie? No bo jak ja mam znajdować gdzieś tam jakiś klucz, to od razu idę do tej kłódki i ja na nią patrzę i wiem, jaki to jest model, mniej więcej co trzeba zrobić, żeby ona się otworzyła, nie? I zawsze jest komunikat. Nie, najpierw kluczyk. Więc mam zestaw jakichś umiejętności, które, jak powiedziałem, są jakieś, one nie są konkretne, tylko ta mnogość tych umiejętności czasami powoduje też to, że w mojej głowie one jakoś mutują, to znaczy, że są aplikowalne w zupełnie innej dziedzinie niż takie bezpośrednie, prostoliniowe wykorzystanie, załóżmy, otwierania drzwi czy czegokolwiek innego. No dobra, a czy to... To mnie rozwija. No rozumiem, ale czy to właśnie ja bym szukał gdzieś, że to może jest właśnie taka wewnętrzna, duża potrzeba rozwoju. Raczej nie, tak. Wiesz, a nie skilli, które, ten mi się przyda, wiesz. Raczej tak, aczkolwiek na przestrzeni ostatniego roku mogę śmiało powiedzieć, że moją taką dużą wartością jest poczucie bezpieczeństwa. Że ja lubię sprawiać duże poczucie bezpieczeństwa osób, które są w moim otoczeniu i wokół mnie. I dlatego ja też buduję ten zasób skilli, które finalnie na to mają wpływać. Okej, dobra, czyli to już jest ukierunkowane. Gdzieś już jest to odkryłem niedawno, żebyśmy mieli jasność, ale dla mnie jest to olbrzymią wartością. Poczucie bezpieczeństwa. I dlatego czasami mam jakieś takie powiedzenia, które rzucam w internecie, typu gramy sumują się na kilogramy, albo two is one is none, ze względu na to, że też tak jak analizuję dane w internecie, to staram się mówić, no super, że macie na tej stronie internetowej najwięcej ruchu z Google'a, ale pomyślcie sobie, co by było, gdyby ten Google nagle się skontuzjował, ergo, nie wiem, algorytm się zmienił i byście spadli w pozycjach o -5, -10 pozycji, no to wtedy cały biznes na tym traci, więc zawsze trzeba mieć ten backup, nie? Two is one is none. I staram się te takie prawdy, które ja łapię na survivalu albo łapię właśnie na jakichś takich szkoleniach, nazwijmy to bardziej taktycznych, militarnych, właśnie wrzucać w takie realia biznesowe, bo widzę, że tam jest bardzo dużo takich punktów styku, o których czasami nie potrafimy zadbać. No właśnie tak czuję, że to właśnie są militarna analogia, nie? Bardzo, u mnie jest bardzo tego dużo, bardzo dużo. Czytałeś Extreme Ownership? Jocko Willink, tak, oczywiście, że tak. No to właśnie ja też się trochę zajawiłem tą militarną częścią. Zresztą, wiadomo, Sun Tzu. Chciałem o tym powiedzieć, właśnie chciałem o tym powiedzieć. To jest klasyka, jedna z moich ulubionych książek. Nawet mam w takiej specjalnej oprawie, bo miałem wersję kieszonkową, która mi się podarła, ale poszedłem do antykwariatu i poprosiłem, żeby mi ją złożyli, że ta książka jest moja wyjątkowa. Tam są moje notatki, podkreślone odpowiednie frazy, zdania, które ja mam przekminione. To jest książka, którą można czytać 500 razy, nie? O jest. W ogóle niesamowite to jest, że ktoś coś takiego napisał. Fajne. Czego się teraz w takim razie uczysz z takich nieoczywistych zawodowo rzeczy? Czy nie zawodowo? Nie, z nieoczywistych rzeczy, w sensie ja nie chciałbym, żebyś inaczej, bo właśnie nie chciałbym, żebyś tutaj stwierdził, że dobra, to będę personą zawodową. Chciałbym, żebyś był ty, nie? Wiesz, o co chodzi? Ja. Więc jeżeli czujesz, że zawodowo to jest mocniejsze, to zawodowo, jeżeli prywatnie... Wiesz co, Szymon, ciężko jest mi powiedzieć, czego ja się konkretnie teraz uczę, bo ja się wielu rzeczy uczę naraz. Mam takie momenty, gdzie bardziej mnie jara na przykład broń i wtedy się uczę rzeczy związanych z bronią. Mam takie tematy, które bardziej tyczą się pewnego rodzaju bushcraftu, czyli zachowania w lesie. Już nie w takim stricte survivalowym warunkach. To się nawet nazywa. Tak, to ma nawet swoje specjalne nazewnictwa. Interesuję się nożami i chciałbym kiedyś wykuć swój własny nóż. Ostatnio odkryłem kolejną jakąś taką pasję w helikopterach. Ja nie wiem, skąd to się wszystko u mnie bierze, ale to wszystko oscyluje w tym takim kierunku militarno-taktycznym. Spoko, mega fajnie. Co jest totalnie dla mnie niesamowite, żebyśmy mieli jasność. I tutaj powiem taką historię, która może gdzieś tam nakierunkuje naszych słuchaczy, skąd mi się to być może wzięło, bo ja tego tak do końca nie wiem, że to mi się wzięło z dzieciństwa, wiesz? Mój dziadek Janusz był inżynierem i on bardzo dużo jeździł po świecie. Składał budynki, obliczał, wiesz, stopy nośne i tak dalej.
kiedyś z podróży do Szwajcarii przywiózł 2 scyzoryki szwajcarskie. Jak ja jeździłem do dziadka, one w jego gabinecie leżały równo ułożone na biurku i jedyną rzeczą, którą pamiętam za czasów dziecka, jak jeździłem do dziadka, to jest to, że ja mogłem ten scyzoryk chwycić, obejrzeć, otworzyć. Nagle nie wiadomo, co się działo. Dziadek pojawił się jak ninja i mówił, nie, Maciej, odłóż, bo się potniesz. Bo to było tak cholernie ostre. No. Ja zawsze miałem taki deficyt tego, że nie pobawiłem się tym scyzorykiem tak, jak chciałbym się pobawić. Rozumiem. I chyba mi to zostało, że ten deficyt przeniósł się na to życie takie, wiesz, dorosłe. No jest taki mem. I chcesz nadrobić, oczywiście. I chcę to nadrobić, bo jest taki mem, że faceci generalnie nie dorastają, tylko nadal są dziećmi, tylko zabawki się zmieniają. Tak, W moim generalnie przypadku to się absolutnie zgadza. Ale to jest śmieszne, bo wydaje mi się, że kobiety też tak mają, tylko one tak może nie pokazują tego. Nie wiem, będę tutaj wstrzemięźliwy co do odpowiedzi na to. Okej, ale pamiętam rzeczywiście, bo ja też kiedyś dostałem za dzieciaka taki szwajcarski scyzoryk i pamiętam, że one właśnie były ostre, a później oglądałem, nie wiem czy kojarzysz taki program Jak to jest zrobione. Tak. No to tak. tam pokazywali, że całą fabrykę właśnie Fabryka Vibak w Szwajcarii, tak. Mam to na mojej liście moich marzeń, żeby tam pojechać i zobaczyć, jak takie scyzoryki są składane. I był tam, i pokazywali tam to ostrzenie, że ono było tam jakieś 50-fazowe i tak dalej i jednej fazy w programie nie pokazali. Bo powiedzieli, nie, tutaj to już jest, wiesz, wiedza tajemna, firmy. Tajemnica firmy i tak dalej. Nie powiemy, dlaczego one są aż tak ostre. Nie? I bo one rzeczywiście mają taki sweet spot, że są tak. i wystarczająco nie kruche i nie twarde i tak dalej. Odpowiednia stal jest, odpowiedni kąt ostrzenia tam jest, tak. Ja też się tego wszystkiego uczyłem. No, na przykład dzisiaj ze sobą mam nóż, żeby było ciekawiej. Nie mam go jednego w ramach tej mojej maksymy, żeby nie było, że jestem hipokrytą, że tu is one is none. Rozumiem. Jakby mi się ten zgubił, to mam jeszcze drugi, ale go nie pokażę na wizji. Okej, dobra. Wspaniały to jest. Umiesz strzelać? Poradziłbyś sobie, tak? Tak. Tak. A z czego umiesz strzelać, a z czego byś chciał się nauczyć? Wiesz co, umiem strzelać z broni długiej, z broni krótkiej. Mam licencję, biorę udział czasami w zawodach, chodzę na strzelnicę. Masz swoją broń, tak? Tak, nawet kilkanaście sztuk. No to mówiłem, że to są takie rzeczy. Ja tak słyszałem, że jak się kupi jedną, to już nie ma już ma limitu. Nie. Najpierw kupiłem broń krótką, pistolet, to był jeden Glock, potem drugi Glock, potem trzeci Glock, potem zaczęły się modyfikacje, potem się zaczęło takie myślenie, że mam więcej sprzętu niż talentu, to będę częściej chodził na strzelnicę. Im częściej chodziłem na strzelnicę i uczyłem się strzelania, tym potem do mnie docierało, że no jednak tutaj coś mi nie pasuje, więc spróbuję czegoś innego, spróbowałem coś innego, mówię wow, MP5, Heckler Koch, kultowe, świetne, no ale to jest niedaleko karabinu, więc może teraz karabin, więc kupiłem sobie AR-15, jednego, drugiego, trzeciego, bo tutaj są różne kalibry, to w różnych sytuacjach się używa, różna długość lufy. Wiesz, tych rzeczy związanych z bronią naprawdę jest olbrzymia ilość. Olbrzymia ilość. I kupa kasy, nie? To są drogie zabawki. Wiesz co? To mnie zdziwiło, bo wydaje mi się, że aż tak drogie to nie jest. Oczywiście potrafią być produkty turbo premium, nie? Gdzie zwykły pistolet potrafi kosztować nawet 45 czy 47 tysięcy. Ale to jakieś już kolekcjonerskie, tak? Nawet nie kolekcjonerskie, tylko bardziej bym powiedział wyspecjalizowane, takich zachodnich, amerykańskich marek. Na przykład pistolet z filmu John Wick, który mam nadzieję, że większość osób oglądało. Napiszcie w komentarzach, czy oglądaliście ten film, bo oglądałem go wiele set razy ze względu na te ruchy, które robi ten Keanu z tą bronią. To jest po prostu ale podręcznik on trenował, nie? To nie jest fake, nie? Ale też nie robił tego tak, jak my to nagrywamy longiem, tylko po prostu cut, nie? Jeszcze raz, powtarzamy. Ale mimo wszystko film wyszedł genialnie. Od Keanu u mnie się to nie wzięło, to było po prostu kolejnym etapem w tym rozwoju takich nieoczywistych umiejętności, które są Maciejem Lewińskim. Fajne, fajne. Nie wiem, czy wiesz, ale robimy kanały YouTube, które mają przełożenie na biznes. Możemy też zrobić taki dla ciebie. Tak, dla ciebie.
Najprawdopodobniej jako jedyna agencja w Polsce stawiamy na ruch organiczny. Nie płacimy za żadne wyświetlenia, budujemy prawdziwą publikę. A robimy to jako jedyni, bo to podejście jest po prostu trudne. Ale nie boimy się wziąć ownershipu za twój wynik. A co ważniejsze, mamy już dowody, że umiemy to robić i że to podejście po prostu działa. Pokażę ci je osobiście. Nawet jeśli, jak niektórzy z naszych klientów, nie wiesz, czy to zadziała w twoim biznesie, obawiasz się występowania przed kamerą, braku czasu czy pomysłów na tworzenie treści, oceny innych, czy po prostu, że ten projekt będzie tak wymagający, że możesz nie dać rady. Może myślisz, że SEO jest lepszą alternatywą lub nie chcesz robić czegoś, co nie przynosi efektów tu i teraz. I nie wiesz, czy da się to przyspieszyć, ale chcesz mieć przecież solidny dopływ jakościowych klientów. Nie przejmuj się. Mamy proces na te i inne twoje obawy. Jeśli to dla ciebie interesujące i chcesz po prostu sprawdzić, bo może sam nie wiesz, czy w twoim biznesie to zadziała, umów się ze mną na wideokawę, klikając link w opisie. Potrafię szybko sprawdzić, czy treści wideo pomogą zbudować z czasem stabilne źródło jakościowych klientów dla ciebie. A wiemy już na pewno, że klienci z kontentu wideo mówią zamiast prześlij wycenę, żebym mógł ją porównać z innymi, zdecydowane oglądam was i chcę pracować właśnie z wami. Umów się teraz, to serio, 2 kliki. Nie czekaj, aż twój konkurent zdominuje twoją niszę. Wracam gadać. Wracając, czego się boisz najbardziej? Czego się boję? Dobre pytanie, czego się boję. Nie wiem, nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie. Nigdy się nie zastanawiałem nad tym, czego się boję, ze względu na to, że w ramach tych moich pasji, o których powiedziałem, które są nieoczywiste, ten survival pcha mnie w obszary, których kiedyś się bałem, a ja je już wyeliminowałem. Ja je kiedyś miałem, wiesz, bardzo mocno zaznaczone. Typu, przykładowo, jak każde dziecko miałem kłopot z zasypianiem, może nie każde, ale pewnie część dzieci miałem kłopot z zasypianiem, jak było zgaszone światło w pokoju. Kiedyś jak pojechałem w góry i zasypiałem tam na łóżku, to miałem takie myślenie, kurde, w życiu bym nie spędził nocy pod gołym niebem tutaj w górach. No to 2 dni później ciach. Poszedłem i spałem. Potem się okazało, że są takie rejony w Polsce, gdzie jest niebezpiecznie spać pod gołym niebem, no bo, nie wiem, dzika zwierzyna albo cokolwiek innego może ci się przytrafić. No to co? Ciach. Ja tak stopniowo, małymi krokami przesuwam tą granicę tego strachu i bólu i ze względu na te doświadczenia, które mam nazbierane, to ciężko jest mi teraz tak jednoznacznie powiedzieć, czego się osobiście boję. Na pewno są takie obszary, których się obawiam, ale one nie są takie na wierzchu, one są gdzieś tam głęboko, więc tutaj tak jednoznacznie nie powiem, czego bym się obawiał. Czy to jest tak, że jak widzisz, tak to trochę czytam, że jak widzisz właśnie jakieś wyzwanie, gdzie ci podpowiada, nie wiem, jakaś część twojej głowy, że kurde, to będzie trudne, możesz nie dać rady, to właśnie to jest coś, to powinieneś zrobić. Nie. To u mnie to jest rzecz, którą powinieneś zrobić. Jeżeli ja czuję jakiś strach albo lęk, to ja się nie zastanawiam nad alternatywą tego, tylko mówię, to jest to, w co masz pójść, bo to prawdopodobnie ciebie rozwinie albo da tobie jakiś set umiejętności, których do tej pory jeszcze nie masz. Więc to raczej u mnie tak działa. Dobra, czyli szukasz rzeczy, które ciebie rozwiną, tak? I motywacją jest to, żeby znajdywać tą krawędź. Tak. I duża część mojego życia to było właśnie balansowanie na krawędzi. Fajne. Skąd to masz? Zawsze to miałeś? Nie, to mi się pojawiło, bo to mi powiedział kolega mój już nieżyjący i to przez to, że on nie żyje, to tak bardzo mocno ze mną zarezonowało. Kiedyś byłem kolarzem górskim, jeszcze za czasów, gdy chodziłem do liceum. Brałem udział w takich zawodach, w sumie nie wiem, czy to są zawody, raczej tak, bo to był największy maraton w Europie górski nad jeziorem Garda. On się zawsze zaczyna z pierwszym dniem maja. I to jest taki bardzo popularny, dosyć hardkorowy maraton rowerów górskich. I on składa się z takich 3 pętli.
Piccolo Grande i Extrema. I jak byłem właśnie w liceum, zawsze miałem problem, żeby z tego ronda Grande wjechać na to największe, najdłuższe, czyli na Extrema, bo zawsze były tam limity czasowe. Okay. No i kiedyś tego mojego kolegi się zapytałem, bo on zawsze kończył to z dobrym wynikiem. Mówiłem, kurde, jak ty to robisz? On do mnie mówił, Maciej, ty jesteś po prostu zbyt zachowawczy. Jak mi to powiedział, to mnie, wiesz, tak przeszyło mnie to w środku, bo z jednej strony poczułem, jak to jestem zbyt zachowawczy, nie? Tutaj zjeżdżałem 70 km na godzinę po kamieniach i jestem zbyt zachowawczy, a potem jak sobie pomyślałem, no faktycznie był taki moment, gdzie ja mogłem tą hamulec odpuścić i pojechać trochę szybciej, ale z racji tego, że wiedziałem, że stabilnie ja to wszystko kontroluję, to ja się w tym dobrze czuję, więc należało tak jechać. A się okazywało, że były takie elementy w ramach zawodów, gdzie można było, wiesz, polecieć po bandzie, trochę ryzykując, trochę nie, ale wykręcając lepszy wynik. I on faktycznie miał w tym rację. I to był taki chyba moment w moim życiu, który na mnie mocno wpłynął odnośnie właśnie podejmowania decyzji. Że idę raczej tam, gdzie czuję lęk albo stres. Fajne. Fajne, że masz taki moment w ogóle, gdzie skumałeś Mam, bo sam się zastanawiałem, z czego mi się to wzięło. Jak byłem dzieckiem i absolutnie tak nie miałem. To się właśnie wzięło po zawodach właśnie nad jeziorem Riva del Garda. Okej, a nie miałeś nigdy tak, że obawiałeś się właśnie porażki na tyle, że właśnie nie podejmowałeś wyzwania, czy w ogóle to nie miało miejsca nigdy? Czy się bałem porażki? No. Wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że bo mówisz o tym zachowawczym podejściu, które miałeś wcześniej. To dlaczego je miałeś, myślisz? I nie chcę zwalać winy na rodziców. Okej. Ale wiesz, możesz. Ale no mogę. No, nie ma ich tutaj. Dokładnie. Nie ma ich tutaj. Wiesz co, może być tak, że byłem wychowywany w takim duchu, żebym sobie niczego nie zrobił. Być może to z tego było, że mama była opiekuńcza i chroniła mnie przed wieloma rzeczami, o których ja nie myślałem jako dziecko, ale mama się pojawiała tak jak dziadek, o którym już wspomniałem i mówiła, nie, składamy scyzoryk, bo jeszcze się potniesz. Być może z tego to się bierze, natomiast mi się to bardzo mocno zmieniło po właśnie jeździe na rowerach górskich. No. Okej, to mógł być przełom. Dobra, spoko. Podoba mi się to. Nie widzę krzty w ogóle ego w tym, co mówisz właśnie, nie? Że ty dążysz po prostu do rozwoju nie dlatego, żeby coś komuś przewyższyć, tylko walczysz ze sobą i rozwijasz siebie. To jest walka ze sobą, natomiast jeszcze o tych porażkach chciałem ci powiedzieć. Ja lubię wyzwania, ale nie ze względu na to, że ja z kimś przegram, bo tutaj może wyjdzie moje ego. Ja w tych wyzwaniach, w których biorę udział, ja nie widzę innych, widzę siebie. I staram się pokonać siebie z jakiegoś tam poprzedniego okresu. Tutaj szybko taka zawodowa historia związana z I Love Marketing, czyli tymi takimi mistrzostwami niby Polski w marketingu. Już prawie, że oficjalnie tak naprawdę można powiedzieć. Tak, zaraz będzie na olimpiadzie. No. Wiesz co, pierwsza edycja I Love Marketing, to ja ją przegrałem. Prawie wyleciałem z niej. Ja byłem 10. Okej, dobra. Ale miałem na tyle szczęście, że się okazało, że pierwsza 10 przechodzi do kolejnej edycji. I dla mnie to było niesamowite, że ja byłem 10. Jak to jest możliwe, że ja byłem 10, skoro ja, szkoleniowiec, który był, certyfikowany przez firmę Google, tych szkoleń zrobiłem już setki. Ja czułem, że ja po prostu ludzi na tych szkoleniu potrafię nimi kierować, że mam ich uwagę, że wtedy, kiedy oni opadają, ja to wyłapuję i ich wyciągam, żeby oni nadal byli czujni i słuchali tego, co ja mam im ważnego do powiedzenia. I to było dla mnie niesamowite, że ja nagle byłem 10. I to był też taki dla mnie pstryczek w nos, gdzie stwierdziłem, Maciej, kurde. Wkurwiłeś się? Nie wkurzyłem się, rozczarowany byłem sobą. Rozczarowany byłem sobą, że tak mi poszło i pamiętam, że oglądałem ten materiał wideo 20 kilka razy, swoje wystąpienie, zanotowałem wszystkie rzeczy do poprawy
I potem każdą kolejną edycję, w której występowałem, regularnie zacząłem wygrywać. Zajebiście. Pamiętam, że za drugim razem byłem pierwszy, potem znowu byłem pierwszy, potem byłem drugi, a potem byłem znowu pierwszy. I wtedy powiedziałem, Umiem. no to pójdźmy gdzieś indziej, gdzie mnie nie było. No. I tak wyglądała ta moja ścieżka. Ja się nie ścigałem z nikim, kto był w tej mojej grupie osób występujących ze mną na scenie. Mało tego, my sobie nadal pomagamy. Nie, no zgaduję, tak? No, to bo wiesz, to są zawody, ale to wiąże ludzi. Bardzo to wiąże ludzi. Zgaduję, Bardzo to wiąże ludzi, bo powiem ci, że ja już nie występuję od 2 czy 3 lat i teraz przed każdym I Love Marketingiem odzywają się do mnie osoby, które biorą udział i mówią, Maciej, rzucisz okiem, pogadamy o tym, albo co na ten temat sądzisz. Tak, no 2 dni temu z Sylwią Zabielską tu rozmawialiśmy proszę. I to samo powiedziała, nie? No to jest niesamowite, jak dzięki temu można też wartościowe znajomości w tych rywalizacji nawet nawiązać, nie? Totalnie. Wiesz, ja nie podpowiadam źle komuś, żeby komuś gorzej poszło, tylko mówię, słuchaj, no to by lepiej brzmiało według mnie, co na ten temat sądzisz? Nie, no jasne, no zresztą, kurczę, ja czuję, że wiesz, rywalizacja jakby... życzenie komuś, żeby poszło komuś gorzej, żebym ja wygrał, to nie jest prawdziwa wygrana, nie? Więc... No nie. Kumasz to, nie? Więc, ale bardzo ciekawe jest to, że zbudowałeś to nie na wkurwieniu, tylko na właśnie takim zawodzie siebie i zrobiłeś to jeszcze tak szybko. Praktycznie z edycji No nie, to na nie edycję. było szybko, to było kilka miesięcy, to chodziło za mną, wiesz, to stary. Cały czas mówimy o wierzchołku góry lodowej, a nie widzimy tego, co jest zanurzone. Serowicz mówił, że móc to zajęło 5 lat, tak? Okej, no wiadomo, że to nie było 5 lat do pstryczku, że po 5 latach dopiero, bo wychodziło mu to dużo szybciej, ale no kilka miesięcy to jest szybko. Umówmy się, nie? W takiej rzeczy. No miałem o tyle dużo szczęścia, że ta kolejna edycja była chyba po pół roku. Przez te pół roku wziąłem się mocno za siebie, skonsultowałem się i wiedziałem, co mam zrobić. Zajebiście. I to, że się właśnie skonsultowałeś, to też wymaga dużej mądrości moim zdaniem i też takiego odłożenia trochę ego, żeby powiedzieć, słuchaj, jestem kiepski, nie? Pomóż mi. Tak, mogę być lepszy. Nawet nie myślę o sobie, że jestem kiepski, tylko że mogę być lepszy, albo ja wiem to, że jestem lepszy, tylko dzisiaj mi to nie poszło i nie poszło mi ze względu na to i na to. Ja staram się to zdiagnozować. I taki dialog ze sobą prowadzisz. Tak. Super. Dobra, to jest duża podpowiedź ogólnie do tego, jak się szybko rozwijać. Fajne. Ja tutaj takie badania trochę robię, nie? No to jeszcze jedną ci rzecz powiem, że wszystkie moje życiowe porażki nie traktuję ich jako porażki, tylko jako moje najlepsze lekcje. To są najlepsze lekcje. Ten I Love Marketing, pomimo tego, że w pierwszej edycji byłem 10, było najlepszą rzeczą, która wydarzyła mi się na I Love Marketing. Wygranie I Love Marketing nie było tak wartościowe dla mnie, jak ta porażka. Tak, nie było tego aż takiego... Rozumiem to. No. To jest ważne. Ważne jest też rzeczywiście, wiesz, takie czyste stanięcie, wiesz, w prawdzie, no dobra, to trzeba się doszkolić i uważam, że żeby się doszkolić, mam taką hipotezę, żeby coś u siebie polepszyć, to naprawdę trzeba stanąć w prawdzie przed sobą, a to często boli. No oczywiście, że boli, ale ma boleć. Dokładnie. Ma boleć. To jest po prostu część tej gry, zwanej życiem i tym rozwojem, który ma powodować, że ty stajesz się lepszą osobą. Fajne. Bardzo mi się podoba twoje podejście. Wejdźmy do biznesu. Jakiej jest wielkości? Podasz mi kilka liczb dla kontekstu? Jestem słaby w liczbach, więc uwaga. Co jest wielkie w liczbach? Słucham. Co jest wielkie w liczbach? Tak, bo przerwałem ci. Ja myślę, że dla mnie najistotniejsze, żeby zarysować kontekst, są przychody, liczba ludzi i to, jak się organizujecie w środku, wygląd tej struktury, ale dokopię się do tego. Dokopiesz się do tego. Wiesz co,
Więc najpierw właśnie staram się, żebyś trochę nie patrzył przez pryzmat tego, co jest dla mnie ważne, jeżeli chodzi o kontekst twoich liczb, tylko może to ty właśnie spróbuj zarysować, co jest dla ciebie istotne, twoim zdaniem w kontekście waszym, no bo ja nie wiem tego, co ty wiesz o swojej firmie. Nie? To ja może powiem osobom, które może tego nie wiedzą, bo to jakoś skrzętnie też nie wypływa z moich komunikatów, bo ja w tej mojej komunikacji marketingowej, którą uprawiam w internecie, nie mówię przyjdźcie do mnie, dajcie pieniądze, ja wam powiem jak to zrobić, tylko ja mówię jak to zrobić i ewentualnie ludzie, którzy mówią dobra, to jest strasznie dużo pracy albo czasu, to pójdziemy do tego gościa, który powiedział jak to zrobić. Ale to jest najlepsza strategia moim zdaniem. No. Ja mam taką strategię i ze względu na to, że mam tą strategię, to ja nie komunikuję tego, że jestem właścicielem agencji DataRocks, która zatrudnia obecnie już ponad 40 osób. Z punktu widzenia firmy Google, jako DataRocks jesteśmy 8. czy też 7. agencją w centralnej i zachodniej Europie pod kątem obrotu, jeżeli chodzi o agencje. Nie domy mediowe, tylko agencje. W zeszłym roku klienci powierzyli... Poczekaj, 7 gdzie? W całej centralnej i zachodniej Europie. Wow. Zajebiście. No to... Tak, jesteśmy dosyć dużym graczem. Piękna metka. No. Piękna metka, tylko my jesteśmy bardzo mocno wyspecjalizowani tak jak żołnierze wojsk specjalnych, bo ja wierzę w specjalizację, jesteśmy wyspecjalizowani w działaniach reklamowych w Google, konkretnie w Google Adsach. O pozycjonowaniu nic nie wiemy. O pozycjonowaniu nic nie mówimy, bo to nie jest nasz przedmiot działalności. My się zajmujemy tym głównym kanałem płatnym, jakim są Google Ads. Okej, dobra. 40 osób na pokładzie, tak. To jest, kurczę, niezły wynik. Jak to rosło kontekstowo? Czy to było bardziej tak, że ty po prostu byłeś specjalistą i w pewnym momencie brakowało ci czasu i dobrałeś sobie kolejną osobę i kolejną, czy zupełnie inaczej właśnie? Nie. Bo to jest taka klasyczna ścieżka agencji, tak jak słyszę. Nie. To muszę się bardzo mocno cofnąć w czasie, żeby nakreślić to, jak w ogóle agencja powstała. Z początku byłem pracownikiem etatowym, który zajmował się e-commerce'em i rozwijałem e-commerce w wydawnictwie prawniczym CH Beck. Sprzedawałem książki prawnicze przez internet. Ale Niezła nisza w ogóle. Tak. I bardzo trudny produkt, bo te książki na tamten czas kosztowały tak średnio powyżej 230 zł, więc to tylko i wyłącznie prawnicy mogli sobie na ten zakup pozwolić, no bo taki Kowalski, no raczej Fajna by nie nisza. kupił książki w tej cenie. I z racji tego, że osiągałem tam sukcesy, to stwierdziłem, że książki są spoko, ale być może jakiś inny produkt też będzie tak łatwo albo fajnie się sprzedawał, jak udaje mi się to robić z książkami. Więc trochę wypłynąłem na rynek taki freelancerski. Na tym rynku freelancerskim dostałem się do takiego projektu, który prowadził Przemek Modrzewski, Internetowe Rewolucje. I z tego projektu Internetowe Rewolucje zostałem certyfikowanym trenerem Google Ads. Jeździłem po Polsce i szkoliłem ludzi, żeby oni umieli też te reklamy robić, tak jak mi się wydaje, w ramach takiego mojego myślenia, żeby dzielić się po prostu wiedzą. Jestem edukatorem. Pamiętasz mniej więcej, który to był rok? Mniej więcej. 2008-2010, mniej więcej. Okej, czyli to początek internetu. To był początek internetu, tak. To był początek internetu. No. Ja nawet byłem takim, na tamten czas wtedy takim typowym T-shape marketerem, bo ogarniałem SEO, adsy, Facebooka, e-mail marketing, HTML-a, PHP, JavaScript, pisałem strony, moduły, wiesz. Ja naprawdę to wszystko ogarniałem, ale w momencie, gdy ten internet, tak jak powiedziałeś, zaczął wybuchać świadomościowo, to zaczął się bardzo mocno w tych dziedzinach, które powiedziałem, specjalizować i ja już tego tym moim łebkiem nie byłem w stanie, ogarniać, więc musiałem się... Za głęboko. Za głęboko to już dla mnie było i odcinałem rzeczy, które dla mnie totalnie nie były sexy albo którymi nie chciałbym się zajmować. I tak doszedłem do Google Adsów. I w tych Google Adsach też się wydarzyła taka rzecz, że tych trenerów Google'owych zaczęło być coraz więcej i no normalnie stworzyła się wokół nas taka konkurencja, no bo Google się zastanawiał, którego trenera gdzie ma wysłać, więc ja stwierdziłem, nie chcę tutaj na tym polu rywalizować,
wybiorę sobie pole, które najbardziej mnie jara, czyli analityka. Dlaczego analityka? Bo się okazało, żeby być dobrym w Google Adsy, trzeba było umieć analizować wyniki tych kampanii. I żeby przenieść te kampanie na zupełnie inny poziom, ty nie możesz patrzeć na te kampanie z poziomu tylko i wyłącznie programu reklamowego, jakim był wtedy Google AdWords, teraz Google Ads, Tak. tylko trzeba również było połączyć to, co się dzieje po kliknięciu w tą reklamę na twojej stronie internetowej. I mnie to pochłonęło, bo tam tych możliwości, rozwiązań było na tyle dużo, że ten zestaw umiejętności, o których powiedzieliśmy na początku tego programu, na tyle mnie pochłonął, że ja nie byłem w stanie już wyjść z tego Google Analyticsa i nawet bym powiedział cofnąć się do Google Adsa, bo mnie totalnie jarało to, co tam jest dalej głębiej. Okej, dobra, czuję. A Google wtedy też pchał takich ludzi z analityką, czy nie było w ogóle takich ludzi? Nie było takich ludzi, dlatego ja chciałem być tym takim rodzynkiem. No. Jak stałem się tym rodzynkiem, to potem z tego programu Google Certified Trainer zostałem certyfikowanym trenerem Google dla agencji w ramach takiego projektu, który nazywał się Akademia Google Partners. Ja jeździłem po Polsce i szkoliłem agencje w Polsce, jak mają korzystać z Google Adsów i z Google Analyticsa. Okej. Ale z racji tego, że więcej było trenerów od Google Adsów niż od Google Analyticsa, no to ja dostawałem więcej szkoleń związanych z tym Google Analyticsem. No i na tamten czas, jak miałeś do siebie przypiętą etykietkę Google, no to drzwi się otwierały wszędzie. Tak. Otwierały się wszędzie na tyle, że jak zrobiłem pierwsze swoje szkolenie otwarte, no to tych osób zapisało się ponad 60. Wow. To były takie czasy. No. Więc Jaki tam był ticket? Pamiętasz? 890 zł za dzień zaawansowany i chyba 690 zł za dzień podstawowy. What? I miałeś 60 osób do takiego szkolenia. 60, tak. Ale Który to był rok? O, Szymon, 2013, 2012, jakoś tak. Zajebiście. Dobra, no to, Ale to kojarzę te czasy. No, kojarzę te czasy. tak, internet wybuchał, No, wszyscy chcieli tak. tych Google Adsów, każdy wiedział, że obecność w tych Google Adsach, wtedy ten świat był taki last-clickowy, nie? Czyli praktycznie każde kliknięcie powodowało to, że rosła szansa, że sprzedasz, nie? Teraz już tak nie ma, ale wtedy tak było, więc no, był bardzo duży popyt na tą usługę. Ja potrafiłem tych szkoleń robić kilka w roku. Pewnego momentu nawet doszedłem do takiej sytuacji, że robiłem 1 albo nawet 2 szkolenia miesięcznie. No i niestety uczestnicy moich szkoleń zaczęli się do mnie odzywać i mówić: Maciek, ty to tak pięknie mówisz, wszystko to tak ładnie brzmi, ale ja pracuję w marketingu. Wiesz, kawę zaparzę, pójdę na spotkanie, napiszę maila, przypilnuję drukarnię, czy te ulotki są ok, napiszę coś na Facebooku. Ja nie mam tyle czasu, żeby siedzieć w tym środowisku, o którym ty mówiłeś, a ty mówisz, że to po prostu trzeba rozebrać na atomy, żeby to było precyzyjne. Mówię, no tak trzeba robić. Uczyłeś, okej. No bo ja ich uczyłem. Bo ty uczyłeś prawdziwej sztuki. Tak, okej. tak. Więc oni mówili, może ty byś nam to robił? A ja mówię, okej. Więc przyjąłem 1, 2, 3, 4, 5 klienta. Pamiętam, że miałem skalę tych klientów już 18. Pamiętam, że to był czerwiec. Leżę na łóżku po powrocie z jakiegoś szkolenia. Jest godzina 20. Czwartek. Pamiętam to jak dziś. No. I myślę sobie o tym, że jutro muszę też wstać i pójść do pracy. Ja już nie mam sił. I dzwoni telefon. Pan Andrzej z Warszawy. Kiedyś była tutaj taka marka, która nazywała się Clipper, która zajmowała się toaletami takimi przenośnymi, przemysłowymi, jak są na budowach albo czasami na eventach. Nie? Odpowiednik, konkurencja dokładnie do Toyota czy tam do Tła. No i ten pan Andrzej miał ze mną bardzo dobrą relację, bo był skoczkiem spadochronowym. Ja też na tamten czas skakałem ze spadochronu, więc... Masz AFF, tak? Tak. Zajebiście. Więc mieliśmy wspólną nić porozumienia. On miał takiego pięknego Jeepa, gdzie też jeździł offroadowo, więc wiesz, mi się tam wszystko z nim klikało. Fajnie, no. Dzwoni do mnie ten pan Andrzej, ja widzę, że to jest pan Andrzej. Chwytam za telefon, odbieram, mówię, słucham. A pan Andrzej do mnie mówi, Maciej. Mówi, no, wystawiłbyś fakturę? Mówię, za co? Mówi, no to za te Google Adsy. A mówię, panie Andrzeju, jest dopiero połowa miesiąca, wystawiam faktury na koniec miesiąca.
A pan Andrzej do mnie mówi, no przez 3 miesiące tego nie zrobiłeś. I to był taki moment, i to był taki moment, w którym okazało Coś się, że ja tego nie ogarniam już, nie? Że tego jest na tyle dużo, że ja jeżdżę po Polsce, robię te szkolenia, jestem wypruty tak energetycznie. Wziąłem sobie obowiązek prowadzenia klientów, dowożę te wyniki tym klientom, ale byłem sam. Kurde. Nie, przy 18 klientach byłeś sam. Przy 18 klientach byłem sam. No ja już nie ogarniałem tej kuwety, nie? Wariat, no. No i tak zrodził się pomysł na to, żeby stworzyć coś większego niż taką jednoosobową działalność, którą ja prowadziłem. Więc stworzyłem spółkę. Ta spółka do dzisiaj funkcjonuje, bo już w zeszłym roku obchodziliśmy 10-lecie. Nazywa się obecnie DataRocks, bo kiedyś nazywała się, uwaga, iSurvival. Rozumiesz? Czas Apple'a, Survival Tak. No to się wszystko klikało. Totalnie. Ale zmieniliśmy nazwę z wiadomych względów. To dobrze, tak. Nadal moja jednoosobowa działalność gospodarcza ma iSurvival. I zastanawiałem się, jaka to jest historia. To ja cały na biało. Fajne. No i tak powstała moja agencja, więc ona nie powstała w wyniku jakichś takich powszechnych typu, że chcę być przedsiębiorcą, rozwijać biznes, tylko najnormalniej w świecie Lewiński nie ogarniał wystawiania faktur. Spoko. Dla mnie w tej twojej historii jest jedno takie ważne pytanie. Dlaczego, ale tak serio, jakbyśmy mieli zrobić retrospektywę, twoim zdaniem, wiem, że to jest zgadywanie, ale olewam to, zaraz ci powiem nawet dlaczego, jeżeli będziesz dociekał. Dlaczego ty wytrwałeś w tej jednej specjalizacji? I ja nie łyknę tu odpowiedzi, bo nie było innych i tak dalej, bo to było... Dlaczego? To nie jest powszechne wcale, żeby ktoś założył biznes i żeby robił jedną rzecz przez długi czas. Jest powszechne. Znaczy z mojej perspektywy jest powszechne, bo jak powiedziałem ci, Szymon, ja jestem gościem z zamiłowaniem do survivalu. W survivalu nie chcę powiedzieć, że liczą się gadżety, ale fajnie jak masz jakiś gadżet. Takim najbardziej popularnym kiedyś gadżetem był scyzoryk. Potem te scyzoryki zostały wyparte na korzyść multitooli. I teraz jak masz takiego multitoola, to nie musisz mieć w domu, tak jak, nie wiem, miał mój dziadek czy mój tata, skrzynki narzędziowej, bo wystarczy ci ten multitool. On jest na tyle wszechstronny. I ten Google Analytics dla mnie jest właśnie takim scyzorykiem albo multitoolem, bo ja z niego jestem w stanie zrobić wszystko. Ja jestem w stanie ci powiedzieć, kogo miałeś na stronie. Ja jestem w stanie ci powiedzieć, które działania marketingowe są spoko, a które są mniej spoko. Jestem w stanie tobie powiedzieć, ci użytkownicy z tych działań marketingowych, w jakiej kolejności powinni wchodzić, żeby był jak największy efekt wsparcia sprzedaży na koniec. Jestem w stanie tobie też powiedzieć, która strona albo które strony dobrze performują albo nie. To jest scyzoryk dla mnie. Rozumiem. To mnie jara, bo daje mi to spektrum wielu różnych możliwości wykorzystania tego w takim życiu praktycznym, biznesowym. Dobra, powiedziałeś, to mnie jara. To jest jedna z cech, tak? To nie jest wcale powszechne. Serio. Że ludzie nie mają multitooli? Nie, że ludzie trzymają się jednej rzeczy, bo ja zgaduję, popraw mnie, jeśli się pomylę, że w twoim biznesie były trudne momenty. Nie było. Dlaczego? Nie wiem dlaczego nie było trudnych momentów. Co się stało, nie? Bo odpowiadam zgodnie z prawdą. Jeżeli spojrzymy na DataRocks, czyli były eSurvival czy iSurvival, zwał jak zwał, bardziej DataRocks, to porównując miesiąc do miesiąca, rok do roku, my mamy nieustający wzrost. Kiedyś te wzrosty, nie jest powszechne. Może to nie jest powszechne, ale kiedyś te wzrosty były, wiadomo, kilkunastoprocentowe. Teraz są kilkuprocentowe ze względu na to, że zwiększyła się skala biznesu, jest więcej ludzi na pokładzie i tak dalej, ale nadal my mamy wzrost. Więc z punktu widzenia takiego
z dużego lotu ptaka, no to ja biznesowo nie miałem jakichś wielkich trudności. Oczywiście te trudności pojawiały się jakieś takie mikro gdzieś po drodze, nie? Że się potknąłem, bo złą umowę podpisałem, albo jeden z pracowników próbował mnie w jakimś stopniu przewieźć, wiesz, no takie rzeczy się pojawiają. Natomiast jak tak patrzę sobie sumarycznie na prowadzenie biznesu, to nie było takiego momentu, w którym mógłbym powiedzieć, no kurde, ale ten rok był słaby. Nie, każdy kolejny rok jest lepszy. Super. To, czyli od samego początku podejmujesz niezłe decyzje. Razem ze wspólnikiem. Gdzie jest secret sauce? To nie jest powszechne. Gdzie jest secret sauce? No. Liczby, dane. No przecież one wszystko właśnie, mówią. wy siedzicie w liczbach i to może być to. Wiesz co, mamy to do siebie. Analizujecie bardzo mocno właśnie PNL-a i tak dalej? Tak. Dobra. Rafał ma turbo mocno rozbudowanego Excela, w którym zbieramy wszystkie dane dotyczące naszej firmy. Nie mamy CRM-a, tak jak większość firm, może tych mniejszych, działamy na Excelu. Wszystko u nas dzieje się właśnie w tym dokumencie i my robimy sobie cykliczne spotkania, gdzie podsumowujemy sobie dany miesiąc, dany kwartał, określamy kierunek, sprawdzamy, czy ten kierunek jest właściwy, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre. Wiadomo, podejmujemy złe decyzje, niewłaściwe na dany moment, ale tak jak ci powiedziałem, one są lekcją, bo finalnie powodują to, że zarówno ja, jak i Rafał mamy takie podejście do liczb, że my z nimi nie dyskutujemy, nie? Ja mogę mieć, wiesz, jakąś tam przeczucie, motyle w brzuchu, cokolwiek innego, ale jak zobaczymy, że w Excelu wygląda to tak, a nie inaczej, no to idziemy to tak, jak to wskazuje nam ta igła w kompasie, nie? Okej, czyli macie obiektywne źródło do podejmowania decyzji. Tak, raczej nie podejmujemy tych decyzji na podstawie emocji, nawet jeżeli pojawiają się te emocje, bo pojawiają się w skali tego biznesu, już się pojawiają te emocje, to mamy to do siebie, że dajemy sobie chwilę. Ja zazwyczaj daję Rafałowi, mówię, Rafał, potrzebuję 15 minut, żeby podjąć decyzję, a czasami umawiamy się na dzień później albo kilka dni później ze względu na obłożenie w naszych kalendarzach, żeby podjąć tą finalną decyzję. Więc jeżeli czujemy, że jest coś takiego, z czym się nie zgadzamy na dany moment, to dajemy sobie chwilę czasu i każdy ostygnie, ochłonie i wracamy do rozmów i pchamy ten wózek dalej. Fajne, podoba mi się to. Kiedy... Dobra, jesteś w stanie się podzielić, jakie mieliście mniej więcej przychody na przełomie tych 10 lat? Nie patrzę na to z punktu widzenia przychodów, na wzrost. Czy mamy wzrost, czy rośniemy rok do roku. A co to dla ciebie znaczy wzrost? No wzrost porównuje się przychodowo, aczkolwiek jest to bardzo trudne ze względu na to, że nasze przychody, jak to w każdej agencji, czasami obejmują budżet mediowy klienta, no właśnie, a czasami nie. Więc to, co my robimy, my wywalamy ten budżet mediowy poza nawias i dlatego tak mi ciężko jest z tobą się podzielić tymi konkretnymi liczbami, bo klient klientowi nie jest równy. Wiesz, mamy klienta, który może mieć u nas budżet, nie wiem, 6 czy 7 milionów złotych, nie rocznie, tylko miesięcznie i czasami my partycypujemy w tym koszcie. No i to jest znaczący koszt wtedy w danym kwartale czy w danym miesiącu, więc staramy się to zawsze poza nawias wywalać, no ale tego niestety nie jesteś w stanie z bilansu księgowego w KRS-ie. Tak, nie wyrzucisz. No, więc... Jest sporo firm, które specjalnie wrzucają to, żeby napompować przychody. Tak ja to czytam, nie? Tak jak przynajmniej tak ludzie mówią. Być może mają taką strategię. Ja nie mówię, że to jest zła strategia. Ja też nie. Jak każda strategia to jest jakaś strategia, która ma zrealizować cel. Widocznie oni mają inny cel, ja mam też zupełnie inny cel. Dobra, jakimi budżetami dzisiaj zarządzacie? To też mierzysz i jeżeli chodzi o... Przestało mnie to jarać, jakie to są budżety, jeżeli mam być szczery. Ale kiedyś cię jarało, tak? Kiedyś mnie to jarało. Dobra. Jarało mnie to, że przechodziliśmy z takich średnich klientów na wielkich klientów albo na ogromnych klientów. To mnie jarało, bo to był ten taki skok w górę. Natomiast jak już doszliśmy do tej góry i mamy kilku klientów z tej góry, to moja emocjonalność na tym etapie się bardzo mocno ustabilizowała. Spoko. Jakie w takim razie budżety mniej więcej
To jest ponad rocznie? 120 milionów rocznie. Okej, dobra, to sporo. Tak. I teraz... Dobra, do tego zaraz dojdziemy, ale No. jeszcze chciałem się podpytać o wspólnika. Kiedy się pojawił wspólnik i dlaczego... W którym roku? No i dlaczego zawiązaliście spółkę, a nie, Pamiętasz, a jak nie to był zatrudniałeś czwartek? ludzi? Pamiętasz, jak to był w czwartek? To w piątek albo w sobotę, nie, przepraszam, w sobotę, bo pojechałem do niego do domu, pojawił się wspólnik. Powiedziałem, Rafał, ja sam tego nie jestem w stanie zrobić, musisz mi pomóc. Okej, super. A z racji tego, że to było też na ścieżce zawodowej Rafała, Rafał powiedział, ja się na tym nie znam i być może dlatego też nam dobrze idzie, że ja jestem bardzo dobry w tych kompetencjach takich, bym powiedział, specjalistycznych, eksperckich, a Rafał jest bardzo dobry w zarządzaniu w ogóle całą firmą. Okej. Takimi kwestiami bardziej formalnymi. Czyli ty jesteś bardziej specjalistą, ale też ty dbasz o operacje? Już na tym etapie nie. Super. Już na tym etapie nie. Dobra. Czyli ty operacyjnie, jako ty osoba, jesteś wyjęty w ogóle i nawet nie masz wpływu na to, jak wyglądają dzisiaj procesy i operacje, czy jakiś tam masz? Jakiś tam mam, ale on jest bardzo mocno zmarginalizowany. Oczywiście rozmawiam z Rafałem na ten temat. Można powiedzieć, że trzymam w jakimś stopniu rękę na pulsie. Decyzje podejmujemy wspólnie, ale to raczej Rafał na podstawie jest przy danych. sterze. Tak. No zdecydowanie na podstawie danych. Zajebiste. Fajnie, że to działa. Mówisz, że czasem bywają emocje przy podejmowaniu tych decyzji. Tak, absolutnie. Skąd one są związane z tym, że nie jesteście w stanie zliczbować wszystkiego i niektóre rzeczy są jednak subiektywne, a nie obiektywne? Tak, ze względu na to, że bardzo często liczby nie wskazują tobie takiego jednego właściwego kierunku, tylko pokazują 2 albo 3 alternatywne kierunki, nazywane bardzo często hipotezami. No i każdy z nas ma inną hipotezę. Okej, i tutaj są I tu są te momenty takie styku, które powodują to, że potrzebujemy czasu, żeby o czymś porozmawiać. Dłużej albo później. Fajne. Kurczę. Brzmi to jak taka naturalna ścieżka rozwoju i to jeszcze taka w miarę, no nie wiem, no mówi się, że wiesz, biznes bywa ciężki, nie? I bywa bardzo trudny. Przy tej skali jest trudny, tak. Okej. Co jest najtrudniejszego w tym momencie? Zarządzanie pracownikami, rozmowy z klientami i spięcie pracowników z klientami i podejmowanie też właściwych decyzji. To już poziom skomplikowania jest naprawdę na wielu poziomach dla mnie abstrakcyjnie ekstremalny, szczerze mówiąc. Dlatego też w naszej firmie od kilku lat zaczynają się pojawiać takie osoby, które nie są osobami, ja nazywam je technicznymi, nietechnicznymi. Czyli mamy już panią, która zajmuje się HR-em, mamy asystentkę zarządu, mamy już new business managera, więc pojawiają się stopniowo takie osoby, już teraz w tym roku pojawiła się osoba od marketingu, które operacyjnie nie powodują wpływu pieniędzy do firmy, tylko to, jak ta firma funkcjonuje, kształtuje się, tak, jak te procesy wewnątrz są poukładane, bo to już jest naprawdę skomplikowane. Spoko. Co twoim zdaniem z przeszłości najmocniej wpłynęło na to, kim jesteś dziś? Trochę powiedziałeś o takich rzeczach, ale czy cokolwiek byś postawił wyżej niż to, co powiedziałeś do tej pory? Obejrzenie filmu Rambo. Serio, tak? Tak, ja uważam, że bardzo na mnie wpłynęło. Absolutnie. Ja się czasami czuję jak na jakiejś misji, naprawdę. Jak jadę do klienta na szkolenie, na konsultację, to ja czuję, że ja mam misję do wykonania, nie? Finałem mojej misji jest osiągnięcie celu mojego klienta albo rozwiązanie jego problemu, ale ja czuję się wtedy jak na wojnie. Ja lubię ten moment przygotowania do tego, że siadam z tym Google Analyticsem, analizuję dane, stawiam hipotezy, patrzę na różne czasy, w sensie okresy poprzednie, sprawdzam jak to było miesiąc, kwartał, rok temu. Własne hipotezy sobie stawiam, potem zderzam je z tym, jak kontekstowo je rozumie klient, jak blisko one są tego, co się działo w danym momencie u klienta. Ja to bardzo lubię. Okej, dobra. Czyli tak w głowie patrzysz, jakby to było takie pole bitwy, które rozgrywasz absolutnie po prostu i to są takie misje, które spełniacie razem z klientem i żeby zająć jakieś pole. Tak. Większość moich konsultacji i szkoleń zazwyczaj
zaczyna się od tego, jak działają wojska specjalne, czyli planujemy rzeczy od tyłu, czyli od sukcesu misji. Super. I cofamy się o jeden krok. A często jest tak, że ludzie nie są w stanie określić właśnie, jaki mają cel tej misji? Nie, to wiesz co, to kiedyś tak było. Okay. I kiedyś trzeba było rzucać takim trudnym pytaniem, po co ci ta strona internetowa? Tak. To wtedy to było, no, żeby ludzie więcej wiedzieli o mnie. Naprawdę ludzie mają więcej wiedzieć o tobie? No tak, no bo co? No i każdy miał problem, żeby powiedzieć, chodzi o pieniądze. W ogóle ja uważam, że taka praca agencji z klientami jest bardzo trudna, bo tam jest bardzo dużo niedopowiedzeń. Kiedyś na LinkedInie zrobiłem takie porównanie z Google Translatora. Jak klient mówi, chcemy wyższe pozycje w Google, to on naprawdę nie powiedział, że chce wyższe pozycje w Google, tylko powiedział tobie, że chce mieć więcej ruchu na stronie internetowej. Więc są takie niedopowiedzenia, które czasami ze strony agencyjnej my musimy doprecyzować, żeby wiedzieć, czy, jak to się mówi, jesteśmy na tej samej stronie z klientem, czy walczymy o ten sam jeden cel, nie? Bo jeżeli klient nam powie, nam zależy na pozycji pierwszej w Google, no to robimy wszystko, żeby ta pozycja była, a potem klient na koniec, po miesiącu mówi, panie Macieju, byliśmy pierwsi, ale no co? Mówię, no był pan pierwszy. No ale nic z tego nie wynika. No ale sprzedaż nie ruszyła. Mówię, to chodziło panu o sprzedaż? Wiesz, i to były takie niedopowiedzenia, które w ten Google Translate musiało przetłumaczyć. Już przerobiliście tyle case'ów, że raczej jesteście w stanie rynek bardzo mocno się wyedukował. No, okay. Jesteśmy na rynku już tam teraz 11 rok i klienci są już bardzo świadomi. Zresztą targetem naszym są klienci, którzy nie są klientami nowymi, którzy wchodzą do tej rwącej rzeki zwanej internetem, tylko to już są klienci, którzy są średni albo duzi. Oni już mają te doświadczenia za sobą, oni się z nami dzielą konkretnymi KPI-ami, czyli takimi wskaźnikami sukcesu, które chcą z nami osiągnąć. Spoko, czyli świadomy klient i oni nawet zdecydowanie bardziej lepiej z takim klientem się pracuje. Dobra, z kim wy pracujecie? Czy to są w większości, na przykład jak zgaduję, e-commerce'y, czy jednak nie? Czy zwykłe małe strony? Jak wy kwalifikujecie te lidy klientów? Kogo odrzucacie? Wiesz co, no pracujemy ze wszystkimi. To nie jest tak, że... Tak niesamowite dla mnie, że pracujecie i z ultra małymi, zwykłymi przedsiębiorcami, tak? I z korporacjami? Tak, tylko no... Oni muszą zgodzić się też na nasze warunki, które z automatu czasami odsiewają nam niestety tych klientów, z którymi nie możemy współpracować, bo ci klienci nie mogą sobie na to pozwolić. Mamy tak skonstruowaną nasze warunki współpracy, ale co do zasady, dla nas każdy klient, który jest klientem performance'owy, czyli ma jakiś określony, konkretny cel, czy to zwiększenie sprzedaży, czy liczby wypełnień formularza kontaktowego, czy jakiegoś leadowego na swojej stronie, to jest nasz klient. Jak to jest możliwe? Dobra, jak ich odsiewacie w takim razie? Kto nie będzie waszym klientem? To klienci sami decydują o tym, czy chcą być, czy nie chcą być naszymi klientami. Co wpływa na to, że... Warunki finansowe, no. Po prostu. Dla niektórych jesteście po prostu za drodzy. Wiesz co, ja może powiem to wprost, żeby to tak wybrzmiało. Tak, nasza standardowa oferta to przy mniejszych budżetach, czyli budżetach do 30 000 złotych miesięcznie. No to jest dla nas mniejszy budżet. Rozumiem, to jest 20% od budżetu, ale nie mniej niż 2500 złotych miesięcznie. Czyli jeżeli wydajesz 4000 złotych miesięcznie na budżet, to ja nie wystawię tobie faktury na 800 złotych, tylko na 2500. Kurde, ale to i tak macie... Naprawdę potraficie mieć mały ticket. Szacowałem, że większy. Kurczę, to nie są puste słowa. Wiesz co, mówisz, bo ten sukces, o którym tobie powiedziałem, że nie mieliśmy jeszcze złego okresu, odkąd założyliśmy działalność, bierze się z tego, że my potrafimy tych klientów budować. My mamy klientów, którzy są z nami od ponad 10 lat. Oczywiście nie jest ich 80%, ale są ci klienci, liczba mnoga, od 10 lat na tym rynku. Mało tego, mamy takich klientów, którzy do nas przyszli z budżetem 6-7 tysięcy złotych, a teraz wydają po 700-800 tysięcy złotych miesięcznie. Ale to są na przykład e-commerce'y? Czy to są tylko e-commerce'y? Na przykład e-commerce'y, nie tylko e-commerce'y. Potrafi się pojawić ktoś z branży szeroko rozumianej deweloperskiej.
Okej, dobra. I on też z wami urósł i wy byliście też skuteczni i cały czas z I nim on mówi, nie, no rośniecie. tylko z wami, przecież wy dowieźliście taki wynik, no zwycięskiego konia się nie zostawia, nie? Walczymy dalej. I my walczymy razem dalej. Okej. Czyli wasz sukces definiuje skuteczność? Efektywność. Mhm. A nawet jeżeli nie ma tej efektywności od razu, bo to trzeba sobie też powiedzieć, Musicie się nauczyć danej musimy niszy. się tego nauczyć, więc Super. drugą rzeczą, w której wydaje mi się, że jesteśmy świetni, to jest też relacyjność, bo to jest biznes usługowy. W usługach no nie ma opcji, że coś ustawisz i to zawsze będzie idealnie działało. To jest usługa, tu się pojawiają ludzie, no to nie ma prawa zawsze idealnie działać. Więc my potrafimy, wiesz, posypać głowę popiołem i powiedzieć, sorry, nasz błąd. No, to jest dużo warte. Mogę ci, Szymon, dać przykład Dawaj. zeszłego tygodnia. Dawaj. Mieliśmy taką niefortunną sytuację, że wydaliśmy klientowi ponad 81 000 złotych budżetu więcej niż powinniśmy. Rozumiem. Co klient na to? Uśmiechnięty był, nie? Był bardzo uśmiechnięty. Bo zarobiliście. No nie do końca, bo to nie przyniosło takiego wyniku, jaki my się spodziewaliśmy, że to przyniesie. I my to wzięliśmy na klatę i powiedzieliśmy okej. I zwróciliśmy te pieniądze klientowi. 80 000, tak? Ponad 81. I tak się buduje relacje, nie? Czyli jeżeli popełnisz błąd, to nie mówisz no pogoda była wtedy gorsza i dlatego to się nie sprzedawało, albo no strona wam nie działała, to nie nasza wina, albo zmieńcie sobie teksty na stronie, albo zdjęcia, bo już od dawna o tym pisaliśmy. Tylko jeżeli popełniamy błąd jawnie, to nie pudrujemy go, nie szukamy jakichś obtłumaczeń dookoła, tylko mówimy jak jest. I to powoduje, że klienci nam ufają. Z racji tego, że nam ufają, z nami długo trwają. Bo wiedzą, że jeżeli ten miesiąc będzie gorszy, albo nawet ten kwartał będzie gorszy, to my z tego na koniec wyjdziemy tak czy siak, bo nam na tym zależy. Wiem, że zdarzają się takie sytuacje, że ktoś nie odkliknął sobie kampanii i poszło 200 000 w plecy. No zdarza się, tak. Właśnie. Ale to kurczę, to musicie... Zgaduję, że jaką macie poduszkę? Skoro was na to stać, żeby dać klientowi... Jak w ogóle do tego doszło? To jest w ogóle dobre pytanie. No już mniejsza o to, jak... No bo ja zakładam, że wy macie... Zgaduję, że wy macie procesy takie rozkminione, no kurczę, od 10 lat robicie to, więc zakładam, że macie, nie wiem, karta klienta tworzy się w locie, tam są checklisty i tak dalej, tak? Czy nie? Trochę tak to działa, ale też nie chcemy wprowadzać takiego checklistowego zamordyzmu, że wszystko na checkliście musi zostać wypełnione, bo cały ten ekosystem reklamowy, googlowy, nawet analyticsowy, on na bieżąco się zmienia. Są rzeczy, które masz ujęte w tej checkliście, ale za chwilę tą checklistę trzeba wyedytować, no dokładnie, żeby dostosować do współczesnych realiów. I takie rzeczy, które powodują skalę takiego błędu, najnormalniej w świecie mają prawo wystąpić. Skąd to wiem? Bo u nas się to wydarzyło. I to nie jest żadna ujma na honorze. Boże, do takiego błędu doszło. No nie, doszło. Jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy. A nie winisz ludzi, tylko proces? Nie, no siebie za to winię. Siebie za to no, winisz. Extreme ownership, nie? Zajebiście. No to ja jestem liderem. Ja wierzę w tych ludzi, ja wiem, z kim pracuję. Ja wiem, że ci ludzie w wielu aspektach są o wiele lepsi ode mnie niż ja. Po prostu proces nie zagrał. Jeżeli proces nie zagrał, no to ja nie nazywam nawet tego porażką. To była dla nas kosztowna lekcja. Spoko. No bardzo kosztowna, tak mówiąc wprost, no ale takie są czasami koszty. Dzięki temu załatałeś. Dzięki temu załataliśmy i uwaga, może bańki nie przepalicie następnym razem. No, miejmy nadzieję, że tym razem nie. Miejmy nadzieję, że tym razem nie, ale absolutnie pozwoliło to nam spojrzeć na pewnego rodzaju procedury wewnątrz z innej totalnie perspektywy. No, zakładam, że na tyle bolesne jest oddanie walizki hajsu, że rzeczywiście wpływa to na efektywność procesów bardzo szybko. No, bardzo szybko to wpłynęło, tak. Błąd pojawił się w czwartek, a już w sobotę był poprawiony. Okej, ale... I wiesz, co jest niesamowite? No.
Ja dostałem gotowe rozwiązanie. Ja nie musiałem Super. nad tym myśleć, bo osoby, które pracowały przy tym, przyszły z gotową solucją, podzieliły się z resztą zespołu i to już się roznosi samo wewnątrz. I już poszło. I już poszło. Zajebiście. Fajnie. To jest super moment chyba w firmie, kiedy dostajesz rozwiązania No na takie totalnie problemy. tak. Mhm. Totalnie tak. I to Mhm. jest właśnie plus posiadania większej organizacji. Ja nie mówię, że jesteśmy więksi, w sensie większego tworu niż jednoosobowa działalność gospodarcza. Nie? No akurat u nas jest 40 tych osób i one są ze sobą na tyle już mocno zżyte i każdy wie, za czym goni i ludzie tam też są z pasji. Plus mało tego, my też dbamy o morale wewnątrz firmy, bo tego nie mówiłem, pewnie to tam bardziej employer brandingowo zagra, ale my raz na kwartał spotykamy się wszyscy. Mhm. Albo zjeżdżamy się do Warszawy, albo raz w roku wyjeżdżamy na jakiś większy wyjazd. Mhm. Więc pomimo tego, że pracujemy częściowo zdalnie, to mimo wszystko wszyscy czują się częścią większej organizacji. Wszyscy widzą, jak ta firma wygląda, nie? Mhm. Jaka firma spotyka się raz na kwartał? No mało jest Mało, takich no. firm. No dzisiaj już wszyscy zdalnie i tak raz na rok to Tak, jest taki, tak. nie? No Taki... to nie. No to my święta traktujemy jako Fajnie. święta, a spotkanie jako spotkanie. Fajnie. Pracujecie jeszcze w jakiś specjalny sposób nad kulturą organizacyjną? Zgaduję, że może właśnie z militarnych cały czas, wzorców? nie, z militarnych trochę? wzorców nie, to się cały czas zmienia. Zatrudniliśmy Dorotę, która zajmuje się u nas szeroko pojętym employer brandingiem i HR-em. Mhm. I Dorota zaczyna układać te procesy, bo do tej pory te procesy były takie robione przez nas trochę na czuja. Mhm. I też trochę gdzieś wyczytane, wyrwane z kontekstu jakieś dobre praktyki. Mhm. A z racji tego, że my sami wiemy, że dobrymi praktykami jest raczej wybrukowane konto bankowe firmy Google i Meta, bo oni wtedy najwięcej zarabiają, no to wiemy, że dobre praktyki nie zawsze są dobre i coś musi być dostosowane do nas i dlatego poszliśmy po poradę do profesjonalisty. Fajnie. Kogo byś nie zatrudnił u siebie w firmie? W sensie jaka w procesie, bo zgaduję, że do tej pory no to wy byliście odpowiedzialni przed Tak. tym, jak jeszcze nie było za rekrutację HR-u. pracowników, Mhm. tak. No. No to co musiałoby się okazać w procesie rekrutacyjnym o danej osobie, żebyś ty stwierdził, Sposób ona myślenia. nie pasuje? Wiesz co, sposób myślenia, nie mamy tak, że dostajemy CV, patrzymy, o ładne CV, pracowałeś w dobrej firmie, to chodź. Mhm. Zdecydowaną większość osób, którą rekrutujemy, poddajemy testom, ćwiczeniom, patrzymy na sposób myślenia, rozwiązywania jakichś zadań, które dajemy tej osobie. Mhm. I jeżeli nam to klika i czujemy, że to nam klika, zatrudniamy tą osobę. Ważniejsze są dla ciebie umiejętności techniczne i łączenie faktów, czy pewna postawa i kulturowe rzeczy wierzeniowe, czy coś takiego? To jest funkcja, to No. jest wypadkowa dwóch tych rzeczy, o których powiedziałeś. Z całą pewnością nawet wiedza dla mnie nie jest tak istotna, jak sposób łączenia kropek. Okej. No i ta kultura, którą sobą reprezentujesz w momencie, gdy jesteś poddawany jakiemuś ćwiczeniu. Ty czujesz, że wy macie taką wytworzoną trochę kulturę wzrostu, jeżeli chodzi, w sensie każdej jednostki, w sensie, że taki growth mindset, tak bym to nazwał, wewnątrz firmy? Nie. Dobra. Nie. To jak byś określił, jaka jest wasza kultura? Jeżeli chodzi o kulturę pracy, No. Wiesz co, no nasza kultura pracy w głównej mierze opiera się o uczenie. I u nas jest bardzo rozbudowany program treningowy, który praktycznie nigdy się nie kończy, bo zawsze pojawia się coś nowego. Z drugiej strony osoby, które mają absolutnie dużą wiedzę w danej dziedzinie, mają tak zwane office hours i przyjmują inne osoby z naszej firmy na tak zwane konsultacje, żeby coś tam doprecyzować. Czyli przelewacie tą wiedzę między ludźmi wewnątrz, tak? Tak, dlatego pandemia była nam na rękę i nie była nam na rękę. Z jednej strony była nam na rękę, bo otworzyliśmy się zdecydowanie bardziej na rekrutację na całą Polskę. Z drugiej strony zaoszczędziliśmy oczywiście koszty wynajmu biura. Po poznańsku. Jak? No. Ale z trzeciej strony bolało nas to,
że każdy zamknięty w tym swoim M4 nie do końca będzie się dzielił tą wiedzą tak, jak my byśmy chcieli, jak to się dzieje czasami, wiesz, przy kawopoju w biurze. Tak. Okej, kumam. I musieliśmy to stymulować jakoś. Z racji tego, że nie jesteśmy w tym ekspertami, no to pojawiła się potrzeba zatrudnienia specjalisty, czyli HR managera. Okej. I tutaj o tą kwestię będziecie też mocno dbać właśnie, puszując. No z bo tamtej firma to strony. ludzie. No, totalnie. Zwłaszcza usługowa. Zwłaszcza usługowa. Totalnie. Więc musimy o nich dbać. A o nich musimy dbać na wielu różnych poziomach, czy też płaszczyznach. Każdy pracownik ma inne potrzeby, na coś innego zupełnie zwraca uwagę i przy 40 osobach, mając jeszcze tam ponad 100 klientów, no nie jesteś w stanie trzymać ręki na wszystkim, żeby to kontrolować. Dlatego się pojawiają te dodatkowe osoby. Fajnie. Ile, Maciej, zarobiłeś na kursie ostatnim? W sensie chodzi mi o ten kurs, wiesz, mailowy. Ja wiem, że nikt tego nie kupi, No, ale nie wiem. nie wiesz. Nie wiem. Dobra, rząd jakiejś wielkości? Nie wiem. Nie wiesz. Serio. Ty w liczbach siedzisz. No ja wiem, dlatego mówię, nikt tego nie kupi, bo ja tego nie zrobiłem po to, żeby zarobić pieniądze. W ogóle to nie był, Dobra, jaki był w ogóle nie cel? był cel. Jaki Celem był cel? było to, żeby ta wiedza została jak najszerzej rozpropagowana. Okej, dobra. I dlatego było tanio. I dlatego było tanio, dokładnie tak. Okej. Bo jakbym zrobił to za darmo, Dobra. to wiesz, jak ludzie podchodzą do rzeczy za darmo. Zapiszę się i do spamu, nie? No ja właśnie mam trochę inne podejście, bo wiem, kupuję to totalnie, że tak, ludzie bardziej cenią to, co jest. Ja kiedyś co jest robiłem wycenione, szkolenia no. za darmo Mhm. i na szkolenia za darmo przychodziło mniej ludzi niż na szkolenia Okej, płatne. Czyli masz to pomierzone. Mam to sprawdzone. Dobra. Oczywiście na Rozumiem. swojej grupie, bo to nie jest powiedziane, że moja grupa musi być odwzorowaniem tego, co się dzieje w ogóle w całym społeczeństwie, w danym kraju. Nie, ale ja to przeprowadziłem, sprawdziłem, więc Okej, czyli to musiałem był twój wprowadzić cel. jakąś opłatę minimalną, która będzie na tyle adekwatna, żeby duże grono osób się zapisało na mój kurs, żebym ja był usatysfakcjonowany z tego, że ta grupa, do tej grupy to dotarło. I to jest taka wiedza, której zakładam, że nie chcesz uczyć ludzi, tylko chcesz, żeby oni już ją mieli, żeby byli twoimi klientami, jak już mają tą wiedzę. Tak. Bo najlepszy klient to jest klient wyedukowany. Czuję to totalnie. Czujesz to totalnie? Czuję. No, ja Piękne wiem, to że to jest, nie no. wybrzmiało na głos, ale faktycznie lubię to, jak klienci mi płacą, żeby być moimi klientami. No, to jest tak. To w tą stronę zmierzę. To jest piękne. Ale dużo tego kursu sprzedałeś, tak? I jakiej wielkości jest ten twój Prawie newsletter? 1000 dostępów płatnych. Jakiej wielkości jest twój newsletter? Wiesz co, on zmalał. Ale celowo? Czy nie? Tak, celowo. Celowo. No? Celowo. Jakość się liczy, nie? Tak? Dla mnie liczy się jakość, tak. Miałem bazę 21 000 subskrybentów, ale nagle do mnie zapukała firma MailerLite, z której wysyłam newsletter i powiedzieli, pan przeszedł z progu drugiego na próg trzeci, a w progu trzecim się płaci odpowiednio wysoko. No. Więc ja stwierdziłem, naprawdę? No i stwierdziłem, że nie liczy się ilość, tylko jakość, tak jak zawsze mówię to na szkoleniach i sprawdziłem faktycznie, ile osób z mojego punktu widzenia są dla mnie jakościowi. Czyli co wziąłeś pod uwagę? Otwieralność i klikalność w moje maile, bo moje maile zawsze gdzieś tam odprowadzają. Zawsze CTA jakieś. Zawsze gdzieś tam staram się tych ludzi odsiać. Więc sobie patrzyłem na zaangażowanie, bo ja wierzę bardzo mocno w to, że im bardziej zaangażowana osoba na stronie internetowej jest, tym jest większa szansa, że prędzej czy później zostanie twoim klientem. Spoko. Nie chodzi mi o to, że to ma być taki internetowy apacz, on wchodzi, patrzy, tylko chodzi mi o to, żeby to był taki internetowy żeby właśnie... umiał klikać. Tak. No klikacz. to Maciej Aniserowicz o tym tutaj mówił właśnie, że on dokładnie też mierzy właśnie tą statystykę wejścia i musi być tam 10% kliknięć z grupy, która jest też minimalna po to, żeby on w ogóle stworzył kurs i tak dalej. Tak, nie? Więc tam pokrywa mi się to. Tak. Dobra. Czy ty czujesz, że dzięki temu newsletterowi... Ale to poczekaj, bo nie powiedziałem na pytanie. Obecnie to jest około tam 13 000 osób.
Czyli z 21 tysięcy subskrybentów zjechałem na 12 tysięcy osób. Okej, fajnie. Czy 13 tysięcy. Fajnie, że masz tak dużo ramu, że trzymasz te pytania i odpowiedzi. Dbam o twoją sekcję komentarzy. Kozak. Jesteś jedną z tych osób, której mogę zadać 3 pytania i ona sobie w locie je właśnie będzie rozkładać i będzie trzymać? Mam nadzieję. Tak. Nie, bo są 2 rodzaje ludzi, nie? Niektórzy się wkurzają, że zadajesz im 3 pytania naraz, niektórzy się wkurzają, że zadajesz im tylko 3 pytania naraz. Znaczy, ja nie wkurzam się w żadnym przypadku. To jestem tym trzecim, ale to mogę być wyjątkiem potwierdzającym twoją regułę. Okej. Fajnie. Czy to jest tak, że od kiedy ty w ogóle prowadzisz ten newsletter? To jest długo? Od pandemii. Okej. Moją tubą propagandową, taką marketingową, która budowała moją markę osobistą, były wystąpienia na konferencjach. Okej, tak właśnie czytałem to. I to działa? Działało, bo przestałem występować na konferencjach z 2 względów, a może nawet 3. Pierwszy był taki, że była pandemia, więc kończyły się konferencje. One były bardzo dużym takim katalizatorem tego, ile imprez może być marketingowych w roku. Okazało się, że 1 czy tam 2. Obecnie to, jak liczyłem sobie, to tych imprez nie ma wiele wcale. No bo mamy I Love Marketing, mamy InfoShare, mamy taką bardzo wyspecjalizowaną konferencję Forum IAB dla członków IAB. No internet bety już nie ma. Pojawiają się jakieś takie eventy, nie chcę powiedzieć, że mniejsze, ale bardziej wyspecjalizowane, na przykład typu SEMKRK. No i to tyle. Więc tych eventów nie ma tak wiele, jak było przed pandemią. Druga rzecz jest taka, że ja przed pandemią bardzo dużo jeździłem, a urodziły mi się 2 córki, które widywałem niestety na tamten czas przed pandemią w większości przypadków tylko w weekendy. Wow, no. Więc to też było dużym powodem do tego, żebym zrezygnował z konferencji. No i trzecim powodem było to, że w pandemii jako agencja dostaliśmy kolejnego boostu, bo ludzie odkryli na nowo internet, bo się okazało, skoro nie mogę kupić tego w sklepie stacjonarnym, kupię w internecie. Więc my jako agencja dostaliśmy dodatkowe dopalenie i musiałem też w tym uczestniczyć. Więc wszystko mi się na tyle klikało, żeby odpuścić konferencję, zająć się rodziną i biznesem, pomimo tego, że konferencje też były moim biznesem, no ale przeszedłem na zupełnie inną stronę. Liczba lidów się zgadzała. Liczba lidów się zgadzała, ale też wiedziałem, żeby to ognisko dalej się tliło, to trzeba w dnie dmuchać i dlatego stwierdziłem, że zrobię to, czego ludzie do tej pory nie robią, czyli założę newsletter. Bo w momencie, gdy wybuchła pandemia, tak, wszyscy byli bardzo podjarani sieciami społecznościowymi. Do tej pory są, nie? Tak. Ale z mojej perspektywy są skazani na łaskę i niełaskę właściciela danej sieci społecznościowej. Tak, no albo łaskę algorytmu tej sieci społecznościowej, co finalnie powoduje to, że na koniec dnia, jak nie wiadomo o co chodzi o pieniądze, więc jak spadną ci zasięgi, co musisz zrobić? Zacząć płacić. A nie wiem, czy ja mówiłem, ja jestem z Poznania. Jestem skąpy, tylko gospodarny i wolę docierać do ludzi, kiedy ja chcę i jak najmniejszym kosztem, dlatego postawiłem na newsletter. Poza tym też newsletter spełniał mnie też taką dosyć ważną dla mnie rolę w działaniach marketingowych. Jest inny niż wszystkie. Da się zauważyć, no. No, staram się bić tam tym kolorem żółtym czy pomarańczowym po oczach. Staram się wyróżniać na tle pozostałych i mało tego, ten newsletter nie jest takim zlepkiem nowości z danego miesiąca czy też kwartału, tak jak to jest w wielu newsletterach branżowych, tylko u mnie jest praktyka, jeszcze raz praktyka. No, ja właśnie widzę sporo podobieństw do twojego podejścia i Macieja Niserowicza, jeżeli chodzi o konstrukcję tych newsletterów. Bo on też wyrzuca dużo wartości, ty też wyrzucasz dużo wartości i wydaje się, że to może być trochę uniwersalne, jeżeli chodzi o newsletter. Jest takie powiedzenie, że jakość zawsze się obroni. Więc jeżeli robisz coś jakościowego i na tle pozostałych wyróżniasz się, to nie ma prawa być niezauważone. Tak, tylko jakość kosztuje czas i
nie? No tak. To A prawda. nie każdemu się chce, jak wiemy. I dlatego wygrywasz. Tak. Okay. No, kolejne powiedzenie wojskowe jest takie: w życiu masz to, na co się odważysz. Fajne, podoba mi się. Sam piszesz newsletter? Tak. Sam piszesz. Mhm. Dużo czasu ci to zajmuje? Coraz mniej. To przyklepuję, no. Ale dalej dużo? Ale dalej dużo. No. Proces napisania jednego maila w moim przypadku, nie chcę powiedzieć, że to są 3 dni, pełne dni, liczone jako 24 godziny, czy nawet jako 8 godzin, tylko są to takie sesje 2-3 godzinne danego dnia z danym tekstem. Najpierw powstaje zarys, ja piszę tam jakiś szkic, potem go sobie odpicowuję żartami, jakimiś takimi uniwersalnymi prawdami, potem sobie daję czas, kilka dni, żeby miał przerwę, żeby moja głowa mogła, odpocząć od tego konceptu kreatywnego, wracam do tej treści i ją dalej dopicowuję i wysyłam. Podejrzewałem, że tak to może wyglądać i trochę mnie zmartwiłeś, że to tak wygląda nawet na twoim poziomie. No, nie jestem na tyle alfą i omegą, ani omnibusem, zwłaszcza z języka polskiego, gdzie pamiętam w liceum to walczyłem pomiędzy 2 a 3 z Polaka. Rozumiem to. Więc czasami klikając wyślij, myślę sobie o mojej polonistce i mówię, a masz. Nagle 12 czy tam 13 tysięcy osób dostało taką, a nie inną treść, za którą ja bym pewnie dostał 2 albo 3. Ale to z ludźmi rezonuje. Absolutnie tak. Masz kogoś, kto ci jeszcze w tym procesie robi jakąś taką erratę, że mówi ci, stary, to się nie nadaje do wysyłki? Wiesz co, jak czasami nie jestem pewien przekazu, inaczej, nie chodzi o przekaz, chodzi o wartość. Ja nie skupiam się na przekazie, skupiam się na wartości. Jeżeli to z mojego punktu widzenia jest mało wartość, mam znak zapytania, że może w tym nie być wartości, albo ta wartość dociera tylko do jakiegoś wycinka stron internetowych, typu napisałem newsletter o współczynniku konwersji i współczynnik konwersji zazwyczaj jest dedykowany sklepom internetowym, to ja staram się to tak napisać, żeby ta prawda dotyczyła zarówno stron internetowych typu e-commerce, jak i stron typu B2B, gdzie wszystko odbywa się na formularzach. Okej, dobra, rozumiem. I staram się wysłać to do kogoś i powiedzieć, słuchaj, to jest mój kolejny odcinek, co ty na ten temat sądzisz? I wtedy on mi to opiniuje i mówi, no kurde, typowo e-commerce'owy. A ja wtedy mówię, dobra, wracamy na warsztat i to dopicowujemy dalej. Super, czyli trochę YouTube'owo też myślisz o tym, bo to... Tak się w YouTube robi? Różnie, bo są różne strategie. Nie ma tylko strategii szerokiej i tylko strategii wąskiej, ale śmieszne jest właśnie u nas, bo Hubert bardzo właśnie tak jak ty, totalnie szeroko. Ja wolę tą strategię ultra niszującą i tu mamy starcie i tu wychodzi najlepsza strategia wspólnie, więc to nie jest takie oczywiste, ale tych strategii jest tam dużo, nie? Bo czasem chodzi ci zaangażowanie i właśnie wejście głębiej w temat, nie? Tak jak ty wchodzisz, zakładam, z klientami indywidualnie bardzo głęboko, to wtedy ta wiedza jest dużo bardziej wartościowa, ale tak, jak wykluczysz kogoś, kto jest twoim słuchaczem, to jest trudne. U mnie to troszkę inaczej też działa, ze względu na to, że ja wysyłam mój newsletter stosunkowo rzadko, bo ja go wysyłam zawsze w ostatni czwartek miesiąca. On leci tylko raz w miesiącu. Okej, zajebiście. I ze względu na to, że on leci tylko i wyłącznie raz w miesiącu, to ja wiem, że ta częstotliwość jest w porównaniu do tego, co się dzieje w social mediach, rozumiem to, totalnie nieadekwatna, dlatego staram się wypuścić tak najbardziej uniwersalną wiedzę, żeby ona pokrywała dokładnie dużo segmentów osób, które są tym zainteresowane. Totalnie to czuję. Nie? Ja też wolę rzadziej, a lepiej niż często, a są tacy ludzie, w sensie nie chcę tutaj absolutnie nikogo oceniać, ale nie kupuję taktyki, która mówiłaby o tym, że wypuszczajmy często jak fabryka z utratą jakości. To też jest dobra taktyka w pewnych
okolicznościach, ale ona też się sprawdza, nie? Ona też się sprawdza, tak. Bo tutaj trzeba zważyć właśnie te dwa czynniki, nie? Tak. Tak. Nie chcę mówić, że ta jest zła, ta jest dobra, bo Nie, tak każda nie jest. strategia jest dobra na dany moment, w którym tej strategii używasz, no bo ty masz jakiś tam określony swój cel. Właśnie tak. Więc jeżeli twoim celem jest dotarcie jak najszerzej, to absolutnie tak. Tak. Czy ty czujesz, że przez to, czy ty masz w ogóle jakąś taką blokadę w sobie, w głowie, żeby na przykład nie mam blokady w głowie. źle to nazwałem, bo wiedziałem, że to odwrócisz. Dobra, czy masz coś takiego w głowie kiedykolwiek, miałeś, że na przykład, nie wiem, napisałeś jakąś treść, wyrzucasz jakąś wartość i sobie myślisz, a nie, to może jednak zachowamy dla siebie, bo to może być... Nigdy. Okej, dobra. Czy to jest u ciebie natywne? Czy może jest związane z tym, że u was nie da się dać, czy może się da, ale to popraw mnie, uniwersalnego rozwiązania dla każdego? Wiesz, o co mi chodzi? Przez to, że wy macie taką usługę, której nie da się chyba powiedzieć, jak ma się zrobić, tylko każda jest indywidualna. Bo tak często o tym mówisz, więc dlatego ja tak zgaduję, że tak jest. Tak jest, no niestety tak. I zastanawiam się, czy to dlatego, że właśnie masz, dobra, i tak wszystko wyrzucę całą wiedzę i tak implementacja się liczy, czy może po prostu masz tak natywnie, że dzielisz się wartością i olewasz to, czy ktoś skorzysta z twoich usług, bo wierzysz w to, że po prostu ludziom się należy ta wartość. Wiem, że to jest tricky pytanie. Możesz kłamać, jak chcesz. Wiesz co, to jest chyba natywnie. Nigdy nie mam... Nigdy nie zrobiłem nic, co w pierwszym kroku miałoby mi dać pieniądze. One są ważne, ale nigdy nie stworzyłem, niczym się nie podzieliłem, niczego nie zrobiłem, co miałoby mi dać od razu pieniądze od klientów. Ja to robię, bo chcę, żeby ci ludzie wydawali lepiej swoje pieniądze, bo ja wiem niestety, jak są te pieniądze wydawane w internecie, co mnie strasznie boli, ze względu na to, że jestem z Poznania. Druga rzecz jest taka, że nawet nie liczę na to, że to mogłoby mi pozwolić zarobić. Bo tak jak to chyba wybrzmiało w tej rozmowie, że jakość po prostu obroni się sama. Jeżeli ja tą jakością się dzielę, to prędzej czy później do mnie wróci. Fajne, że to mówisz, to jest jeden chyba z kluczy właśnie, które ja staram się wygrzebać. No. Sorry, tak że się tak trochę głęboko, zawiesiłem. Nie, w sensie tak trochę się zawiesiłem przy tej odpowiedzi, bo przy kursie mailowym faktycznie się zastanawiałem, jaką cenę dać, ale nie myślałem o tym, ile ja zarobię na tym. W sensie, ile bym chciał mieć, wiesz... Tylko myślałeś o tym, żeby dam taką cenę, żeby ludzie poczuli, że to jest wartościowe, a nie... Tak jest. Rozumiem. Tak jest. I wiesz, miałem tutaj takie myśli typu... Dobra, rozumiem. Czasami w Instagramie, jak tam przeglądam rolki, to się pojawiają kursy, nie? On był za 2000, teraz za 49 zł. Tak. Miałem w głowie tą cenę 49 zł, ale też czasami wiem, jaka jest wartość w szkoleniu za 49 zł i absolutnie, dbając o siebie, o swoje poczucie wartości, nie chciałbym być nigdy w tym worku. Rozumiem. Bo ja wiem, czym ja się dzielę. Dlatego moja cena była zupełnie przesunięta w stronę tych 200 niż tam 50 zł, ze względu na to, że ja nie chciałem, żeby to szkolenie było aż tak absurdalnie... Rozumiem, żeby było zrzucone do tego worka. Tak, dlatego tu się zawahałem z tą odpowiedzią, bo to był jedyny moment, w którym pomyślałem o pieniądzach, dzieląc się wiedzą. Rozumiem. Tak wprost, nie? Fajnie. Większość rzeczy, które robię, nie ma na celu spowodowanie tego, że mój portfel przytyje. Od razu. Zgaduję, że
tak właśnie jest w przypadkach, w których rzeczywiście ludzie zarabiają prawdziwą kasę. Wiesz co, ja nie wiem, co znaczy powiedzenie prawdziwa kasa. Tak ja też jeszcze nie wiem. Szczerze mówiąc, Dwa wieżowce. ja to miałem od zawsze. To jest coś, co było przy mnie od zawsze. Musisz dzielić się wartością. Jeżeli masz tą wartość, podziel się tym z kimś. Wiesz, to zobacz. Ludzie, którzy byli na początku mojej agencji klientami, to są ludzie, którzy byli osobami, które były na moim szkoleniu, gdzie ja się podzieliłem z nimi wartością. Oni zapłacili mi za to szkolenie tam 1500 czy 1300 zł na tamten czas, a potem chcieli być moimi klientami, bo pomimo tego, że zapłacili te 1300 zł, dostali wartość, która ich utwierdziła w przekonaniu, że w tej osobie warto zaufać. Więc tak szczerze mówiąc, ten mój content, jeżeli miałbym go jakoś wartościować, to on ma na celu spowodować zaufanie do mnie jako do osoby. To od początku to było celem tworzenia w ogóle kontentu, treści, dzielenia się szeroko wiedzą, nie? Tak, bo wyrzucenie czegoś za darmo, co jest miałkie, jest po prostu niszczy twoją markę. Nie? No nie chcę powiedzieć, że niszczy tą markę, ale po prostu może być nieodebrane z należytą wartością i szacunkiem. Zresztą jest taki materiał, nagranie na YouTubie, osoby, która gra na jakichś turbo, hiper drogich skrzypcach Stradivariusa w metrze. W metrze, tak. Kojarzysz to nagranie? Tak. Ludzie kojarzę. obok tego przychodzą, wiesz, i dubią w zębach i mówią, Boże, nie? Gdzie jest to moje metro? Tak. Ale gdy zmieniasz otoczenie, kontekst, wrzucasz ich do filharmonii i mówisz, te bilety będą kosztowały 5 stówek, to wszyscy mówią, Boże, jakie to jest... Ja się zgadzam z tym podejściem, jeżeli chodzi o ogólne podejście. Z drugiej strony uważam, że my nie jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do tego jako ludzie, że za darmo dostajemy zajebistą jakość. Nie, czekaj, Szymon. No Jak? No, otwórz internet, wiedzę masz wszędzie. Za darmo. YouTube, na który nagrywamy. Właśnie o to mi chodzi, że ja właśnie chciałbym dawać ultra jakość za darmo, ale jednak jest tak, że mamy tej wartościowej treści, ja uważam, że jest dużo mniej niż tej, która nie jest wartościowa, a jest puszczona za darmo, wprowadza ludzi często nawet w błąd, a w czasach AI zaraz będzie plaga kontentu, który nie ma znaczenia. Rozumiesz, o co mi chodzi? Z tym AI-em to się absolutnie zgadzam. No. Zaraz internet faktycznie może być wielkiego rodzaju śmietniskiem takiego bardzo rozmydlonego kontentu i treści, różnej opowieści. Natomiast co do tej wiedzy, o której mówisz, mam z tym problem, bo ta wiedza jest ogólnie dostępna wszędzie, tylko jest porozrzucana po całym internecie. Ona nie jest w żadnym jednym miejscu zogniskowana. Tak, no to jeszcze sprecyzuję, o co mi chodziło. No. Ja się zgadzam z tym, że są ultra wartości w internecie, nawet właśnie też w bardzo długich, wartościowych treściach, mówię na przykład o zagranicznych treściach, ale ja sam po sobie widzę, że ja nie chcę ryzykować często i jeżeli śledzę jakąś treść i na przykład wiem, że tam będzie dany gość i będzie dany prowadzący, to ja wiem, że to jest pewniak. Ja to, wiesz, po prostu idę w ciemno i wiem, że tam będzie wartość, nie? Patrz, Szymon, może to jest odpowiedź na twoje pytanie, dlaczego ja tak długo to robię. No właśnie. Kic. Konsekwencja i cierpliwość. To buduje zaufanie. Kropla drąży skałę. Cierpliwy kamień ugotuje. Czuję to. I czy to jest tak, że ty czujesz, że właśnie dzięki temu to może być to. No. I na to mi spróbuj odpowiedzieć. Czy jesteś już na takim etapie, że stworzyłeś tyle właśnie i kontentu, i tej wiedzy specjalistycznej właśnie w tej małej niszy swojej,
znaczy małej, która jest ogromna, ale wiesz o co mi No chodzi, jasne, w tej jasne, niszy, jasne. że już czujesz, że każda następna godzina, którą poświęcasz na pisanie newslettera, buduje już tak ogromną fosę, że jak ktoś miałby się zabrać od zera, to nie ma opcji, żeby cię dogonił. Nie mam takiego myślenia. Wiesz co? Ja próbuję tutaj dojść do prawdy, nie? Dlatego... Nie mam takiego myślenia. Absolutnie nie mam takiego myślenia, bo mnie można łatwo dogonić w dzisiejszym świecie właśnie bazując na AI-u. Serio? No tak pewnie, uważasz? No oczywiście. Tak? No jak? No przecież to jest proste. Bierzesz moje newslettery, wszystkie, których napisałem już ile? 50? 70? No. Wrzucasz do AI i mówisz, naucz się tych tekstów i teraz napisz mi o współczynniku. Ale to nie jest tak. To nie jest tak, bo... Nie? Nie, bo ktoś, kto będzie tworzył treści odtwórczo z twoich treści, które powstają, absolutnie. Musicie gonić. Rozumiesz, o co chodzi? Ktoś musi mieć pomysł na mnie, nie? W sensie na siebie. Mój pomysł na mnie był taki, że ja bardzo śmieszkuję w tym moim kontekście, daję bardzo proste z życia przykłady, takie, żeby każdy mógł mieć tą łatwość poznawczą dużą w momencie, gdy się zderza z czymś potocznie trudnym, co jest opisane w internecie albo centrum pomocy Google w jakimś hardkorowy sposób, to ja to robię w prostszy, zabawny sposób i to przyciąga tych ludzi. Ale mnie z całą pewnością da się w internecie objechać. To nawet dam proste rozwiązanie takiej osobie, która chce mnie wyprzedzić. Niech nagrywa wideo, takie jak my tutaj. To się zgadzam. To się zgadzam. To wiesz, to Dlatego właśnie chciałem pytać, kiedy YouTube, nie? Bo to jest kolejna fosa, moim zdaniem. Wiesz co, to jest bardzo ciekawe. I to jest tak, że ja na przykład od 3 lat jestem aktywny w social mediach dopiero. Zajmuję się szeroko rozumianym internetem zawodowo od ponad 1,5 dekady, a dopiero od 3 lat zacząłem pisać coś w social mediach i piszę na LinkedInie. W tym roku dopiero zacząłem wrzucać zdjęcia mojej twarzy do postów na LinkedInie. Daj mi chwilę. 8 lat, dobra? I będą filmy. Zajebiście. Właśnie mam ten problem z twarzowaniem swoją aparycją po prostu mojego kontentu. Jakoś mi się to tam gdzieś wewnętrznie gryzie, dlatego chyba nie byłbym jeszcze dzisiaj gotowy na to, żeby stanąć przed kamerą i nagrać materiał, ale z drugiej strony też prawdopodobnie byłbym i to jest jakieś wyzwanie, które jest przede mną, a na początku powiedziałem, że mnie jarają wyzwania i to wyzwanie jest przede mną, ja je mam zapisane, tylko ja wiem, ile czasu zajmuje mi napisanie newslettera, ile czasu zajmuje mi napisanie tekstu na LinkedIna, gdzie ja publikuję 3 razy w tygodniu. Ja wiem, ile czasu zajmuje mi praca na kontach. Ja wiem, ile czasu zajmuje mi praca w agencji. I to finalnie powoduje, że Maciej Lewiński powinien być w sumie tylko i wyłącznie marką osobistą na potrzeby social mediów. Nie mam na to przestrzeni. Rozumiem totalnie, bo i fajnie, musiałbym z czegoś zrezygnować. Ale fajnie, że wiesz, podchodzisz do tego tak ultra świadomie, bo wiesz, to, że ty czekałeś tyle lat na to, żeby właśnie wyrzucać w ogóle, tak jak mówisz, być aktywnym w social mediach, to jest gwarancja jakości. Twoje nazwisko jest trochę gwarancją jakości dzisiaj. I to, że podchodzisz do tego tak, że kurczę, ja muszę się do tego przygotować i tak dalej, że wiesz, zbudowałeś najpierw dekadę swojej wiedzy, zanim zacząłeś się nią dzielić. Chapeau. Większość ludzi robi odwrotnie. Tak, chyba tak. Tu nie było pytania. Ale możesz to skomentować, jak chcesz. Jeżeli chcesz, nie musisz. Kurczę, fajna to jest historia. Gdzie, Maciej, zaczyna się wasz obszar odpowiedzialności i gdzie on się kończy, jeżeli chodzi o pracę z klientem i czy to jest ostre? Grube pytanie. Bywają tu takie. No,
Wiesz co, no główny obszar naszej działalności to są reklamy Google Ads. Ale tak jak ci powiedziałem, Google Ads bez mierzenia ich działaniami analityką, czyli tym, co się dzieje po kliknięciu w tą reklamę na stronie internetowej, nie będzie przynosił takich wyników, jak przynosi u nas. My łączymy te dwa światy, czyli świat reklamy, marketingu ze światem analityki, trochę statystyki na pograniczu matematyki. Wielu klientom na początku, gdy zaczynają z nami pracować, wydaje się, że to jest usługa jedna. Czyli Google Adsy równo się z analizą tego, co się dzieje na stronie internetowej. No i tu jest ten proces edukacyjny, który my również na kliencie musimy wytworzyć i powiedzieć, że no niestety pytanie, drogi kliencie, który ty nam zadajesz, jest no nie wprost proporcjonalne do ilości czasu, jaki musimy spędzić, żeby znaleźć tą odpowiedź. To nie jest tak, że ja klikam i już masz odpowiedź, tylko ja muszę spędzić na tym określoną ilość czasu. I to ty, kliencie, płacisz za mój czas. Za czas, jaki ja poświęcam dla ciebie na znalezienie tej odpowiedzi. Ja tą odpowiedź znajdę, ale nie wiem, ile ona mi zajmie czasu. Super. No, Dlatego my klientom mówimy, że rozdzielamy te dwa światy, świat Google Adsowy i świat analityczny. Jeżeli oni chcą skorzystać z tego wsparcia, to dla naszych klientów Google Adsowych mamy taki specjalny pakiet analityczny, który mogą sobie dokupić, który wspiera te działania w Google Adsie. Genialne. My tak podobnie do tego podchodzimy, patrząc na YouTube, w sensie... bo to też jest pakiet właśnie analityczny. Jak dobrze, że to powiedziałeś. I co? Czyli to jest tak, że robicie klientowi kampanię, tak, i on płaci za kampanię budżet reklamowy, plus za was czas, w którym to setupujecie, tak. A analityka jest po to, żeby zdobywać kolejne nowe informacje i lepiej się uczyć o jego niszy, ludziach, klientach, biznesie. Bo my musimy na to poświęcić czas. Mega. Mało tego... To ja nie słyszałem tego wyjaśnienia, jak wy działacie, mimo tego, że występujesz w kilku podcastach. Tak, no nigdy Spoko, no. nie miałem takiej rozmowy jak u ciebie, Szymon. To prawda. Mało tego, my też rozdzielamy taką pracę z analityką, z narzędziem analitycznym, a pracę z konfiguracją narzędzia. Bo części klientów się wydaje, że analityka polega na tym, że my sprawdzimy w jakiejś tam naszej checkliście, czy wszystko jest dobrze skonfigurowane i oni mają analitykę. Tak. A to nie o to chodzi. A to nie o to chodzi. No. Analityka to właśnie jest umiejętność odnajdywania odpowiedzi na pytania, które najczęściej nie ma nasz klient, tylko mają klienci naszego klienta. I jeszcze musicie umieć zadawać te pytania. Mało tego, też należy pamiętać, że my nie jesteśmy odpowiedzialni za cały marketing, tylko za jedną gałąź tego marketingu, Google Adsy. Więc nie możemy przeanalizować komuś całej strony pod kątem marketingu. Nie możecie? Znaczy możemy, oczywiście, ale za pieniądze. No bo to jest wtedy nasz czas, bo wychodzimy z tej naszej strefy. No właśnie Google staram się Adsowej. wyczuć, gdzie macie krawędź. No okej, dobra. Czyli jesteście w stanie badać też inne rzeczy oprócz Google Adsa, jeżeli chodzi o analitykę, ale jeżeli chodzi o kampanię, siedzicie w Google Adsach i nie wejdziecie na Facebooka, czy wejdziecie? Czy to Wejdziemy na Facebooka, no. O ile dane nam powiedzą, że trzeba iść na Facebooka. Okej. Zajebiście, że to z danych wyciągacie. Dobra. To nie jest tak, że mamy dodatkową usługę Facebook Ads czy tam Meta Ads, bo chcemy zarabiać więcej, tylko jest to dla nas usługa komplementarna, żeby wykazać, że my jako agencja spowodowaliśmy całkowity wzrost w danej firmie. Z czego to się bierze? No bierze się to z tego, że ścieżki klientów, one nie są liniowe w dzisiejszym świecie. Klienci są rozproszeni, rozkojarzeni, trzeba ich prowadzić jak za rączkę. Jeżeli my widzimy, że w jakimś kanale ta rączka ucieka, bo ktoś tej rączki nie podaje temu klientowi, to wtedy mówimy, tutaj należałoby się tym zaopiekować. Czy macie kogoś, kto wam to robi? Nie. No to wtedy my sprawdzamy, czy w naszym wewnętrznym zespole mamy kompetencje do tego, żeby ktoś mógł uruchomić taką kampanię. Dobra. Czy to jest tak, że wierzysz w to, że
ogólna wartość marki postrzegania przez klienta przewyższy ci payda i czy w ogóle rozmawiasz o tym z klientami w pewnym momencie, bo na konwersję, nazwijmy to zakup, wpływa tak dużo czynników i między innymi ta wartość postrzegana przez klienta, która może być silniejszą siłą niż twoja kampania reklamowa, czy w ogóle o tym rozmawiacie z klientami i zahaczacie o to, jak on jest właśnie postrzegany przez tego klienta i dlaczego, ale tak naprawdę on kupuje u nich, a nie u kogoś innego. Tak. Mamy osobę od niedawna, która zajmuje się tak zwanym strategicznym podejściem, która wchodzi bardzo głęboko w te dane. Zajebiście. Mamy kompetencje adsowe, mamy kompetencje analityczne, mamy też powoli kompetencje strategiczne, bo zaczynamy zauważać, że ten kanał Google Ads firmy zaczynają, mówiąc kolokwialnie, ćpać, uzależniają się od niego, nie mają na to totalnie pomyślunku, a my mówimy, przestań ćpać to, zacznij ćpać coś innego, bo synergia tych dwóch połączeń przeniesie ciebie na zupełnie... Dokładnie tak. Dokładnie tak. O, ale no to mi mówi, że wy jesteście tak głęboko w tym. Wchodzimy w to bardzo głęboko, dlatego ci klienci, tak jak ci powiedziałem, potrafią być z nami od samego początku, bo my razem na podstawie ich danych budujemy strategię ich obecności w internecie. Źle zabrzmiało. Nie budujemy, pomagamy im budować. I ta pomoc wynika z danych, bo my czytamy te dane i mówimy, no zobaczcie, tu jest tak napisane. No z tym się nie da dyskutować. No tak. No. Ale to jest wartość dla klienta. Dobra, są tacy czy ty czujesz, że wy dajecie, że wy jesteście strategicznym partnerem klienta? U wielu tak. Dodam do tego słowo niestety. Bo ja czuję w tym niebezpieczeństwo. Okay. Jakie to jest niebezpieczeństwo? To jest moje niebezpieczeństwo i klienta niebezpieczeństwo. A ja ci mówiłem, że moją wartością jest bezpieczeństwo. Więc ja często uświadamiam klientów, słuchajcie, nie możecie mieć kanału, z którego 80% czy nawet 90% przychodu pochodzi z jednego kanału, za który my odpowiadamy. No jak, przecież wy to zrobiliście i tak dalej. Mówię, tak, ale to jest niebezpieczne. No tak. Jeżeli się pojawi jakaś regulacja w Unii Europejskiej albo gdziekolwiek indziej, a one się pojawiają z dnia na dzień, jak grzyby po deszczu, i nagle się wam oberwie, bo nie będziemy mogli robić, załóżmy, remarketingu, tak jak się nie robi w medycynie estetycznej, no to jak? Musimy postawić drugi kanał. Panie Maćku, naprawdę? Mówię, no tak, naprawdę. Niech mi pani pokaże stół, który ma tylko i wyłącznie jedną nogę. Tak, to Przemek właśnie Jóźwekowski często o tym mówi, że lepiej biznes na kilku nogach. Absolutnie. Two is one is none. Dobra. I to, wiesz, to wychodzi w wielu obszarach rozmowy. W jakim problemie ty czujesz, że nie jesteście w stanie pomóc klientowi? Chodzi mi o to, czy mieliście taką sytuację kiedyś, że pracujesz z klientem i mówisz mu, kurde, wiecie co, no nie, to my już wam nie pomożemy, musicie zacząć robić coś innego. Trochę czuję, że sugerujesz właśnie takie rzeczy w momencie, w którym klient się rozwija, ale czy jest tak, że na przykład czasem klienci w ogóle dorastają do tego, żeby przestać z was korzystać, czy nie? Czy właśnie jak jest to LTV i jak, wiesz, jak to w ogóle... No to też jest skomplikowane. No, wiem, no nie ma prostych pytań i odpowiedzi. Znaczy, nie ma prostej odpowiedzi. Pytanie jest proste, tylko to jest o tyle skomplikowane, że każda organizacja rządzi się własnymi prawami. I... Dobra, klienci to nie jest grupa homogeniczna. Dobra, ale jakbyś wziął pod uwagę sobie takich, nie wiem, no, przypadki i takie, w których właśnie rezygnują i dlaczego ze współpracy z wami, i przypadki, w których będą trwać zawsze i dlaczego. To będzie śmieszne i to kolejna odpowiedź, którą możecie nie uwierzyć, ale większość naszych klientów, która od nas odchodzi, jest szczęśliwa i zadowolona. Dlaczego? Naprawdę. Dlaczego odchodzą? No bo są szczęśliwi i zadowoleni. Taka jest bardzo często odpowiedź. No i najczęściej prawda, to nie jest prawda, którą dostajemy na twarz. I tutaj wchodzi kilka aspektów. Pierwszy aspekt jest taki, że jak pracujesz z agencją od 5-6 lat,
to oczekujesz zmiany w podejściu do strategii. A jeżeli ty masz strategię opartą o danych, która jest konsekwentna, żmudna i realizuje powiedzenie, że to gramy sumują się na kilogramy, to klient ma takie poczucie, kurde, no niby rosnę, ale może mógłbym rosnąć szybciej, skoro rosnę. Więc jeżeli oni są tacy, w cudzysłowie, monotonni, to może inna agencja, która zrobiła nam przed chwilą super, hiper prezentację, ma lepszy na to pomysł i teraz ten wzrost nie będzie wynosił załóżmy 5 czy 10%, tylko będzie wynosił 30%. Czuję. To mi się pokrywa z dwiema rzeczami. Jeden znajomy mi mówi, że właśnie u niego odejście czasem pracowników z rynku IT jest takie, że od samego początku szkolili tych pracowników i oni już urośli i chcieli sprawdzić, jak jest gdzie indziej, bo trawa jest zawsze zielona po drugiej stronie. I ostatnio właśnie znajomy też mi mówił, że to jest też główny powód odejścia jego klientów z jego agencji, związanej tam z pozycjonowaniem. I mało tego, że ostatnio nawet dostał maila, dzięki za 8 lat współpracy, najbardziej spektakularne wyniki, wyciągnięcie biznesu w górę, tu jest wypowiedzenie. Nie? Tak, ale to u mnie jest to dokładnie to samo. Niestety dokładnie takiej samej treści dostaję maile. Czuję. Ja mówię, jak to? No właśnie. Ja i dzwonię do klienta, mówię, ale jesteśmy zadowoleni, panie Maćku, naprawdę. No, decyzja przyszła z góry, nie? I to może być ten powód, żeby spróbować... spróbować gdzieś indziej, innego podejścia. Dobra, czuję. Czasami się zmieniają zarządy w całej firmie, więc osoby zarządzające danym komórką bądź danym pionem próbują też przynieść swoje zwycięskie zespoły. Skąd to wiem? Z doświadczenia, bo też moi klienci migrują pomiędzy firmami, więc ja zdobywam w ten sposób inne firmy. Szczepiasz się, tak. Więc znam tą strategię. tych powodów, dla których klienci odchodzą, jest naprawdę całkiem sporo, bo są zadowoleni. Co jest w ogóle śmieszne. Oczywiście są też tacy klienci, którzy mieli wyhypowane bardzo mocno oczekiwania względem nas, bo my jako agencja od jakiegoś czasu zaczęliśmy się dzielić naszymi case studies, nie? Że na przykład tam u takiej tam diety u tego to było 230% rok do roku, nie? No i przyszła jedna, druga, trzecia i mówią, no my poprosimy 200. 200 wystarczy. Tak. No i... No tak. Z taką materią ciężko się pracuje. Tak, więc ten rynek jest bardzo trudny, jest turbo nieskalowalny. No. Ale jest wdzięczny mimo wszystko. Bo jak ktoś wyjdzie od ciebie i się sparzy i wróci do ciebie, to już zostaje na amen. Tak. Właśnie ten znajomy mi mówił o tych pracownikach, którzy jednak później wracali. Tak. Zresztą to jest taka historia, która się powtarza w większości miejsc takich jakościowych, nie? Że później ludzie wracają i tak mówią, o jednak sprawdziłem jednak sobie, to było jak okay. No, tak, jednak to było okej. No. Fajne. Mówiłeś, że ultra ciężko się to skaluje. No tak. Czy ty chcesz rosnąć, czy masz jakieś zupełnie inne cele biznesowe? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jeszcze nie mam tego wykrystalizowanego. Jestem na etapie, w którym mam 40 osób na pokładzie, co finalnie powoduje to, że mój czas, który mogę poświęcić na życie codzienne, znacząco się wydłużył, bo już nie ma takiej konieczności obecności stania wyprostowanym w białej koszuli na posterunku od godziny 9 do godziny 5. Fajnie. Nie mam takiego musu i ja to czuję, że to jest olbrzymią zaletą dla mnie, że mam tą wolność nie finansową, ale wolność czasową. Bo kupuję ją tymi pracownikami, którzy ze mną pracują. Tak, no to jest najdroższy zasób. To jest zasób, który na tym etapie jest bardzo dla mnie ważny. Znudzi ci się za chwilę i zaraz będziesz chciał ten czas zamienić na to, żeby właśnie zrobić skok, tak czujesz, czy nie? Spadochronowy? Skok do góry. Skok do góry. Wiesz co, no ja czuję, że my powoli zbliżamy się do tej granicy, w której trzeba będzie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy się skalujemy jeszcze bardziej, czy zostajemy na tym poziomie, bo tak nam jest też wygodniej i miło. Ale nie znam odpowiedzi na to pytanie, bo muszę tą decyzję sobie w głowie przepracować. Tak. Spoko. Czy to jest tak, Maciej, że ty jesteś dzisiaj na takim etapie, że czujesz, że
masz na tyle, że jesteś właśnie na tyle zabezpieczony pod kątem finansów, pod kątem jakiegoś takiego swojego poczucia bezpieczeństwa, że ten biznes robi się bez tego właśnie obciążenia, myślenia, wiesz, o rachunkach i tak dalej, macie niezłą poduszkę finansową i tak dalej. I czy kojarzysz taki moment i czy w ogóle do niego dochodziłeś? Bo Że czuję się bezpiecznie w tej sytuacji, w której obecnie jestem, tak? Inaczej. Są takie, sporo przedsiębiorców mówi o tym, że dąży do takiego właśnie momentu, magicznego momentu, w którym właśnie nie będzie się za bardzo martwić o pieniądze, tylko będzie się robiło biznes w spokoju, nie? Maciej Aniserowicz tutaj powiedział nawet, że pamięta datę, kiedy to było i gdzie siedział na balkonie i tak dalej, bo wtedy sprzedawali swój jeden kurs i spłynął taki przelew, że mówi, no to jest ten moment, nie? I już mogę to robić sobie, już mogę to robić bez tego, wiesz, takiego ciśnienia. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Nie wiem, czy do tego dążyłeś. Nie, absolutnie do tego nie dążyłem. No. Nie było to dla mnie nic na zasadzie wow, teraz mogę robić ten biznes spokojnie. Wydaje mi się, że od początku robię ten biznes spokojnie. Ty od zawsze miałeś chyba niezłą kasę na takich szkoleniach i tak dalej. Czy nie? No, tak. To jest zajebiste, nie? W sensie totalnie się tym jaram. Mało ludzi może to powiedzieć właśnie, że robiło biznes i no w sumie, kurde, to ja miałem kasę, nie? Od samego początku. No, to było ultra płynne. Skoro mówimy o kasie, tak? To był taki moment w moim życiu, gdzie miałem 32 czy 31 lat i miałem odłożony 1 000 000 złotych na koncie. Zajebiście. Ale to nie było dla mnie żadnym absolutnie celem. Czy to był moment, w którym ja coś poczułem, że mam wolność finansową? Absolutnie nie. W ogóle o tym nie myślałem. Dla mnie kwestie finansowe, no nie mam nawet liczby, którą mógłbym tobie powiedzieć, rozumiem. Która powoduje, że czuję się bezpiecznie finansowo. Nie mam takiego poczucia. Ja od zawsze ten biznes robiłem tak, że starałem się dzielić wiedzą, swoim doświadczeniem, które jest coraz głębsze, bo jestem starszy, a często jestem na tym polu bitewnym, w sensie w okopach i tam zaglądam do tych analyticsów, to finalnie powoduje to, że jestem bogatszy w doświadczenia. Im więcej błędów popełniam, tym znaczy, że jestem coraz lepszy. Ja to tak definiuję z mojej perspektywy. I to powoduje, że ja wiem, że ja w dowolnej sytuacji się będę potrafił odnaleźć. Niezależnie, czy przyjdzie mały, duży, średni e-commerce. Fajne. Więc i nie mam myślenia takiego kategoriami, wiesz, że zarobiłem x milionów złotych i od tej pory biznes mogę robić spokojnie. Pamiętam, jak zarobiłem tylko pierwszy 1 000 000. To było w wieku tam 31 czy 32 lat. I to w ogóle mnie zaskoczyło, bo sprawdziłem to na ulicy w Bangkoku. O, fajnie. Tak. Na czym ten 1 000 000 zarobiłeś? Na szkoleniach w tamtym czasie. To była wypadkowa szkoleń i udziału w konferencjach. Okej, dobra, czuję. Ale to był 1 000 000, który był zbierany, nie? To nie był tak, że wiadomo, zrobiłem to w 1 rok. Tylko od początku, gdy zacząłem zajmować się zawodowo właśnie internetem. Ale masz coś takiego, że masz jakieś takie cele finansowe? Czy nie masz? Teraz mi się one pojawiają. Okej. Ze względu na mój wiek. Mam 43 lata i zaczynam myśleć o tym, jak może wyglądać moja emerytura. No i tutaj pojawiają się takie rzeczy, że no tak jak w zasadach przetrwania, no nikt nie zadba o mnie tak samo, jak ja zadbam o siebie, więc tutaj nie mogę na nikogo liczyć, wiadomo o kim mówię, więc muszę zadbać o to sam. I tutaj zaczynają się pojawiać takie myśli, że być może w swoje urodziny, które mam w maju, założę sobie konto IKE i wpłacę tam pierwsze pieniądze. Okej, spoko. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawa ścieżka. Za ile byś dzisiaj sprzedał swój biznes? Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem. Wczoraj czy przedwczoraj gdzieś obiła mi się kwota 10 milionów, że prawdziwe 10 milionów, już nie pamiętam gdzie, czy to wyczytałem w jakimś medium społecznościowym u kogoś, czy dopiero 10
milionów na koncie powoduje twoją wolność, prawdziwą wolność finansową. Jeżeli chcesz 30 tysięcy miesięcznie, to tak, to da się to zrobić. Da się to setupować, tak, nie? Tak, no to ja sądzę, że to byłaby kwota ponad 10 milionów w takim razie. Okay. Jeżeli miałbym to sprzedać. Okay, Ale dobra, to jest, wiesz, taki absolutnie niepoliczone na zasadzie zadałeś mi pytanie, oczekujesz liczby, to rzuciłem jakąś liczbę. Łap. Rozumiem. Fajne. Czyli kurczę. Na razie nie myślę o tym, żeby to zmonetyzować, żeby to spieniężyć, żeby się z tego wycofać. Dobrze jest mi tu, co robię, jak robię, czuję z tego fan, absolutnie nie myślę o końcu, dlatego jestem taki luźny, jeżeli chodzi o odpowiedzi na te pytania, które ty zadajesz, za ile bym był w stanie to oddać. No bo nie myślę o tym i rzuciłem taką luźną tobie liczbę. Ale jakby ktoś rzeczywiście złożył ci dzisiaj taką ofertę, to byś przemyślał, tak? Nie wiem. To jest dobre pytanie. Wiesz, zależy od wartości oferty, sposobu tego, jakby miało to wyglądać, jak wyglądałby wykup. No wiadomo, że musiałbyś zostać 2 lata jeszcze w firmie. No to pytanie, ile bym dostał... KPI-e. No, albo tak, pokazać, jak ten biznes robić. Absolutnie, pewnie tak by to musiało wyglądać, ale jeżeli chodzi o jakąś liczbę, to nie jestem w stanie ci powiedzieć, za ile byłbym w stanie to zostawić. Fajnie. A nie chcę się deklarować, bo już jakiś wariat to ogląda i wyśle mi maila i powiem, Ani Maćku, numer konta bankowego. Dokładnie. I na gębę się umawiamy, że po 2 latach pan stamtąd wyjdzie, bo ja panu wierzę. No nie. Dobra. Jaki jest u was podział kompetencji w spółce? W sensie, za co ty jesteś odpowiedzialny, a za co twój wspólnik? I jak to w ogóle, czy to jest ostre? Czy ustaliliście to? Nie ustalaliśmy tego w żaden sposób. Jest to dosyć płynne, zmienia się, aczkolwiek są wyraźne takie granice. Ja jestem bardziej frontmanem, tą osobą, która pozyskuje, utrzymuje klientów i rozwiązuje newralgiczne sytuacje na kontach klientów, które mają spowodować realizację celów biznesowych w danym momencie. To jest jak gdyby moja kompetencja. Trochę mam taką kompetencję też pozyskiwania pracowników, no bo ze względu na to, że ja się dzielę wiedzą, to dużo ludzi mnie zna i kojarzy i czasami jak mamy problemy kadrowe, to potrafię napisać w 3-4 miejsca i za chwilę pozyskuję te osoby, na których nam by zależało, bo mamy taką lukę do wypełnienia. Natomiast Rafał zajmuje się wszystkimi pozostałymi rzeczami, takimi jak nadzorowanie naszych zespołów, bo nasza struktura polega na tym, że mamy team liderów, team liderzy pod sobą mają senior specjalistów, albo juniorów. Więc Rafał bardziej odpowiada za tą sferę wewnętrzną, a ja bardziej za te rzeczy zewnętrzne. Macie coś takiego jak taki... Nie wiem, jak to nazwać, bo nie wiem, czy to ma nazwę, ale wiem, że w niektórych firmach istnieje coś takiego jak taki, nazwę to złoty podział, bo nie mam lepszego słowa. Już się boję pytania, Że na przykład u was, przy waszej charakterystyce, fajnie jest, jak w zespole jest, nie wiem, 2 seniorów, 1 junior i tak dalej, i tak dalej. I czy wy macie na to jakiś taki, wiesz, swój indywidualny pomysł? Absolutnie. Nie. Dobra, to ja jak kiedyś to nawet dążyłem do tego, żeby był parytet u nas w zespole, żeby były kobiety, jak i mężczyźni. Wow, ale to jest tak trudne, że... Było to bardzo trudne. Ale ciekawy pomysł. Tak, strasznie mnie denerwowało to, co mnie spotykało na konferencjach. Że większość osób występujących to są faceci. No, ale to wiesz, to jest tak trudne do zmiany, że... Ja nie wiem. To Kamil Kozioł chyba mówił, że jak ma zrobić line-up, gdzie masz 5 facetów i 5 kobiet, to wysyła 10 maili do facetów i 300 do kobiet. Więc jakby... Wiesz, to jest trudne, nie? Jest bardzo trudne. Ja chciałem fizykę też z tym jakoś przeciwdziałać. Ja tutaj też próbowałem w podcaście ale to zrobić. Nie jest absolutnie żaden zarzut do ciebie, w sensie, Szymon, nie, wiem, ale mówię, ja wiem, jak to jest trudne, bo ja przez chwilę nawet myślałem o tym tu w podcaście, to jest nierobialne. Ja też myślałem, nadal o tym myślę, jak to robić, żeby u mnie w zespole był parytet. No niestety jest jak jest. Czyli większość to są faceci. Ale powoli kobiety zaczynają
dobijać do tej mojej upragnionej połowy. Okay. Także stopniowo się to dzieje. Dobra, to co z tymi idealnymi seniorami stosunkami, wiesz, pracowników? Jaki masz pomysł w ogóle na tę strukturę? Wiesz Czy w co? ogóle to może nie jest twoja kompetencja, tylko Rafała? Znaczy to jest na pewno wspólny kierunek, który chcemy utrzymać. Bardzo nam zależy na team liderach, bo team lider może mieć pod sobą zespół osób i zawsze dążyliśmy do tego, żeby ludzie pracowali komfortowo. Czyli nie dajemy jednemu pracownikowi 77 kont, na których ma pracować. Absolutnie to tak u nas nie wygląda. Więc chcemy, żeby te zespoły wyglądały jak najmniejsze. W sensie, żeby było mało pracowników pod danym team liderem i żeby oni mieli stosunkowo mniej kont ze względu na to, że w tej jednostce czasu, w której pracują, będą bardziej pieczołowicie w stanie przyjrzeć się temu, co się dzieje w tym dynamicznym środowisku, jakim jest internet. Okej. Ale macie jakiś super stosunek tego, że nie mamy 5 case'ów dany specjalista może obsługiwać naraz? 10, 30? Ale to, nie. Case case'owi nierówny. No, klient klientowi u nas nie jest równy, nie? Bo mamy klientów, którzy zostawiają u nas, nie wiem, 7 czy 8 milionów złotych rocznie, ale mamy też takich klientów, którzy potrafią zostawić, nie wiem, 70 000. Jasne. Dobra, więc... to skąd wiesz na przykład, że dany pracownik ma jeszcze wolne moce przerobowe i że to nie jest chore, że na przykład bierze kolejne case'y, no bo wiesz, no to jest trudne, nie? Bo ambitni ludzie będą cały czas mówić, dobra, daj mi więcej pracy, aż po prostu się zajadą. Wiesz co, Więc, to dzieje się z poziomu team lidera. Że to team lider stara się najbardziej, jak tylko się da, rozdzielić umiejętnie tą pracę, bo zna swoich ludzi, którzy pracują pod nim. Ja już tak... Nie wiesz tego. Tego już nie wiem. Kto jaką ma specjalistyczną wiedzę, no bo mój czas nie jest niestety z gumy. Kiedyś próbowałem to kontrolować i to nadzorować, ale finalnie doprowadzało to do tego, że ja o 1:00 w nocy sobotę zamykałem z moim kontem centrum klienta Google Ads i mówiłem, dobra, sprawdzone. No i w niedzielę pisałem 18 maili, co trzeba poprawić gdzieś na jakimś koncie. To nie było dobre z punktu widzenia mojej psychiki. Nawet nie ludzi, którzy dostawali w niedzielę te maile, tylko chodziło już tutaj bardziej o mnie, nie? Że ja cały czas siedziałem w tej pracy, cały czas o tym myślałem. Więc miałem duży problem z tym, żeby się od tego odciąć. I odcięliśmy się od tego razem z Rafałem w momencie, gdy wprowadziliśmy strukturę właśnie team liderską, że mamy lidera zespołu, który w swoim obrębie ma określoną ilość pracowników i tam są seniorzy, są juniorzy i są zwykli specjaliści. Ale nie ma na to wzoru. Ale nie ma na to dla nas absolutnie żadnego wzoru. Wzór mamy na to, co zrobić, żeby z juniora przejść przez standardowe stanowisko, aż do seniora, aż na stanowisko team liderskie, co nie zawsze się udaje, bo bardzo rzadko specjaliści, wybitni specjaliści potrafią być super, hiper team liderami. Tą lekcję też już mamy za sobą odrobioną, nie? Że pierwszy błąd, jaki da się zrobić, to ze specjalisty menedżera. To się słyszy często. No. Tracisz zajebistego specjalistę i zyskujesz kiepskiego menedżera. Albo tracisz jednego, albo tracisz i drugiego, bo on się nie odnajduje i sam rzuca papierem. Tak. To przeszliśmy to. Mówisz teraz, że masz przestrzeń czasową na, zgaduję, myślenie i strategiczne i w ogóle myślenie o tej firmie i w ogóle jakieś głębokie refleksje. Ile pracowałeś na samym początku czasu? I jak to się zmieniało w czasie? No. Szymon, ja cały czas pracuję tyle samo. No bo jak masz własny biznes, to jesteś w tym biznesie. Nie da się nie być w tym biznesie. Ja na wakacjach potrafię jeszcze być w firmie. Nie potrafię się od tego w 100% odgonić. Są takie sytuacje, że nie można ze mną się skontaktować, ale wszędzie tam, gdzie nie ma zasięgu. I wtedy nie odpisuję. Ale ja potrafię z moich wakacji, idąc, zwiedzając jakąś rzecz, odpisać na maila klientowi albo pracownikowi i pójść sobie dalej. Więc moje myślenie o biznesie nadal jest na takim samym poziomie. Kładąc się spać, ja o tym myślę, wstaję rano, też o tym myślę. To jest mój biznes, to jest przez tyle lat, jak gdyby prowadzenia tego, to stało się moim takim DNA, że ja nie potrafię się od tego.
dlatego też na twoje pytanie, czy byłbym w stanie to sprzedać, tak bym powiedział, no może i bym był w stanie to sprzedać, ale pomyślmy o konsekwencjach, co dalej, nie? Deprecha, nie? No właśnie, co bym robił dalej? No fajnie, no, oddałbym się survivalowi, no ale teraz też mogę się oddawać temu survivalowi. I to jakoś mam zbalansowane tak pomiędzy pracę swoją zawodową, pomiędzy swoje hobby, pomiędzy też rodzinę. No wiesz, nagle by mi się zrobiła jakaś wielka luka czasu, która by prawdopodobnie spowodowała u mnie nieszczęście. Pustkę? No, z całą pewnością. Musiałbym sobie coś znaleźć. Ale póki co ja tego niczego nie znalazłem przez tyle lat, bo na tyle mnie to jara i interesuje, żebyśmy mieli jasność, nie robienie interesu, tylko praca z klientami, patrzenie w te dane, że ja nie mam potrzeby odcinania się od tego. No, czuję totalnie. Nie, byłem bardzo ciekawy, czy to jest właśnie tak, że... Jeszcze nie. Dobra. Jeszcze nie. Są momenty, gdzie jestem tym zmęczony, żebyśmy mieli jasność. Nie? Ja też jestem człowiekiem. No, każdy jest. Wtedy muszę sobie gdzieś pojechać. Mam nawet taki rytuał, że 2 razy w roku jadę w Bieszczady. I jak jadę w te Bieszczady... Z nożem tylko. Z nożem. Może nie tylko, bo biorę czasami plecak. I króliki Królików łapie. nie można łapać. Nie mówmy, co tam się dzieje, ale generalnie raczej to jest tak, że nie śpię w kwaterach, tylko sobie chodzę po tych Bieszczadach. Mam swoje tam szlaki, poznałem się bliżej czy dalej ze Strażą Graniczną z pewnych różnych względów, że załóżmy nie rozpalałem ogniska gdzie trzeba i dron mnie znalazł i za chwilę podjechali panowie na kładzie. Więc mam różnego rodzaju przygody, które wtedy mnie rozluźniają. Ja nie myślę o pracy i wtedy jak wracam sobie z powrotem do roboty, to mam zupełnie inną głowę do tego i czuję, zrzuciłem z siebie jakiś tam ciężar, mogę pracować dalej. Robię tak na początku wiosny i robię tak na początku jesieni. Fajnie. My myśleliśmy o takim koncepcie, że weźmiemy sobie grupę przedsiębiorców, którzy na co dzień właśnie nawalają w swoich firmach, zrzucimy ich z samolotu gdzieś w jakiś taki, nie wiem, jakiś taki cieplejszy, półpustynno, trochę klimat typu jak wiesz, na filmach typu jakiś Irak i tak dalej, ale jakąś taką opuszczoną bazę i tam właśnie 2 teamy ludzi, którzy codziennie realizują jakąś misję i ze sobą, wiesz, walczą na przykład, wiesz, jakieś capture the flag albo coś takiego. W sensie zgrywalizowane to mocno, tak. Ale żeby tam byli, wiesz, jacyś właśnie byli gromowcy i tak dalej, ale żeby te grupy codziennie wiesz, że takie mieszały, inicjatywy się dzieją? żeby się losowali codziennie i zmieniały ale się. Ale wiesz, że takie kampy są już tworzone? One co prawda nie zrzucają z helikopterów i samolotów, ale dzieją się też na terenie Bieszczad i właśnie robią to byli pracownicy jednostek specjalnych. No to ja właśnie bym coś takiego Formozy, chciał... Nilu czy też Gromu tworzą właśnie takie obozy szkoleniowe, gdzie bardzo często zapraszają przedsiębiorców i mają tam jakiś program. Do końca nie zagłębiałem się w to, ile to trwa, ale to trwa kilka dni. Więc takie idee są... Czy nie? Czy wolisz właśnie na przykład samotnie sobie spędzić taki czas? Bo to też jest... Świetne pytanie. Świetne pytanie. Odpowiedź raczej jest nie. Dlaczego jest odpowiedź nie? Że to ja chcę się sprawdzić i ja już mam na tyle zespół umiejętności wytworzonych u siebie, że ja nie potrzebuję dowiedzieć się czegoś, co normalnie w dużej grupie ludzie potrzebują się dowiedzieć, bo ja prawdopodobnie już to mam. Skąd to wiem? Ja tego doświadczyłem. To nie jest tak, że ja sobie takie kampy, wypady do lasu robię okazjonalnie raz na jakiś czas. U mnie to jest poukładane, ja to 2 razy w roku robię. Dobra, czuję. Więc ja wiem, jaki jest zestaw moich umiejętności i co by mi się przydało, ale w grupie raczej by mi się to nie przydało albo... Nawet byś równał w dół bez sensu, na przykład, no bo... Czasami to równanie w dół jest o tyle spoko, że poznajesz nowych ludzi, którzy mają też podobne, wiesz, może nie umiejętności, ale sposób myślenia, co też jest fajnym sposobem na budowanie networkingu. Ja nie mówię, że nie. Jasne, Ale jest taka część mojego życia, która jest tylko i wyłącznie moja i nie chciałbym, żeby ktoś w to interferował. Właśnie tak, o to mi chodziło. Czy tam właśnie jesteś sam ze sobą. Tak. Jeżeli jest jakiś obszar, w którym na przykład nie czuję się jeszcze bardzo pewnie,
to wtedy absolutnie takiego instruktora bym chętnie ze sobą zabrał, albo z takim instruktorem bym poprzebywał w takiej grupie. Ale z racji tego, że przez wiele lat gramy sumują się na kilogramy, ja nie chcę powiedzieć, że ja mam Bóg wie jaki poziom jasne, tych, jasne, tylko rozumiem, ale one masz są swój. na tyle, mam swój i on jest na tyle sprawdzony, że ja wiem, że w kilku różnych warunkach na pewno dałbym sobie radę przetrwać te przysłowiowe 72 godziny. Fajne, podoba mi się to. Co określasz z swojej perspektywy jako najtrudniejsze do tej pory w biznesie? Zarządzanie ludźmi. Dlaczego? Zdecydowanie. Dlaczego? Bo z początku wszystkich traktowałem tak, jakbym traktował siebie. I miałem problem z tym zrozumieniem, że nie każdy musi myśleć moimi kategoriami, nie każdy musi być zaangażowany na takim samym poziomie, a ja wymagałem od ludzi tyle samo, ile wymagałem od siebie, co nie do końca było dobre, jak wiadomo. Właśnie nie wiem. Czytałeś książkę Amp It Up? Nie. To tam właśnie autor o tym mówi. Typu stop przeciętności. U nas performujemy mocno. Tu jest cienka granica w zarządzaniu ludźmi totalnie. na takie Bardzo kierowanie, cienka. bo ktoś może ciebie zaraz posądzić o mobbing albo jakiekolwiek inne przekraczanie pewnych granic, których nie powinno się, zwłaszcza u nas w kraju, przekraczać. Magda Małek powiedziała najmądrzejsze zdanie moim zdaniem w tym kontekście. Powiedziała: nie każ ludziom pracować po godzinach, ale pozwól im na to. I to może być takie, wiesz co? Mi to usiadło mocno. Niby to siedzi, a niby to nie siedzi, bo jak widzę z praktyki, jak pracuje 40 osób u mnie w firmie, to powiem ci wprost. Oni nie pracują od 9 do 5. I jak pracują? Wtedy, kiedy chcą. Ja nie patrzę na to, kiedy oni pracują. Dla mnie zadanie ma być wykonane, misja ma się zgadzać. Coraz więcej firm tak działa, bo zrozumiała to, że ludzie nie są homogeniczni. Ale też nie jesteś w stanie tego skontrolować. Nawet, są programy analityczne, które są w stanie to zrobić, ale i ty, i ja, i wszyscy, którzy nas oglądają, doskonale wiemy, jak działa Outlook albo cokolwiek innego, żeby pokazać, że jesteśmy w pracy. Oczywiście. Zresztą nawet jest hardware już do oszukiwania tego. Więc o czym rozmawiamy? Nawet nie software. Nie? A z niewolnika nie ma pracownika, więc niech ludzie pracują wtedy, kiedy chcą, pod warunkiem, że realizują twoje założone cele. I to jest właśnie taka rzecz, z którą też miałem duży problem, bo chciałem, żeby wszyscy robili to wtedy, kiedy ja to robię, a z racji tego, że to przed chwilą powiedziałem, że ja cały czas myślę o pracy, no to żaden z pracowników z całą pewnością też nie myśli cały czas o pracy, bo niektórzy, z którymi się zderzałem na początku, przychodzili faktycznie, żeby pracować od 9 do 5, ale przychodziły też takie osoby, które mówiły: wiesz co, ja sobie popracuję tutaj 4 godziny i w drugiej części dnia też sobie popracuję 4 godziny, okej? Ja wtedy mówiłem, no w sumie to się sumuje do 8, czemu nie? A potem jak mi to poluzowanie tak weszło bardzo mocno, to ktoś mi powiedział: wiesz co, Maciej, nie pracowałem dzisiaj 2 godziny, to jeszcze w weekend bym coś posiedział. Mówię: a zrobiłeś wszystko, co miałeś? Tak. Mówię: no to jest twój zysk. Więc ja nie mam takiego poczucia, takiego zamordyzmu, kontrolowania. Jak to zrobić dobrze? Zaufać ludziom. Zaufać ludziom, że te osoby, które zatrudniłeś, są z twojej drużyny, razem strzelacie do tej samej bramki przeciwnika i generalnie na tym polega ta gra. Musisz też do tego dobrze zatrudnić, tak? No ale zakładam, że źle nie zatrudniasz. Więc zatrudniasz zawsze tą osobę, tak jak mówiliśmy sobie o tym, żeby ta osoba pasowała tobie mentalnie, sposobem myślenia, łączenia tych kropek oraz tą kulturą. I ta wypadkowa finalnie powoduje to, że zatrudniasz takich, a nie innych ludzi. Zdarzyło ci się zwalniać ludzi? Niestety tak. Dlaczego? No bo nie dowozili, okłamywali, oszukiwali. Mieliśmy takie sytuacje, gdzie nawet spotkaliśmy się w sądzie, albo prawie było, że w sądzie. Bo jeden z pracowników zabrał nam kilku klientów. Więc różne były niestety sytuacje. Na przestrzeni 10 lat nie da się przez to przejść suchą stopą. Jasne. Więc były takie sytuacje, które nie były przyjemne. Były jedne mniej nieprzyjemne, a niektóre były cholernie nieprzyjemne. Czyli jeżeli kogokolwiek złapałbyś na tym, że po prostu jest
po prostu kłamie, to jest dyskwalifikacja, tak? Tak. Okej, super. Fajna wartość, nie? Bo ja słyszę o tym często i ja też mam takie podejście. To jest zdrowe. Z nie? tym, że ocena tego, czy ktoś kłamie, czy ktoś nie kłamie, jest cholernie trudna ze względu na to, że liczy się znowu mocno kontekst danej sytuacji. Nie? Ktoś może tobie to przedstawić w taki sposób, że to wynika na kłamstwo, ale musisz posłuchać jednej, jak i drugiej strony i musisz umiejętnie też oskarżenie wyczuć, kogoś, że ktoś kłamie jest bardzo dużą rzeczą. Tak. Ale to bardzo łatwo i szybko wychodzi, patrząc po wynikach, wiesz? Czyli znowu te liczby pokazują doskonale. Ale tam, gdzie powinieneś patrzeć, a nie co się dzieje, nie? Dokładnie tak. Okay, dokładnie tak. Więc dlatego trzeba patrzeć na to szerzej niż wężej, nie? Im będziesz patrzył na to wężej, na pracownika i go rozliczał z każdego jednego zadania, no to tutaj sukcesu nie wróżę. Natomiast jeżeli dasz mu jakąś swobodę, ale taką ograniczoną tą swobodę i widzi, że on idzie w tą stronę, gdzie ma iść, to jest wszystko okej. To trochę to jest tak jak z chodzeniem z kompasem na azymut, nie? Nigdy nie ustawisz odpowiednio igły magnetycznej i pójdziesz dzida prosto. Ale kontrolujesz co chwilę, wyciągając ten kompas. I tak samo jest właśnie u nas w pracy. Jak patrzymy na pracowników, to patrzymy na efekty, które oni osiągają i my mniej więcej na podstawie doświadczenia wiemy w danym momencie, jaki powinien być wynik. Jeżeli ten wynik jest taki, a nie inny, no to wtedy jest rozmowa. Jeżeli czujemy, że to jest jakoś takie naginane, no to wtedy to doprecyzowujemy. No i staramy się na to spojrzeć z dwóch stron, tak jak każda moneta ma dwie strony i każdy kij ma dwa końce. Fajne. Ale jest to cholernie trudne, żebyśmy mieli jasność. Tak, zgadzam się z tym. Jest taka trochę opinia, sporo osób już to mówiło tutaj, że CEO to jest taki gostek, który ma bardzo szerokie kompetencje, ale raczej płytkie, tak? I ty jako taki gość, który ma bardzo dużą wiedzę w jednej dziedzinie, tak. Zastanawiam się, czy to jest tak, że też szkolisz te wszystkie dziedziny i wszystkie inne i starasz się wejść głębiej, czy to jest tak, że dajesz sobie jednak swobodę, że no dobra, ja nie muszę się znać głęboko na każdej z tych rzeczy, a może na niektórych ci zależy, dąży do tego, czy może twoim zdaniem da się zrobić tak, żeby jednak wyszkolić się w bardzo dużej liczbie rzeczy i też głęboko? Oj, ostatnio na mój temat usłyszałem takie zdanie, że jak ja coś robię, to ja nie robię tego w 0%, w 50%, 70%, tylko wchodzę w coś w 100%. Więc to nie jest tak, że potrafię się prześliznąć po łebkach, tylko jak mnie coś zainteresuje, to ja w to wchodzę całym sobą. To pamiętam, jak zacząłem strzelać z broni palnej, no to nagle wszedłem w tym całym sobą. To nawet na tyle, że ubierałem się jak żołnierz. Kumam, fajne. Tu z Sylwią o tym rozmawiałem i no to totalnie ze mną rezonuje. Ja też nie lubię robić czegoś tak sobie. Szczerze mówiąc, jeżeli są rzeczy, które mam zrobić tak sobie, to ich nie robię. I mam tutaj dwa rozwiązania. Albo na to rozwiązanie jest Rafał, albo kupuję tą kompetencję, której nie chcę robić na rynku zewnętrznym od jakiegoś eksperta albo specjalisty w danej dziedzinie. Kumam. I to jest klucz. Dobra, fajne. Czyli staram się to jakoś delegować, nie? Czyli wchodzę na 100% w rzeczy, które lubię, które chcę, natomiast wszystkie pozostałe deleguję na zewnątrz. W tym waszym teamie to ty jesteś taką osobą, która pełni tą taką funkcję mentalną prezesa firmy? Nie, bardziej Rafał. Bardziej Rafał. Dobra. Bardziej Rafał z tego punktu widzenia, że ja nie mam takiego częstego kontaktu ze wszystkimi pracownikami, tak jak ma Rafał. Fajnie. Ale pojawiają się te momenty spotkań kwartalnych, gdzie się pojawiam i wtedy widzę, że ja też jestem tutaj traktowany jako ta wartość dodania i rozmawiam z różnymi pracownikami na różne tematy. Od tego, jak śpię, o której wstaję, co robię, jak wygląda moja rutyna dnia, bo oni są też tego ciekawi, więc
w różne fajnie. aspekty. Tak, naprawdę. Oddolnie, tak? Chcą od ciebie takich frameworków, tak? Tak. To jest Zajebiście, niesamowite. no. Tak, to bardzo lubię w tych naszych spotkaniach kwartalnych, nie? Że czasami mam takie pytanie, o co kurde dzisiaj mnie zapytają, nie? I tak jadę z takim pełnym zaciekawieniem i faktycznie potrafią się tam pojawić takie pytania, które są dla mnie, ciekawe, nie? Albo dlaczego tak o tym pomyślał. I to jest super. Ale to zajebiście. To znaczy, że masz fajnie dobranych ludzi, którzy rzeczywiście są ciekawi też właśnie tej wymiany wiedzy i tego twojego frameworku, czyli masz ich dobranych dobrze kulturowo, tak zgaduję, nie? Tak. I czy to jest, ale to jest zaprojektowane, czy to wyszło? Nie, wyszło samo z siebie. To trochę tak jak założenie mojej agencji, nie? To ja nigdy nie miałem w swoich planach tego, że założę agencję, będę miał agencję 10 lat, która będzie tam jedną z większych agencji w centralnej, zachodniej Europie. Absolutnie o tym nie myślałem w ten sposób. Myślałem bardziej o tym, że to jest przejście z kroku pierwszego do kroku drugiego, z kroku drugiego do kroku trzeciego i tu jest też konsekwencją tego, że zbudowaliśmy zespół i że on sam dąży do jakiegoś wewnętrznego rozwoju albo polepszenia jakiejś tam sytuacji, albo patrzą na mnie i widzą, ile ja jestem w stanie rzeczy zmieścić w jakiejś jednostce czasu, a oni na przykład tego nie robią, no to najłatwiej jest po prostu się zapytać. A z racji tego, że mamy taką, bardziej bym powiedział, kulturę otwartą niż zamkniętą, bo my z pracownikami dzielimy się wszystkim, dosłownie. Każdą informacją, która do nas przychodzi. To nie jest tak, że ukrywamy coś przed nimi. Wszystko mówimy im zgodnie z prawdą, tak jak jest. Co masz na myśli jeszcze, jeżeli chodzi o otwartość? Każdy wie na przykład, ile zarabia? Bo to jest ta granica, która widzę, że często... No, z tym zarabianiem to jest naprawdę bardzo różnie, bo ta siatka nie jest siatką, która jest po prostu znowu z metra ciętą, bo ona zależy od wielu różnych czynników i podejść, które na przestrzeni lat u nas się zmieniały. Kiedyś mieliśmy program premiowy, teraz nie mamy programu premiowego, ale indywidualnie potrafimy wynagrodzić danego pracownika i robimy to na różne sposoby, czyli zwiększając mu na przykład pensję, wypłacając jednorazowe wynagrodzenie, dając mu jakieś dodatkowe benefity, których do tej pory nie było albo inni pracownicy nie mają. U nas jest to naprawdę mocno plastyczne i teraz dopiero się tak krystalizuje dzięki Dorocie, którą zatrudniliśmy od HR-u. Czyli próbujecie zmeczować... Ale mogę ci powiedzieć, że na przykład pracownicy, którzy awansują u nas, średnio zarabiają o ponad 20% więcej na tym nowym stanowisku niż byli na poprzednim. Czyli mamy pewien taki standard siatki, ale ten standard on nie jest równy, nie? Czyli nie mogę ci powiedzieć, że na tym stanowisku zawsze będziesz zarabiał 12 000 złotych, bo to zależy. Będziesz miał podstawy, jakieś dodatki, to od ciebie zależy, ile będziesz zarabiał. Zgaduję, że próbujecie zmeczować właśnie performance pracownika, taki można to nazwać, właśnie z kasą i z tym, jak to działa, czy nie? Czy źle to czytam? Źle to czytasz, bo pracownik nie do końca odpowiada za performance. No tak, no to w cudzysłowie takim dałem, no bo są ludzie, którzy, no bo w wycenie tego, ile człowiek jest warty dla spółki, nie jest istotny wynik finansowy. Dokładnie tylko bardzo dużo czynników. Bardzo dużo czynników. Jednym z takich czynników, który automatycznie rzuca mi się w głowę, to jest inicjatywa. No właśnie. Nie, na ostatnim spotkaniu mieliśmy mieliśmy spotkanie, gdzie jeden z tym liderów na forum chciał podziękować jednej osobie od niej zespołu, że ona zrobiła to. Ja mówię, kurde, Bernie, kiedy skończysz mówić generalnie? Nie, serio, tyle zrobili. Ja mówię, wow. Nie? I to z automatu już ma moje zupełnie inne patrzenie na tą osobę. No właśnie, nie? I to jest niefizyczne. I to jest niefizyczne, bo to głównie bierze się z inicjatywy i tych inicjatyw albo tych przestrzeni do wychodzenia z inicjatywą jest na tyle dużo, że ciężko jest mówić o jakimś standardzie. Tak, no tu nie ma wzoru. No nie ma na to wzoru, absolutnie. Ale wiem, że to jest ważne, żeby zmeczować to trochę, właśnie przynajmniej próbować. Tak, no wyrównać, trzymać się standardu rynkowego, osoby, które na to zasługują, wynagradzać, osoby, które mogą predysponować do tego, powiadomić, dlatego mamy też takie spotkania roczne,
wiesz, stawiamy sobie cele, każdy wie za czym goni. To nie jest tak, że to jest taki samopas na zasadzie sztywna siatka i cześć jak czapka czy pionowo. Nie. Staramy się to umiejętnie jakoś zbalansować. No i to jak trochę w życiu, nie? Raz jesteś na górze, raz na dole i to po prostu tak płynie, więc to jest odpowiedź na twoje pytanie. Nie mam tutaj jednakowej... No nie, ale fajnie, no fajnie, że zarysowałeś ten temat. W czym ty, Maciej, czujesz, że jesteś beznadziejny? Pranie? Prasowanie? Tak, serio? Z wojskowością mi się kojarzy, że wiesz, wyprasowane na kant, nie? Nie, no staram się, tylko tyle czasu mi to zajmuje, że czuję, że ja nie zyskuję ten czas, tylko tracę ten czas. I mam niektóre rzeczy w swoim życiu tak mocno, bym powiedział, oprocesowane, które polegają na tym, że jak robię czynność, która wydaje mi się mało relevantna do ilości czasu, jaki muszę na nią poświęcić, to staram się 2 albo 3 rzeczy zrobić naraz. Bardzo często jak mam spotkanie, to na spotkanie albo wychodzę na dwór, albo generalnie mam bieżnię pod biurkiem i sobie chodzę na bieżni. No tak obstawiałem. Więc to bardziej u mnie w tą stronę idzie. Ale takich obszarów, w których ja jestem beznadziejny, no jest wiele, no. Ale to nie jest tak, że czuję się z tym źle. Są, wiesz, przestrzenie, które są totalnie moje i to jest super, ale są rzeczy, które są totalnie nie moje. Ja wiem, że one do mnie nie należą i ja nie muszę w nich być orłem. I to jest okej. Spoko. Macie jakieś obszary, w których ty czujesz, że jako firma po prostu absolutnie wygrywacie z każdym innym, jakby ktoś rzucił ci dany, nie wiem, case, grupę, nie wiem, nie chcę tutaj kwantu żadnego dawać. W czym jesteście absolutnie najlepsi? To jest bardzo proste, bo przeważnie agencje mówią, że pracują z jakimiś narzędziami, a my mówimy, że nie pracujemy z narzędziami, tylko pracujemy z danymi. I to jest ten wyróżnik, który z całą pewnością nas odróżnia od agencji konkurencyjnych. Drugą rzeczą jest też to, że my oczywiście słuchamy klienta i finalnie postępujemy tak, jak klient nam powie, ale przedstawiamy zawsze 1 czy 2 scenariusze, które są w danych, które czasami nie pokrywają się z tymi intencjami albo oczekiwaniami, o których klient wspomina. Okej, czyli rozszerzacie mu nawet to, co on myśli, że chce wiedzieć? Albo nawet sprowadzamy go na ziemię i mówimy, no to nie w tym kwartale, bo tego wyniku nie da się osiągnąć. Nie ma takiej opcji. I jesteśmy w tym stanowczy, bo dane rządzą. Okej. Czyli po prostu, no tak, z danymi ciężko dyskutować. No nie pogadasz, nie? Oczywiście można je spróbować zinterpretować na 15 różnych sposobów, no ale umówmy się, wszystko to jest takie dorabianie historii do faktu. A fakty są takie, pokazujemy te fakty i mówimy albo w lewo, albo w prawo, bo tutaj nie ma innej opcji. No i klient musi podjąć decyzję. Bardzo często wtedy klienci przerzucają na nas odpowiedzialność i mówią, no a gdyby pan był na moim miejscu, to co by pan zrobił? No i znowu rozmawiamy na temat tego, jakie są plusy i minusy danej sytuacji, z czym one się wiążą, nie? Więc to, co też powiedziałem na naszym nagraniu wcześniejszej części, czyli to, że no my dbamy o relacje z naszymi klientami. To nie jest tak, że inne agencje tego nie robią, ale my jesteśmy w dialogu, my z nimi rozmawiamy. Dla nas kluczowe jest to, żeby mieć kontakt. Nawet powiem ci, że mamy taką statystykę, która mówi o tym, że klienci, którzy od nas odchodzą, zadowoleni, czy tam niezadowoleni, to są ci klienci, z którymi nie mieliśmy kontaktu. Okej, dobra. Rozumiem. Nie, bo oni nie kumają tego, w co grają. Dobra, Wiesz, czuję. dostają raport i tego po prostu nie rozumieją. I to jest okej, żeby to nie rozumieć. Tylko nie ma z ich strony inicjatywy mówiącej o tym, panie Maćku, ale tak naprawdę jak krowie na rowie, o czym to mówi? Kumam. A wy, zgaduję, że jesteście tacy, że
tłumaczycie naprawdę, o co chodzi, bo jak ja wszedłem w politykę prywatności u ciebie na stronie, to stary, ja nie widziałem takiej polityki. No nie Polecam. oszukujemy, nie oszukujemy. Polecam. Nie oszukujemy, tak. Mówimy jak jest, no bo prawda prędzej czy później wyjdzie na jaw, ale ona wyjdzie na jaw, więc dlaczego ja mam to odkładać w czasie, żeby wystawić drugą, trzecią, dodatkową fakturę? No nie, szargam sobie opinię i reputację. Tak, ale wy to jeszcze tłumaczycie, wiesz, w taki naprawdę zrozumiały sposób, nie? Staramy się. Ja czuję, że to jest u was w wartościach, nie? Jest. Upraszczać rzeczy najbardziej jak tylko się da, ale znowu tutaj jest cienka granica pomiędzy takim lawirowaniem na ogólnikach. Tak, bo wtedy można zniekształcić. Bardzo mocno. Albo ta druga osoba, jak się dowie o ogólniku, jak to działa, może ten ogólnik przerzucić na coś innego, co finalnie powoduje to, że jego interpretacja może być znowu inna. Więc informacja bez kontekstu. Tak. Bardzo często tak. Dlatego staramy się to w pierwszym kroku tak tego nie spłycać, tylko robimy to wtedy, gdy widzimy, że faktycznie po drugiej stronie nie ma tego takiego odczucia zrozumienia. To wtedy to upraszczamy. Kumam. Po co klienci myślą, że do was przychodzą, a po co przychodzą tak naprawdę? Wiesz co? Nasi klienci są konkretni. Profil naszego klienta, to jeszcze raz powtórzę, to jest średni i duży budżet marketingowy. I tam już są konkrety. Jak masz duży budżet, to masz konkret. Jak masz średni budżet, to też tam jest raczej w większości przypadków konkret. Więc zawsze oni przychodzą z jakimiś określonymi oczekiwaniami. Bardzo często te oczekiwania, to trzeba sobie powiedzieć wprost, są wygórowane w stosunku do tego, co im w stanie zaoferować rzeczywistość, no ale my lubimy wyzwania. To jest też fajny wyróżnik, że my z tobą pójdziemy na bitwę. No tak, tylko tu jest więcej minusów dodatnich niż minusów ujemnych. Wiem. To myślisz, że może być tak, że do was przychodzą konkretni klienci, bo po prostu wy takich przyciągacie? Czy... Nie, absolutnie nie. Szymon, wiesz, ile wydaliśmy pieniędzy na marketing naszej firmy w zeszłym roku? Ile? Znam tą liczbę. Dawaj. 0. No. A wiesz, ile wydaliśmy 2 lata temu? Też znam tą liczbę. Ty też ją znasz. 0. Tak. A wiesz, ile wydaliśmy 3 lata temu na reklamę naszej firmy? 0. My się nie reklamujemy. A teraz dopiero to zmieniamy. No dobra, ale ty jednak ty inwestujesz w to, żeby był dopływ klientów, tak? W sensie swoją pracą. Nie. Kto jest, to jak wygląda wasz, wiesz, lejek? Skąd się biorą wasi klienci? Co, marka już tak przyciąga? Czy polecenia? Nie. Polecenia. Czyli dobra robota. Tak jest. Kurde, to jest, w sensie, rozumiem to jest piękne. To jest fajne. Klienci przeze mnie przechodzą. To nie jest, to może źle powiedziałem, że zerowo, że nie. Nie, no na pewno twoja marka moja marka powoduje to, że klienci dowiadują się pewnie o Data Rocks, krążą wokół Data Rocks i finalnie tymi klientami zostają. Ale zgaduję, że to jest tak jak właśnie z contentem wideo, że zwiększasz konwersję na całym lejku, na całym lejku, tak. Nawet mamy to. O kurde, teraz zamknąłem oczy, żeby sobie przypomnieć, ale jestem po spotkaniu wiadomorocznym po 2024 roku. Nie chcę tutaj przekłamać, najwyżej w komentarzu poprawię pod tym filmem i wpiszę prawdziwą liczbę, ale 89% mam konwersji na zamknięcie klienta, który przychodzi przeze mnie. Czyli jeżeli ktoś się ze mną skontaktuje, wierzę, niemal w 90% zostanie naszym klientem. Tak. A te 10% to pewnie to jest takie, że on badał rynek, sprawdzał jeszcze coś, nie jest gotowy. Tak, albo przyjdzie później, bo coś tam. Wierzę w to, że tam jest taka Więc ja jako osoba mam wysoki poziom zamieniania leadów klientów, jeżeli oni kontaktują się bezpośrednio ze mną, bo wiadomo, tutaj ta marka moja osobista zaczyna robić robotę, ale to nie jest tak, że ja tych
klientów pozyskuję aktywnie. Zresztą można to w bardzo prosty sposób sprawdzić. Wystarczy wejść na moje social media i wskazać mi post, w którym napisałem, że mam agencję DataRocks i zapraszam do mnie na reklamę. Gdzie ja mówię o analityce, a nie o reklamie. Rozumiesz, Szymon, o co chodzi? Tak, rozumiem, tylko nie wierzę w to, że to nie przyciąga klientów, nie? W sensie... Absolutnie. Przyciąga uwagę klientów, tylko ta uwaga klientów... To nie jest taki lejek standardowy, że tu miałem CTA z posta, ludzie weszli i tak dalej. To się zgadzam, nie? Nie, to nie jest taki lejek. Nad takimi lejkami będziemy pracowali właśnie w tym roku, bo robimy rebranding, będziemy mieli nową stronę internetową i zaczniemy mieć takie bardziej marketingowe procesy pozyskiwania klientów, żeby mieć kontrolę nad tym, bo to nie jest tak, że nade mną nie ma kontroli, ale ja nie decyduję o tym, kto się ze mną skontaktuje w danym momencie. Ja wiem, ile leadów mniej więcej przychodzi miesiąc w miesiąc przeze mnie, ale to jest rzecz, która jest totalnie przez nas niekontrolowana. Więc jeżeli chcemy być świadomi prowadzenia biznesu, rozwoju, pójścia w jakimś określonym kierunku, musimy mieć przynajmniej jeden kanał albo jedną tam ścieżkę dotarcia klientów do nas, która jest dla nas pewna. Tak samo jest z pozyskiwaniem klientów, którzy już przyszli z polecenia. No, zdecydowana większość naszych klientów, która do nas trafia przez efekty, bo polecił kolega koledze. I to są dwa źródła, nie? W większości to są polecenia, potem jestem ja. Przy bardzo małym churnie to rzeczywiście może się udać, nie? Tak. Czuję. I to może rosnąć. I ten churn wynika z tego, że mamy, jeszcze raz powtórzę, średniego albo bardzo dużego klienta. Bo gdybyśmy mieli zupełnie inny profil działalności, czyli bazowalibyśmy na mniejszych budżetach klientów, czyli 300, 500, 800, 1000, 1200 zł, to podejrzewam, że ten churn byłby zdecydowanie większy. Tak. Ale to nie jest profil naszego klienta. My mamy usługę dla kogoś innego. Spoko, fajnie. Zdarza się tak, że przychodzi do was klient, a ty mówisz, sorry, macie już wszystko zsetapowane, my nie pomożemy? Tak. To mnie zaskoczyłeś. Dawaj. Każdą współpracę, którą zaczynamy od audytu obecnej sytuacji w ramach takiej survivalowej procedury STOP, która mówi stój, think, pomyśl, obserwuj, planuj. Fajnie. Więc my również to stosujemy u mnie w firmie, czyli każdy potencjalny klient, który był obsługiwany przez jakąś inną firmę, agencję, freelancera, przez samego siebie, zawsze jest przez nas audytowany. Na podstawie tego audytu klient podejmuje decyzję, czy chce z nami jechać dalej, czy też nie, bo my czasami w tym audycie piszemy wprost. Tak wysokiego wyniku jakości konta nie widzieliśmy od 2 lat. Nie wiemy, czy jesteśmy w stanie dowieść lepszą obsługę. I to się zdarza. Nieczęsto, ale się zdarza. Dobra, a jak rzadko się to zdarza? I co wtedy? Wtedy rzeczywiście nie pracujecie z klientem, czy może pracujecie, ale po prostu z innymi oczekiwaniami, żeby że my powiemy, że kliencie nie jesteśmy w stanie dla ciebie zrobić lepszej roboty, to nie jest tak, że klient mówi, dobra, nara, bo czasami klienci mówią, nie, to chcemy z wami spróbować. No tak. Dokładnie, nie? Więc to nie jest takie zero-jedynkowe, że jak powiemy, że nie jesteśmy w stanie zrobić lepiej, to oni nie przychodzą do nas i idą znaleźć kogoś, kto jest w stanie powiedzieć, zrobimy lepiej. Nie. Kto okłamie. Część tych klientów zostaje z nami. Natomiast jak często to się zdarza, że mówimy nie? Raz na pół roku? Może częściej, ale na pewno nie jakoś znacząco częściej. Okej, dobra. A jesteś w stanie się podzielić informacją, ile wy macie leadów rocznie? O Jezu, nie mam tej liczby w głowie. Nie chcę powiedzieć. Dobra. Czy znalazłeś kiedyś u klienta coś, co było tak fajnie zrobione, że stwierdziłeś, kurde, ja bym tego tak nie zrobił? No, tak. To jest absolutnie. Źródło twojej wiedzy? Skąd ty to wszystko wiesz? Miałem klienta, jeden bank, kiedyś do mnie przyszedł i mówi, panie Maćku, przyszliśmy na audyt. Siadam do tego konta, robię ten audyt, mówię, ja pierdzielę, wszystko zrobione idealnie, jak ja bym to robił. No i odsyłam ten audyt i mówię, no wiecie co? Pięknie. Ja tu nie jestem w stanie więcej zrobić, nie?
No i gość mi odpisał. To dobrze, bo czytam pana newsletter. Zastosował wszystkie rzeczy z mojego newslettera. I faktycznie, jak potem spojrzałem na to konto... Serio? Serio. Serio? Wyciągnął to z newslettera? Tak, wyciągnął rzeczy z mojego newslettera. Wszystkie rzeczy, o których ja piszę w moim newsletterze, to nie są rzeczy, które są na sztucznie wykreowane, tylko te rzeczy pisze życie. To są rzeczy, z którymi błędami, problemami, rzeczami przychodzą do mnie klienci. Jak jesteś... Stary, to brzmi jak tak dobrze zaprojektowana reklama twojego newslettera. No, w sensie nie celowo. Historia, tak, no. Piękna historia, no. I tak potem... Jak się poczułeś wtedy? No, z jednej strony dobrze, ale z drugiej strony było takie wewnętrzne wiesz, bank, nie? Tak. Olbrzymie budżety, już tam, wiem, wiesz, widziałem 50. dom, który kupuję za te pieniądze ze współpracy jak grasz z tego w grę banku. long term, to moim zdaniem to poczucie, że właśnie wydałeś tą wartość jest dużo ważniejsze, bo to jest 1 na milion, który zrobił to sam. Później wracili do nas z innym projektem i chcieli, żebyśmy to zasetupowali dla nas, nie? Więc... Jesteś top of mind u tego człowieka. Tak. Koniec. Tak, i tak to właśnie wyglądało, no. Mega. Ale ciekawa akcja. No, zajebiste. No dobra, właśnie. Skąd ty się w takim razie uczysz? Dlaczego jesteś taki mądry? Mądry. Bo popełniam dużo błędów. Stąd. I to jest ta ścieżka. Nie to, że nie edukujesz widzę. się z jakichś książek i tak dalej, tylko po prostu zsetupowałeś tyle kampanii, popełniłeś tyle błędów, że Wiesz po prostu co? wyciągasz wnioski, tak? Poczekaj, Szymon, Czy to nie? po kolei. Jak startowałem z nauką, chłonąłem wszystko, co dało się w internecie. Kiedyś był taki czytnik RSS firmy Google. Potem firma Google to zamknęła i przestałem się edukować, więc stwierdziłem, muszę przejść na wyższy poziom. Więc kupiłem sobie Kindla i miałem w Amazonie alert, że jak się pojawiało cokolwiek, co miało w tytule Google Analytics, albo Data Analysis, ja to z automatu kupowałem. Wow. Tak, był taki okres w moim życiu, on trwał 5 do 6 lat, może 7. Ja na moim Kindlu miałem, w sensie książek, nie wszystkich, ale wszystkich kupionych książek, jak ostatnio sprawdzałem, było ich ponad 890. Co? Tak. Czy je wszystkie przeczytałem? No nie! Czytałem tylko te, które mnie gdzieś tam interesowały po jakimś tam agendzie albo po jakimś rozdziale, nie? I tam je dogłębnie... Wow, jaki w ogóle... Tak, liczba była piorunująca. No. Głównie to była literatura anglojęzyczna, jak się domyślasz. Ale się okazało... Oni są najdalej, nie? No, jak się okazało, dużo tych książek było takimi wtórnymi książkami. W sensie, ja to już gdzieś czytałem. Gdzieś to... I w tym momencie mi się odkleiło to, że kupienie każdej kolejnej dodatkowej książki nie powoduje tego, że ja uzyskuję dodatkową wiedzę, bo pojawiłem się na jakimś poziomie, który powodował, że przeczytanie kolejnej książki nie przenosiło mnie z levelu na level, a wręcz przeciwnie, czułem poczucie straty pieniędzy i czasu. Czasu na czytanie, kasy, że to jest kolejna książka w ramach wszystkich książek, którą mam, która niestety niewiele mi dała. Tak szczerze mówiąc, tak było. Więc się okazało, że jedyną słuszną drogą, jaka jest, to jest tylko i wyłącznie droga przez mękę na pracy na kontach i odpowiadanie klientom na ich pytania. A z racji tego, że mam to szczęście, że mogę przewodzić agencji takiej, jakiej przewodzę, to tych klientów nam nie brakuje, pytań też nam nie brakuje, więc ja mam nieustające źródło wiedzy. Problemem z tą wiedzą jest to, że ona cholernie boli, o czym ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, nie? Jeżeli pada do mnie jakieś pytanie, to nie zawsze ja jestem w stanie odpowiedzieć na nie prawidłowo od razu, ale jestem w stanie postawić kilka hipotez, zweryfikować każdą hipotezę i powiedzieć, co było dobre, co było złe. I to powoduje to, że ten proces uczenia, tak jak ci mówiłem, u mnie na przestrzeni lat on jest bardzo duży, bo te gramy sumują się na kilogramy. Czy ja dobrze to zgaduję, że ten taki proces dochodzenia do prawdy
można by, czy masz w ogóle właśnie jakiś swój framework, powiem ci, o czym myślę, bo w świecie programistów i nie tylko są na przykład takie zasady, że dobra, postawmy hipotezę, która odetnie nam jak największy kawał tortu i odetnie nam najlepiej na pół po prostu hipotezy, w sensie obali nam połowę hipotez, nie? No. I później robi się coraz mniejszą, bo ten zbiór się zmniejsza i tam coraz bardziej dążysz właśnie do prawdy. I czy właśnie to twoje dłubanie na tym polega, że zawężasz sobie i w końcu, tu mamy prawdę, tu mamy prawdę i tak dalej? No nie ma innej drogi, jak ta metodologia, czyli... czyli to jest właśnie taki schemat myślenia. To jest taki schemat myślenia, czyli masz 3-4 hipotezy, na te hipotezy robisz sobie taką metodę IC, która powoduje to, od której hipotezy powinieneś zacząć, bo tam czujesz największy wpływ na biznes. I teraz stosując tą hipotezę, wcielając ją w życie, czasami ta hipoteza niweluje drugą hipotezę, więc pozostaje ci tylko i wyłącznie ta trzecia hipoteza, która wydaje się być prawdą, ale ją też musisz zweryfikować. Więc to jest taki proces. Natomiast gdybym miał to przenieść na poziom zdecydowanie wyższy, to bym powiedział to, że ja się nigdy nie poddaję. Ja mam to od dziecka. Pamiętam, jak jeździłem z kolegami w góry rowerem i było, jakieś takie ekstremalne wzniesienie, gdzie wszyscy spadali z rowerów, to ja mówiłem, no nie, musicie poczekać, aż ja na to wjadę. Ja to katowałem do samego końca. Ja mam takie podejście do... Niektórzy ludzie nie lubią ze mną chodzić w góry, bo jak mi pokażą jakiś tam czubek, mówię, dobra, to idziemy tam. No nie wygłupiaj się. No jak, przecież wejdziemy. I ja nie zejdę, dopóki tam nie wejdę. Jestem trochę tym takim gościem, którego łatwo jest podpuścić. Wiem o co chodzi. Nie zrobisz tego. Ja? Wiem. Moi dawni znajomi mogą się teraz uśmiechnąć. Wiem, o czym mówisz. Dobra. I to dlatego u mnie ja mam taką swobodę w poruszaniu się w tych danych, bo zdaję sobie sprawę, że nie każdy... odpuszczasz. Nie. Ja muszę znaleźć tą odpowiedź. To wiesz, to... To jest obsesyjne? Trochę tak. Wiesz, kiedyś byłem autorem takiego skryptu bardzo popularnego w polskim internecie, który do Google Analytics wgrywał dane pogodowe. Bo przyszedł do mnie klient z branży farmaceutycznej i powiedział, że oni sprzedają leki na ból głowy i mają problem z tym, że te wszystkie kampanie to po prostu wydają tysiące, jak nie setki tysięcy złotych na reklamę tego produktu, a to nie do końca jakoś tak super przekłada się na sprzedaż w tych hurtowniach farmaceutycznych. Czy być może ja znajdę jakieś rozwiązanie? No i wiesz, chodziłem po tym koncie, szukałem dziury w całym, znajdowałem jakieś takie mikro rzeczy w ustawieniach, ale one nie powodowały tego, przynajmniej ja to wiedziałem, że zmiana tego nie spowoduje tego wyniku, który oczekiwała druga strona. No i spotkanie z klientem, rozmowa i klient mówi, no, bo to jest cholernie trudne, bo ludzi cały czas głowa nie boli. Mówię, no wiem. No i wtedy mi zaczynały pojawiać się takie hipotezy. A kiedy bolą ich głowy, nie? No i ta pani mówi, no najczęściej po weekendzie, pani Macieju, wiadomo. Mówię, okej. A kiedy jeszcze boli głowa? No kiedy jest niskie ciśnienie. A kiedy jeszcze? I wiesz, jak zaczęłam mówić te czynniki, które wpływają na to, że tak całokształt społeczeństwa może odczuwać ból głowy, nie tam jakieś wybrane konkretnie jednostka, tylko większość, no to stwierdziłem, kurde, do tego Google Analyticsa trzeba zacząć wstrzepywać informacje o tym, jaka jest pogoda w danym momencie. Trzeba to zalgorytmizować. Tak. Ja nie odpuściłem tego tematu. To zadziałało? Zadziałało. Mało tego, nawet w Google Ads jest taki skrypt, który się nazywa Bid by Weather, który bazuje na ustawieniach kampanii na warunkach pogodowych. Właśnie na podstawie mojego skryptu pogodowego. Tak, wierzę, że to działa, bo wiem, że te dane wpływają na no pogoda w wielu różnych obszarach wpływa na decyzje zakupowe. Tak. Są branże, które w ogóle na tym ale mogą jechać. Do czego zmierzam z tą historią? Zmierzam z tą historią, że ja nie chciałem się poddać. Nie umiałem znaleźć odpowiedzi na to pytanie, ale wiesz, wreszcie rozmowa z klientem mnie naprowadziła na ten właściwy kierunek i mamy to, znaleźliśmy.
Okej. Dobra, ja też czuję, że to może być czynnik właśnie brak odpuszczania. Do mnie to jest ten Mhm. brak odpuszczania, taka zadziorność. Jak ja wchodzę w coś, to wchodzę coś w 100%. To nie jest dobre dla większości osób. Wiem. Dla mnie też to nie jest dobre. Ja zdaję sobie z tego sprawę. No to jest patologiczne. No. Jest. Potrafi być. Potrafi naprawdę mocno tą makówkę prześladować. Tak. Mhm. Dlatego tak umiejętne jest też to, żebym ja miał pomysł na swoje życie w rozumieniu takim poza pracą. Ja mam Rozumiem. dosyć specyficzny ja mam specyficzny tryb życia. Tak mi się wydaje, że mam specyficzny tryb życia, bo do mnie o 22 się nie dodzwonisz, nie ze względu na to, że mam powiadomienia wyciszone, bo powiadomienia mam wyciszone już od 20, ale o 22 to ja już najczęściej śpię. Mhm. Prawie od godziny, bo się kładę spać 21, 21:30 i wstaję sobie o 5 nad ranem. Wtedy Rozumiem muszę się to. mocno zmęczyć, tak Bardzo fizycznie. Bardzo podobny mam tryb. No, i dopiero wtedy mogę iść do pracy. Mhm. I jak męczę się fizycznie, nie mogę mieć słuchawek ani niczego innego, co mnie wywali do jakiegoś innego świata, Mhm. tylko wtedy też mi się rodzą najlepsze pomysły, nie? Albo rozwiązania jakichś problemów. Mhm. I zawsze mi towarzyszy notes. To znowu kolejny jak gdyby ekwipunek, który noszę codziennie ze sobą, nie? Mam notes i długopis. I zapisuję sobie jakieś tam jedno krótkie zdanie, czy 2 zdania. Fizycznym długopisem, tak? Fizycznym długopisem, tak. No, noszę ze sobą fizycznym długopisem. Proszę bardzo. Ale jaja, no. Spoko. Fajne, podoba mi się to, bo ja akurat używam też zapisuję takie rzeczy, ale no cyfrowo na po prostu telefonie. Zapisywałem cyfrowo, No. ale nie wiedziałem gdzie. Wiem, że w telefonie, ale nie wiedziałem gdzie. Okej, bo ja... Tych możliwości do zapisywania jest na tyle było dużo kiedyś. Okej, bo ja sobie stworzyłem po prostu jeden dokument, nie? Do którego wpisuję, wiesz, wszystko z datami i tak dalej i traktuję to jako notes, nie? I później z niego wyekstrahowuję... Pamiętasz o mojej zasadzie two is one, one is none? No. Dla mnie jeden dokument to jest one. Więc ja musiałbym to zapisać w 2 dokumentach, żeby dać sobie spokój z tym. Czyli najczęściej jakbym zapisał to w notatce, to powinienem mieć jakąś regułę w Make'u albo Zapierze, albo czymkolwiek innym, co by zduplikowało mi to i przerzuciło do jakiegoś innego pliku, żebym mógł poczuć się bezpiecznie. Okej. Ale się okazało, że na mnie najlepiej działa, jeżeli jest jakaś taka magia na styku, wiesz, pióra, długopisu, ołówka, a kartki papieru. Wtedy lepiej zapamiętam, zupełnie mam inną myśl, jak zapisując to na klawiaturze komputera. Tak, wiem o czym mówisz, no. To łatwo osoby, które mogą nas oglądać, niech sobie sprawdzą, nie? Napiszcie maila do osoby, którą kochacie i napiszcie wiadomość, list do osoby, którą kochacie odręcznie. Tak. To przeniesie was w zupełnie inny świat. Dlatego ja myślę, żeby właśnie zacząć notować cyfrowo dalej, na przykład Remarkable daje takie odczucie trochę. No. Być może. Ale wiem o co wiem. Wy młodzi tak macie. Wy młodzi tak macie, ja muszę mieć kartkę papieru. Rozumiem to. Ja muszę mieć kartkę papieru. Zajebiste to jest. Dostosowałeś jednym słowem trochę tryb swojego życia do twojego mindsetu. Tak. To jest bardzo fajne, że słuchasz siebie i wymaga bardzo dużej samoświadomości. I teraz... No, tylko z nią jest tak, że z nią się nie rodzę, tylko ją uzyskuję w jakimś tam czasie, nie? Jak? No, popełniając znowu błędy. Okej. Czyli... Ja przez bardzo długi okres czasu byłem na diecie i żadna dieta mi nie pomagała, bo ciągle popełniałem te same błędy. Jadłem niby tak, jak pokazywała mi moja kaloryczność i nie chudłem, bo jadłem przetworzone rzeczy. I to wiesz, znajdywanie tego rozwiązania w tym danym problemie powodowało to, że odstawienie jakichś tam produktów przetworzonych na produkty nieprzetworzone w tej samej kaloryczności powodowało, że u mnie ta waga zlatywała po prostu z dnia na dzień w dół. Okej. Ze snem miałem tak samo. Na mnie działa ta reguła 3-2-1, która mówi o tym, że 3 godziny przed położeniem się spać kończę jeść, 2 godziny przed pójściem spać kończę pić i godzinę przed pójściem spać wyrzucam gdzieś telefon. Super, no. Kumam, no. I zdecydowanie lepiej mi się to śpi. Skąd to wiem? Bo zmierzyłem. Noszę opaskę tą fitnessową, która mierzy mój poziom snu, nie? Która powoduje to, że mam po prostu więcej energii do tego, żeby w moim wieku rano wstać właśnie 5:40 i pójść się zmęczyć.
Ale znowu, jak ja się męczę, to ja mam wrażenie, że ja się męczę na zupełnie innych poziomach niż inni się męczą, bo ja na przykład biegam, ale ja nie potrafię biegać bez kamizelki z obciążeniem. Rozumiem. Zakładam na siebie kamizelkę i dzida. Masz ADHD trochę? Ostatnio zadzwoniła do mnie koleżanka i mi powiedziała, że zapisała się na ADHD i że są tam takie pytania i że ona prosi, żebym ja na te pytania odpowiedział. I ona do mnie mówi, o Boże, masz ADHD. No. Wydaje mi się, że nie mam ADHD. No bo osoba, która miałaby ADHD, nie mogłaby się skupić na jednym problemie, tak jak ja się skupiam. Chyba nie. To bardziej autyzm mam niż ADHD. No bo ja potrafię wejść w to tak głęboko, że dla mnie świata nie ma, nie? Że ja, wiesz... ADHD. Stary, ADHD-owcy wchodzą głęboko w temat i to tak, że właśnie świat nie istnieje. Serio. No to być może mam ADHD zdiagnozowany tutaj na podcaście na YouTubie. Znaczy, pójdę do lekarza i powiem, skąd pan to wie? A wie pan, miałem podcast i kolega mi powiedział, że mam ADHD. Ja absolutnie nie nadaję się do diagnozy, ale wiem, bo sam się zastanawiam, czy masz. nie zdiagnozować. Ale tak, hiperfiksacja na danym temacie jest podobno też no, ale tych czynników generalnie jest bardzo wiele, więc tutaj dokładnie. Nie róbmy cherry pickingu na zasadzie, że znaleźliśmy jedną rzecz i mówimy, że... Tak. Nie, pytam po ale prostu... nawet jak mam ADHD, to spoko, nie? Właśnie... W sensie nauczyłem się z tym funkcjonować i dlatego pod to mam taką bardzo sztywną rutynę życiową. Tak. Ja też nie uważam, że ktoś, kto ma, nie wiem, czy ADHD, czy cokolwiek innego, musi się szprycować lekami. Wręcz Nie. przeciwnie. Ja też tak warto to wiedzieć, żeby ewentualnie wiedzieć, jak z tym dalej postępować. Przyjrzę się temu, Szymon, i dam znać, ale mam nadzieję, że nie. Ale nie musisz, nie? Przyglądać się temu, bo jest ci dobrze. Nie, tych jednostek chorobowych, które ja mam w sobie generalnie już zdiagnozowanych i teraz tu plus jeden kolejna powoduje to, że ja na to IKE powinienem wpłacić pieniądze już dzisiaj. Masz trochę taki hipochondryzm, że myślisz, że możesz mieć dużo schorzeń? Ja mam, nie? Więc... Ja mam bardzo mocno wyeksploatowane ciało ze względu na te moje takie zamiłowania survivalowo-militarno-turystyczne, to mam dużo takich jednostek chorobowych, które uciążają, no tak, powodują, że to życie potrafi być cięższe, nie? Na przykład mam boreliozę. Tak? Tak, no. A jak? Osoba, która śpi w lesie, musi mieć boreliozę. Okej, dobra, a to chyba jest gruba rzecz. To jest tak? gruba rzecz. No, tak. W szpitalu nawet na to wylądowałem, to tam różne rzeczy się działy. Okej. Wow. Dobra, Maciej, powiedz mi, jak się robi analitykę tak dobrze? Wiem, że to pytanie cię striggeruje. Nie, no w sensie odpowiedź na to pytanie jest takie, że no nieważne jak to zrobisz, ważne, że to zrobisz. Okej. Wiesz dlaczego? No. Bo analityka jest taką totalnie mało sexy dziedziną, mało efektywnościową i mało efektywnościową, że nikt nie chce tego robić. Więc nieważne, czy jak to robisz, ważne, że to robisz. Dlaczego to jest tak ważne? To jest już spoko, bo to ciebie wyróżnia na tle pozostałych firm. Skąd to wiem? Pracuję w tym od ponad 10 lat, więc wiem, jak firmy analizują swoje dane, zwłaszcza te dane marketingowe. Teraz jest taki moment, w którym trochę inflacja docisnęła budżety marketingowe, nie tylko marketingowe, ale naszą kieszeń i spowodowała to, że w biznesie te koszty związane z pozyskaniem ruchu są już na tyle znaczące, że warto się temu przyglądać i ta kultura analityczna weszła na zupełnie wyższy poziom przez to poczucie tej straty. W sensie tym, że za jeden klik już nie płacisz w groszach, ale już w złotówkach. Dobra, czuję. Właśnie też miałem o to pytać, czy kryzys właśnie działa odwrotnie dla was? W sensie ja nie wiem, czy to jest wypadkowa kryzysu, czy to nie jest wypadkowa tego, że to jest znak naszych czasów. Ja nie wiem, czy to jest wypadkowa tego, że wchodzi zagraniczny kapitał na rynek polski. Tych rzeczy, które na to wpływają, że te ceny w internecie są większe, jest znacznie więcej. Na przykład jest większa konkurencyjność po pandemii. Pojawiają się nowe jednostki reklamowe, jak w Google Adsie Performance Max, który też przełożył się do tego, że te koszty za kliknięcie poleciały do góry. Tych składowych jest naprawdę bardzo wiele, ale tak, odpowiadam na to pytanie, absolutnie. Koszty związane z pozyskaniem ruchu na stronie internetowej znacząco wzrosły. Nawet ostatnio widziałem badanie, że w ciągu
ostatnich lat koszt pozyskania ruchu wzrósł o ponad 222%. No to hello. Grubo. No grubo, więc jeżeli to tak wzrosło i zaczyna boleć firmy od strony tej takiej budżetowej, to zaczynają się temu bardziej przyglądać. I dlatego trochę ta kultura analityczna zaczyna wchodzić na zupełnie inny poziom takiej świadomości. Że jest jakieś drgnięcie w narodzie, że ludzie zaczynają patrzeć na te dane. I to jest okej. Tylko my mamy tą tendencję do siebie, że na te dane raczej nie zwracamy uwagi, tak jak nie zwracamy uwagi, i przepraszam za to określenie, ale ono będzie zgodne z tym, co uważam i myślę, jak na nasze zdrowie. Dopóty jesteś zdrowy, to jesteś zdrowy i się nie diagnozujesz, no bo jestem zdrowy. Nikt profilaktycznie nie chodzi do lekarza i nie bada swojej krwi, załóżmy, raz na pół roku. Bo robimy to wtedy, gdy odpadnie nam noga, domowymi metodami na YouTubie nie jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązania. Idziemy do lekarza i mówimy, panie lekarzu, albo na gumę, albo no dobra, nieważne co pan zrobi, niech pan to przyszyje. I tak samo jest z analizowaniem danych. Ludzie analizują dane tylko i wyłącznie wtedy, kiedy boli. Czyli kiedy już jest najczęściej późno. Czyli analizowanie danych może być jedną z twoich przewag konkurencyjnych, tak na dobrą sprawę. No nie może być. Jest. 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 Dobra, co wy mierzycie u siebie? Na naszej stronie internetowej? Nie tylko. Myślę, na waszej stronie, w biznesie, nie wiem. Co ty mierzysz takiego, czego twoim zdaniem inni nie mierzą? Wiesz co, to Czy jest w ogóle proste. tak jest? Nie, no to poczekaj. To jest bardzo proste i zróbmy, odpowiedzmy na to pytanie, które zadałeś poprzednio, czyli pytanie, jak robić dobrze analitykę. I analitykę trzeba zrobić tak, jak planują wojska specjalne, czyli planować od tyłu. Czyli od tego, co ja chcę osiągnąć moimi działaniami marketingowymi. Najczęściej jest to zysk. Ale nie tylko zysk, bo nie tylko pieniądze się liczą. Czasami jest ważna też oszczędność czasu, o których powiedzieliśmy, a czasami inne benefity, takie jak na przykład zadowolenie klienta. To są takie 3 duże KPI, czyli czynniki mówiące o sukcesie firmy, na które powinniśmy zwracać uwagę. Albo jego na przykład effort wrzucony w zrobienie twojej usługi. Nie? Na przykład. I to są nasze KPI. I te KPI to są metryki, na które powinniśmy zwracać uwagę, ale one składają się z tak zwanych podmetryk diagnostycznych, bo na przykład na zysk składa się liczba transakcji, średnia wartość koszyka i na przykład jeszcze marża. No i jeszcze minus koszty, nie? No tak. No i konwersja. I tam milion, jak widzisz, innych czynników. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, prawie 6 metryk diagnostycznych. Czyli jeżeli zależy tobie na zysku, powinieneś patrzeć na te 6 metryk. I teraz, jeżeli coś boli jakąś metrykę, na przykład masz mało transakcji, czyli masz niski współczynnik konwersji, to idziesz do metryk, które budują tą metrykę. Czyli patrzysz na jakość ruchu, którą sprowadzasz i na ludzi, których sprowadzasz oraz patrzysz na to przez pryzmat strony internetowej, na który ten ruch zaprowadziłeś. I to jest aż tak proste. Czy to jest tak, że śledząc dane możemy i znając jakby kierunek, w którym idziemy jako firma, który sobie wyznaczyliśmy, możemy wytweakować tak całą strategię firmy, żeby, może nie strategię, ale wytweakować ten nasz wynik i dowiedzieć się, co my musimy robić, żebyśmy byli lepsi. Tak, absolutnie tak. Absolutnie dobra. tak. To Tylko co jest ciekawe, to się zmienia z czasem. No bo wpadamy w sezonowość, konkurencja się zmienia, ceny się zmieniają, dostępność produktów się zmienia, wszystko się zmienia dotyczące naszej rzeczywistości, rzeczy, na które nie mamy wpływu. A to oznacza, że te strategie, które mamy wypracowane, załóżmy, dzisiaj, nie jest powiedziane, że za miesiąc również będą tak samo dobrze performowały. Bo się otoczenie może zmienić. Powiedziałeś kiedyś takie zajebiste zdanie, nie wiem, czy je dobrze powtórzę, że marketing to nie jest wyścig na budżety, tylko na pomysły. Tak. I bardziej mówiłem to konkretnie, że to nie jest wojna na budżety, ale na pomysły. No. A jak powiedziałem? No bardzo podobnie, bardzo podobnie. No, ja referuję do tego mojego zamiłowania militarno-taktycznego. Rozumiem. Jakie ty widzisz, że dzisiaj, jeżeli chodzi właśnie o same pomysły,
już nie będą... Szymon, kontrowersyjnie Już odpowiem. nie będą działać, no? Nie ma pomysłów. W marketingu nie ma pomysłów, najczęściej w płatnych działaniach reklamowych. Kropka. Ludzie kupując płatne reklamy idą na skróty. Ich pomysłem jest to, żeby odpalić kampanię reklamową. Kropka. Jeżeli ta kampania nie działa, zmieniam agencję. To jest nasz pomysł. Kropka. Tak działa obecnie rynek. Kropka. Wiem, że to są strasznie No. ostre zarzuty moje, ale tak to wygląda. Większość firm nie ma czegoś takiego jak strategia obecności w internecie. Powiem ci, jak to wygląda. Wygląda to w ten sposób. Jak zbudujesz sobie stronę internetową, to zaczynasz ją pozycjonować. Firma od pozycjonowania powie tobie, wiesz co, efekty zobaczysz za 9 miesięcy. A ty mówisz, kurde, ja muszę żyć, więc odpalę kampanię w Google Adsie, zanim ta strona się wypozycjonuje na te frazy, na których mi zależy. Uruchomiłeś kampanię w Google Adsie i twoje niestety oczekiwania nie zostaną spełnione, bo zazwyczaj mamy wyższe oczekiwania niż to, co daje nam rzeczywistość. I mówisz sobie, kurde, zobaczę, co robi konkurencja. A konkurencja co robi? Robi dokładnie to samo, co wszyscy. Jest na Facebooku. Więc idziesz do agencji od sociali i mówisz, hej agencjo, zrobisz mi kampanię na Facebooku? Oni się nawet nie zapytają po co. Przecież oni usłyszeli, chcemy wydać pieniądze. To jest to, o czym mówiłem, ten Google Translate. I agencja mówi, pewnie, zrobimy to najlepiej. I wyda ci pieniądze. W ten sposób jesteś w Google organicznym, jesteś w Google płatnym, jesteś na mecie. Wszędzie wydajesz pieniądze. Działania nie mają jednego wspólnego mianownika. Oczywiście. Tym wspólnym mianownikiem jest twoja strona internetowa, gdzie chcesz coś komuś sprzedać, tylko wszyscy zapominają o jednym. O sponsorze naszego dnia, czyli naszym kliencie. Nasi klienci muszą być na jakichś etapach podejmowania decyzji. Świadomość, zainteresowanie, chęć posiadania w ramach takiego zwykłego, klasycznego modelu, który kiedyś funkcjonował, nazywał się AIDA, chociażby, żeby ten lejek tak wyglądał. Nie. W każdym kanale mówisz to samo. Kup, 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 kup. Tylko klient nie wie jeszcze co, bo nie jest gotowy i nie wie, czy chce go kupić u ciebie. A ty cały czas mówisz kup, 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 kup. Tak wygląda obecnie w dzisiejszym internecie bardzo duża część działań marketingowych. Kurde, to jest i bardzo pozytywne, i bardzo negatywne, co powiedziałeś, bo i mnie to cieszy, i mnie to smuci, bo... Niestety tak to jest. Niestety tak to jest. Bo tak na dobrą sprawę wydaje się, że wystarczyłoby mieć rzeczywiście tą strategię obecności w internecie i już wygrywasz. Tak. I jeszcze mieć to policzone, to już w ogóle, to jesteś w ogóle mistrzem. No, tylko też, poczekaj Szymon, No. żebyśmy się tak za bardzo nie rozpędzali, tak nie brali tego na skrót myślowy. No. Oczywiście, że strategia może być dla ciebie pewnego rodzaju handicapem, pod warunkiem, że to jest strategia, która działa. Czyli każdą strategię trzeba zweryfikować. To, że masz taką strategię, to papier przyjmie wszystko. Tak. Ale musisz to zweryfikować w rzeczywistości, a gdzie to przeczytasz? No tylko i wyłącznie w swoich danych, w swoich liczbach, więc powinieneś je analizować. Czy ta strategia jest tak efektywna i tak opłacalna, jak mi się zdawało? Być może jest jakaś inna alternatywna w ramach właśnie tego, co mówiliśmy przed chwilą, sprawdzania, weryfikowania hipotez. Tak, czuję. Ale co do zasady, większość firm po prostu jest obecna w internecie i to jest ich strategia, być tu. Wszędzie mówić kup, 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 kup. Kurczę, nie myślałem, że jest tak, że powiesz, że tak jest w większości. Zwłaszcza, że ty masz Niestety wycinek jednak świadomych klientów. Mhm. To jest ciekawe. Mhm. Robicie z nimi taką transformację, że zawsze mówicie, dobra, ale słuchajcie, musimy się zastanowić po co? Nie, bo czasami to jest celowa, świadoma decyzja wynikająca, jak nie wiadomo z czego, to z pieniędzy. Mhm. Pamiętaj, żeby przeprowadzić takiego użytkownika przez pewien proces zakupowy, musisz wydać zdecydowanie więcej pieniędzy niż wydawałeś do tej pory. Tak. A teraz w każdym momencie... Chyba, że właśnie strategicznie się super wyróżnisz, nie? No chyba, że się wyróżnisz, ale teraz znowu, czy ktoś będzie ryzykował zwiększeniem budżetu marketingowego, który masz z góry jasno określony na to, żeby to zmienić? No nie. Mhm. Bo zazwyczaj w firmach masz zamknięty budżet, zamknięte działania marketingowe, które są powtarzalne od większości lat, więc po co to zmieniać, skoro firma nadal funkcjonuje i płaci mi pensję? Znam naprawdę bardzo dużo firm, na przykład firmę odzieżową, która od wielunastu lat w swoim koncie Google
Ads zmienia tylko teksty reklamowe. Nie wyklucza, nie dodaje nowych haseł. Okej. No bo się zmienił sezon. Czyli trzeba zmienić 2024 na 2025. I to nie jest firma, która wydaje 30 zł dziennie, tylko wydaje 30 000 złotych dziennie. Powiem Maćku, od zawsze tak mieliśmy. No ale od zawsze mnie tutaj nie było. Mówi, no wiemy. Dlatego, bo jest źle. Mówię, no to połączmy fakty. Dlaczego jest źle? Nie zmienialiście nic od dawna. Klient się zmienił. Sami to przed chwilą powiedzieliście. A wasze działania stoją w miejscu. I ze względu na to, że ludzie nie słuchają swoich klientów, taka stagnacja bycia w marketingu, dzisiejszym marketingu w 2025 roku powoduje to, że wydajemy dużo pieniędzy i nie jesteśmy zadowoleni z tych wydatków. Mało tego, ja ci jeszcze, Szymon, powiem to, że zmienił się sposób, w jaki ludzie kupują w internecie. Kiedyś w 2015 roku strategia marketingowa była taka, że prawie każda jednostka reklamowa, nieważne gdzie, czy w Google, czy w Mecie, była klikalna. Klikanie w tą jednostkę miało spowodować przejście w tym lejku marketingowym w dół, na przykład na twoją stronę, gdzie użytkownik mógł się zapisać na jakiś white paper, pobrać jakąś checklistę za adres mailowy. Wtedy ty brałeś ten adres mailowy, wysyłałeś mu maila, mordeczko, teraz kup, i on kupował. Tak to wyglądało w 2015 roku. W 2025 roku, ja nie mówię, że to tak nie wygląda, bo niestety to tak wygląda, bardzo zbliżenie, ale przez tą dekadę ludzie zmienili sposób, w jaki kupują. Zobacz, że u góry lejka teraz dzieją się działania marketingowe, które nie powodują wizyty na twojej stronie internetowej. Tak. Mamy wideo. TikTok, Instagram, co tam jeszcze jest? Facebook, YouTube. Te media jako jedyną, najbardziej potężną jednostką reklamową mają wideo. Wideo nie są klikalne. Znaczy oczywiście można kliknąć, ale zapauzujesz sobie albo włączysz materiał. Nie przeklikacie na stronę tą internetową. No i ze względu na to, jak mamy uprawiać teraz wideo marketing, skoro to nie da się tego obliczyć, nie? No bo nie mogę obliczyć sobie ROI albo ROAS z kampanii wideo, którą załóżmy, Szymon, ty przygotowałeś. Tak, i jeszcze te działania są rozciągnięte na rok. No absolutnie tak. W B2B to już w ogóle, nie? W B2C to pewnie nie, ale co do zasady, zobacz, że tworząc jeden materiał wideo, ty w tej górze lejka jesteś nagle w 4 różnych kanałach, masz bardzo duże pokrycie jak gdyby tego rynku i teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tego użytkownika złapać działaniami remarketingowymi. Przecież na przykład w Google Adsie masz możliwość zrobienia remarketingu na osobie, która była na twoim filmie i widziała go w 75%. Tak. Come on. No, tak. I uwaga, napiszcie w komentarzach, która firma to robi. Jeżeli kiedyś mieliście reklamę wideo. No, ale to fakt, tam są możliwości. No są olbrzymie możliwości. Tak. Teraz zobacz, mamy ten tak zwany zero-click marketing, który nawet w Google jest już uprawiany, bo pojawiło się w Polsce to AI Overview, które powoduje to, że w wynikach organicznych już ci Gemini podpowiada wynik i podaje źródło, czyli nawet nie przekierowuje cię na stronę internetową. Do czego to finalnie doprowadza? I wideo, i ten AI Overview. Że nikt nie klika na twoją stronę internetową, ale może się opatrzyć z twoim logotypem, z twoją marką, czyli zbudować zaufanie, więc powinieneś raczej wtedy patrzeć w 2025 roku na tak zwany ruch brandowy, bo to ten ruch brandowy, jeżeli ktoś ciebie szuka, to ciebie chce. Więc jak ciebie chce, to od ciebie kupuje. Więc zobacz, nawet w 2025 roku ludzie się zachowują jak w 2015, a internet się zmienił. Tak, no ale jak mechanizm zupełnie inny. Jak strategia ma działać, jak nie działa? No bo nikt nie ma tej strategii, bo wszyscy walą kliknij i kup. Więc do odrobienia mamy olbrzymią lekcję z pozyskiwania ruchu na stronie internetowej, budowania lejka, chęci posiadania, zainteresowania i zakupu. My jeszcze jesteśmy w 2015 roku, gdzie istniała ta metodologia tak zwanego last clicka, czyli użytkownik kliknął, to teraz wszyscy w firmie trzymajmy kciuki, bo być może kupi. No, w 2015 roku nie było takiej dużej konkurencyjności, nie było tak dużo różnych formatów, nie było alternatyw. Internet zupełnie inaczej wyglądał.
A my stosujemy zupełnie nie te metody i taktyki, które są adekwatne do naszego dzisiejszego, współczesnego internauty. I wszyscy się dziwią, kurde, koszty rosną, a nie ma sprzedaży. To jaką najlepszą z twojej perspektywy ty byś zaproponował strategię? Ja wiem, że tu jest generalizacja i to jest w ogóle absolutnie niebezpieczne, co powiesz i to jest w ogóle bez sensu tak naprawdę i tak dalej, ale co ty byś zarekomendował komuś, jeżeli chodzi o właśnie takie holistyczne podejście i do danych, i do strategii obecności w internecie? No, spójrzcie w swojego Google Analyticsa. Od tego bym zaczął. Drugą rzeczą, którą spadał w tym Google Analyticsie, to źródła ruchu. I bym zobaczył, jaki procent wizyt generują mi płatne działania marketingowe. I zadałbym sobie potem pytanie, czy ten budżet, który wydaję w te działania marketingowe, mówiąc kolokwialnie, się spina? I czy to jest bezpieczne? Czy na przykład nie jest tak, że 80% ruchu albo 70% ruchu pochodzi tylko i wyłącznie z jednego kanału? Jeżeli pochodzi z tego jednego kanału, no to zaczyna nam się robić sytuacja survivalowa. Na tej zasadzie, że to działa teraz, ale jak to się popsuje, no to będziemy mieli hardcore. To biznes się nie zepnie. Może się nie spiąć. Pytanie brzmi, czy inne kanały przejmą ruch tych użytkowników? Najczęściej nie, bo po nich trzeba się nakłonić. Więc lepiej byłoby to zmienić teraz, niż czekać na jakikolwiek, ewentualny, mówiąc kolokwialnie, fuck up, który może się pojawić niezależnie od danej firmy, nie? Bo ta firma super pewnie by chciała, żeby się nic nie zmieniło, żeby firma Google na nich się nie obraziła, żeby Google'owy algorytm się nie zmienił, żeby Mark nie miał much w nosie i żeby też nie zmieniał co chwilę algorytmu albo polityki, która dzieje się na Facebooku. Ale to wszystko żyje swoim życiem, nie? I teraz problem polega na tym, że oczywiście trzeba Rynek być wszędzie. ma w dupie twoją firmę. No, niestety tak. Więc ty musisz zadbać o siebie, o swoje przetrwanie, tak z survivalowego punktu widzenia. A to znaczy, że musisz być zdywersyfikowany. Każdy żołnierz, który idzie na pole walki, nie ma jednej jednostki broni, ma dwie jednostki broni. Ma broń krótką i broń długą. To się nie wzięło z niczego. Bo karabinem można strzelać w małym pomieszczeniu. Tylko chodzi o zapas. I tak samo jest w marketingu i stronach internetowych. Zawsze powinniśmy mieć zapasowe źródło ruchu. A najlepiej im więcej, tym lepiej. Tak. Jest nawet taka metoda, która się nazywała kiedyś w inbound marketingu POE. Paid, Owned i Earned Media. To wystarczy sobie zrobić znowu takie ćwiczenie, zajrzeć do Google Analyticsa i zobaczyć, ile macie procent ruchu z płatnych działań, ile macie procent ruchu z działań ze względu na to, że to są wasze działania organiczne, które sami sobie wypracowaliście, a ile pochodzi ruchu na waszą stronę internetową od takiego ruchu, który jest całkowicie niezależny od was, ale wy robicie zarąbistą robotę i o was w internecie się mówi. I jeżeli to jest równia pochyła na korzyść, niestety, płatnych działań marketingowych, to raczej nie jest zdrowe. To jest zajebiste, bo ty podpowiadasz ludziom, żeby robili coś innego niż ty sprzedajesz, wtedy będą zdrowsi. No, to jest zajebiste. W sensie, to jest autentyczne. No ale jak to? No, w sensie, wiesz, jak mogę zadziałać inaczej? W sensie mogę powiedzieć, przyjdźcie, ja wam zrobię kampanię Google Ads, uzależnię was od tego i będzie super, nie? I tylko będę kasował coraz większe faktury co miesiąc, mógłbyś to zrobić. Tylko ja wiem, doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że jak coś pójdzie nie tak, to ja tego klienta stracę. No to ja wolę mieć klienta, który wydaje u mnie więcej, albo przepraszam, mniej nawet pieniędzy, ale przez dłuższy okres czasu. Bo ja wiem, że jego biznes przetrwa ewentualnie jakąś tam roszadę, nie? Wiesz, była pandemia, nagle było wielkie cięcie kosztów marketingowych. No i co się działo? Wszyscy byli spanikowani. A gdybyśmy mieli zadbane te pozyskiwania ruchu, tak jak mówię, w ramach płatnych, w ramach ruchu taki, który należy do nas i w ramach tego ruchu, który robimy zarąbistą marketingową, czy też nawet PR-ową robotą, to świat wyglądałby zupełnie inaczej. Tak, no i przynajmniej można by podejmować świadome decyzje. Nie? Raczej tak. Raczej tak. Kurde, ale to jest dobra w ogóle puenta tych danych. I to jest jedna z tysięcy rzeczy, którą da się wyczytać po prostu w danych marketingowych. Co uważasz, że jest najcenniejszego dzisiaj, jeżeli chodzi o najcenniejszy zasób u was, jeżeli chodzi o firmę?
W sensie jaki dział? Czy dział Google Adsów, czy dział od analityki? Chodzi mi o zasób twojego biznesu. Jakbyś miał twoją firmę postawić jako coś, jako coś, to co sprawia, że ona jest, że ma właśnie jaki jest najcenniejszy zasób tego czegoś, nie? U was wewnętrznie. Nie chodzi mi o coś, co generuje największe, pieniądze i tak dalej, tylko chodzi mi o coś, co sprawia, że rzeczywiście ta firma jest wyjątkowa, ciężko ją skopiować. No. Wiesz, o co chodzi? No, ludzie. Ludzie, zestaw ludzi, kombinacja ludzi w danych teamach. Okej. Każdy team leader u nas, no z siłą rzeczy jest inny, ale ma zupełnie inną specyfikę i też widzę, że zaczyna mieć inne podejście do robienia działań reklamowych w internecie. Okej, czyli ta różnorodność jest u was właśnie taką wartością. Między innymi tak. Dobra. Na poziomie team liderów, bo ci team liderzy starają się potem wśród swoich grup osób, które prowadzą, właśnie rozprzestrzeniać. Tak jest, sprzedawać to dalej. Okay. I my czasami widzimy, że to na przykład nie współgra z jakąś osobą w teamie danego team lidera i przenosimy tą osobę do innego teamu, nie? O! Tak, też tak robimy, to? O, fajnie. No. Fajnie. Dobieracie jakoś klientów konkretnie charakterologicznie na przykład do specjalistów? Czy zdarzało się tak, że na przykład, To bardziej specjalistów dobieramy do klientów. Okej, dobra. Ale czy zdarza się tak, że właśnie źle trafiacie i na przykład klient mówi, kurde, nie mogę się dogadać? Zdarza się. Bo wy jesteście trochę też taką funkcją konsultacyjną, w sensie wiesz co, to znowu jest skomplikowane ze względu na to, że my mówimy tu o takim zidealizowanym świecie, a świat nie jest idealny, bo na przykład sytuacja z zeszłego tygodnia. Mówimy klientowi, że znowu ma zmienić stronę internetową, bo na tym nie da się pracować. Ta informacja tam jest, ale ona tonie w morzu innych informacji. Ona musi być po prostu na osobnej stronie, nie tu, na osobnej stronie i tylko ta informacja. Rzecz, którą wałkujemy od początku roku. No i co i nic. Klient odpowiada, zapisałem, wrzuciłem ticket, zobaczymy jak to się rozstrzygnie. I przyjdzie koniec miesiąca, ja wiem jaki zada pytanie ten klient. No jak wyniki? Znowu takie same? Przecież mieliśmy rosnąć. Czyli to jest taki jakiś jeden z głównych problemów, że klienci nie odrabiają swojej pracy domowej. To też często słyszę. Ale to nie jest, żebyśmy też się... To nie jest intencjonalne. Czasami są ograniczeni budżetem, ticketem, generalnie wielkością firmy, siłą sprawczością. Dokładnie tak. Wiem jak to w różnych firmach potrafi niestety być. Więc to nie jest tak, że to jest ich wina, tylko po prostu tak wyglądają te reguły gry i ze względu na to, że ty wtedy odkrywasz, że na tym kliencie nie jesteś w stanie zrobić tego i owego, musisz wymyśleć coś innego, więc też liczy się ta kreatywność w podejmowaniu decyzji, ale tu jest ta rzecz, o której ja już ci powiedziałem, którą ja turbo mocno cenię, czyli wychodzenie z inicjatywą. Kumam. Bo bardzo dużo osób, które pracuje ze mną, przejawiają olbrzymie inicjatywy. Oni nie czekają na te pytania, oni sami te pytania zadają klientowi. Dobra, czuję. I to jest taki zasób, z którym ciężko byłoby odtworzyć Data Rocks pod jakimkolwiek innym brandem. Dobra. Że to jest odpowiednia kombinacja tych ludzi, którzy mają ten taki nasz flow, wiedzą jak działają te nasze procedury, te checklisty, o których sobie też powiedzieliśmy. Które są ważne, ale jednak ludzie czują, że są na pierwszym miejscu. Niestety albo stety tak. Dlaczego niestety? Bo z ludźmi też jest problem, jeżeli chodzi o ich pozyskiwanie. Nie są powtarzalni. Też mieliśmy takie sytuacje, że zatrudnialiśmy osoby, które sabotowały nam zespoły, nie? One pasowały charakterologicznie do danej grupy, w której przebywały. I takim osobom też musieliśmy wtedy podziękować. Czuję to. Maciej, wy jesteście dobrzy w liczbach i nieźle obsługujecie waszych klientów, jeżeli chodzi o ich zyski. Najlepiej jak potrafimy. Czy w ogóle pojawia się takie myślenie, dobra, to skoro my jesteśmy tacy dobrzy, klienci czasem bywają bezwładni, u nich czasem się coś dławi, może zróbmy swój e-commerce czy coś, czy przekujmy tą wiedzę, żeby zrobić większą dźwignię.
dlaczego czy takie rzeczy powstawały, czy dlaczego nie powstały, czy będą powstawać? Chodzi ci o to, czy my jako Data Rocks kiedykolwiek myśleliśmy o tym, żeby założyć sklep, skoro mamy taką potężną wiedzę dotyczącą sprzedaży. Nie. Dobra. Z czego to się bierze? Z dwóch rzeczy. Pierwsza to jest to, że nie mamy produktu, który moglibyśmy tak sprzedawać. Umówmy się, to nie jest łatwe i nie jest proste. W dzisiejszym świecie znaleźć produkt, który byłby w stanie być może nie konkurencyjny, ale na tyle fajny, żeby się sprzedawał, no bo teraz musisz trzepać duży wolumen sprzedaży, żeby coś na tym zarobić. Więc to jest jak gdyby jedna rzecz. I jeszcze logistyka, nie? Druga rzecz, logistykę można outsourcować, nie ma z tym żadnego problemu. Czyli o to byś się nie martwił. O to bym się nie martwił. Ale co bym się martwił, to, że my jesteśmy dobrzy w jednym kanale. Ale ja wiem to, że ja nie jestem w stanie sprzedawać w e-commerce tylko i wyłącznie za pomocą kampanii Google Adsowych. Ja muszę mieć dodatkowe inne pomocne kanały, a to oznacza, że muszę mieć dodatkowe osoby, które będą odpowiadały za strategię komunikacji w tych innych kanałach. Dobra. Czyli za dużo klocków musielibyście zbudować, żeby rzeczywiście na tej waszej kompetencji zbudować coś, co będzie wartościowe. Wolicie przełożyć tą energię w robienie pieniędzy na tym, w czym jesteście dobrzy. Absolutnie tak. Piękne. I drugą rzeczą, dla której tego nie robimy, to jest to, że nie mamy na to czasu. My non-stop jesteśmy w permanentnej niedoczasie. Może nie, że niedoczasie, tylko rekrutacji pracowników. Cały czas szukamy kogoś nowego. Cały czas mamy za mało ludzi do pracy. Cały czas. To jest non-stop. Od wielu lat. Tak? Non-stop od wielu lat. Non-stop. Więc jeżeli ktoś chciałby zarekrutować, zapraszam, napiszcie maila na maciej@data.rocks. No chyba niezłą rekomendację w ogóle dałeś, żeby u was pracować. Content wideo. No, co z nim? Content wideo przyciąga ludzi, którzy chcą z tobą pracować wewnątrz firmy. Serio. Z całą pewnością tak. Ja też pomyślałem o kontencie wideo z punktu widzenia sprzedażowego i absolutnie to jest tak, że to idzie w tą stronę. Trzeba budować tą górę tego leja, o którym ci powiedziałem. Tylko znowu mamy to, co powiedziałem też przed chwilą, czyli to, że ten zero-click marketing, on jest bardzo ciężko mierzalny, bo klienci w internecie są przyzwyczajeni do tego, że jak w ogóle ten internet startował, to my im powiedzieliśmy prawdę, że da się wszystko policzyć w tym internecie, bo na tamten czas wszystko dało się policzyć w internecie. Ale ten internet się zmienił przez te 20 czy tam prawie już 30 lat, jak istnieje, więc zmieniły się też sposoby trochę liczenia tego i patrzenia na to. A klienci mają tak, że jak inwestują jakąś złotówkę, no to chcą zobaczyć, jak ta inwestycja przekuła się na zyski. Inwestowanie w taki marketing wideo powoduje to, że ty nie widzisz liniowego wzrostu zysku na to, że ta reklama zadziałała. Oczywiście, ale jeszcze mało ludzi to robi, więc masz przewagę. To jest dodatkową przewagą, tak. Możesz zająć pozycję w boksie taką, jakiej Ja wiem, ale większość klientów mimo wszystko rozlicza się z tego ROAS-u, nie? Czyli Return of Ad Spend, nie? Wydaliśmy, panie Maćku, 50 000 w tym miesiącu. Ile na tym zarobiliśmy generalnie i dlaczego tak mało? Tak. I zgadzam się, że to jest właśnie... A nikt nie podchodzi do tego na zasadzie, że to jest inwestycja w rozumieniu samego słowa inwestycja, czyli trzeba poczekać na efekty jakiś tam czas. Mało ludzi do tego tak podchodzi. Tak? Mało. I tylko te osoby, które to zrozumieją i w to wejdą, są w stanie odjechać tej całej reszcie. Więc... czyli wierzysz w to, tak? Absolutnie, tak. Absolutnie. Mam nawet świetny przykład. Michał Wrzosek. Centrum Respo. Zobacz, co się stało z Centrum Respo. Przecież oni wydają ile pieniędzy na reklamę? Pewnie mało. Dlaczego? Bo kręcą non-stop rolki. Tak, zgadzam się. Tych przykładów jest sporo w różnych niszach. Nie? Jest. I to jest spektakularny przykład firmy, która robi 40 milionów rocznie obrotu na sprzedaży diet. Skąd to się bierze? Zresztą właśnie tam... Góra leja to wideo. Tak, zresztą w fitnessie jest jeszcze kilka innych przykładów. Tam chłopaki z tego Dzika. WK Dzik, warszawski koks. Ale co oni zrobili?
Też wideo. No i gigantyczny biznes, nie? Widać, jakie to już jest duże. Tak, ale większość przedsiębiorców podchodzi do tego krótkofalowo. Nikt nie myśli o perspektywie 10 lat, tylko ja muszę jutro mieć na spłatę hipoteki. Dlatego, drogi przedsiębiorco, masz szansę. Tak. Ustawić. Albo patrzysz jeżeli w to dane, rozumiesz. No, albo dokładnie. wchodzisz w wideo, a najlepiej wejdź w wideo i patrz w dane. Dokładnie. Zdecydowanie. To jest piękne. Fajne. Bardzo mi się to podoba. Czy masz jakiś taki framework, żeby nie wpaść w pułapkę błędnej interpretacji danych? Czy masz jakieś takie, wiesz... Nie, ja chcę, żeby ludzie wpadali w tą pułapkę. Okej. No. Ja chcę, żeby ludzie wpadali w tą pułapkę ze względu na to, że wierzę, że wszyscy ludzie są dobrzy i są mądrzy, tak szczerze mówiąc, zwłaszcza jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, to nie mogą tego robić, mówiąc kolokwialnie, na pałę, bo im się tak wydaje. No. Więc nawet jeżeli popełnią błąd w jakiejś interpretacji albo wstawianej hipotezie, to dobrze, nawet bym powiedział bardzo dobrze, bo jest duża szansa granicząca z pewnością, że ci ludzie nie popełnią tego samego błędu drugi, trzeci, czwarty czy piąty raz. Okej, dobra, fair enough, I super. to eliminuje generalnie kolejne odpowiedzi na pytania, które będą się pojawiały. Oni będą wiedzieć, co robić i co nie robić. Mało tego, mogę jeszcze to poszerzyć. No, dawaj. Z mojego doświadczenia wynika, jak zajmuję się tym od ponad dekady, że najlepsze zespoły, które osiągają najlepsze efekty, nie znajdują się po stronie agencji. Znajdują się po stronie klienta. Dlaczego? Bo przepływ wiedzy i informacji oraz kontekstu i rozumienia tego konkretnego produktu, czy też konkretnej usługi jest na zupełnie innym poziomie. Dane w Google Analytics są suche jak pięty Cejrowskiego. Ty musisz umieć znaleźć ten kremik balsami, który spowoduje to, że twój biznes pójdzie dalej. A do tego potrzebujesz kontekstu. Kto zna lepiej ten kontekst niż właściciel albo pracownicy danej firmy? Tylko oni. Więc jeżeli budować kompetencje analityczne, to najlepiej wewnątrz struktury firmy. Najlepiej. Nie mówię, że agencje tego nie zrobią. Zrobią to, tylko pamiętajcie, proszę, że oni nie do końca wiedzą, jak funkcjonuje wasza firma. Ale zgaduję, że wy macie jakiś framework do tego, żeby się najbardziej zbliżyć do tej prawdy, jak umiecie, jeżeli chodzi o kontekst. Ale tym frameworkiem jest w tym przypadku tylko i wyłącznie twoje doświadczenie. Wiesz, ja to robię tylko i wyłącznie z dobrego poczucia tego, że u innego klienta tak to zadziałało, albo nie zadziałało, albo rynek działa tak, albo inaczej. I to bierze się tylko i wyłącznie z praktyki, z doświadczenia. Więc jeżeli chcecie z kolei pójść do agencji, to wybierzcie taką, która ma doświadczenie w danej dziedzinie albo obsługiwała takiego klienta, co jest totalnie kontrintuicyjne. Bo ja bardzo często spotykam się z klientami, którzy mówią: panie Maćku, a catering dietetyczny to pan kiedyś obsługiwał? Mówię: proszę pana, mam teraz 4 cateringi dietetyczne. No. Nie chodzi o to, że jednym się nie najadam, tylko chodzi o to, że mam 4 różnych klientów, których obsługuję naraz. Jak? I oni nie mają nic przeciwko temu? No właśnie. No Gdzie jest konflikt interesów? No gdzie jest? Jest? Czy nie ma? No jak? No nie wiem. No jak przyjmuję klienta, to mając 5 klientów, załóżmy 5 cateringów dietetycznych, to ja premiuję kogoś, a całą resztę olewam? Przecież to biznesowo mi się nie spina. Mało tego, sam powiedziałeś, że trzeba mieć wyróżnik. Tak. Więc jeżeli trzeba mieć wyróżnik, to ten wyróżnik powoduje, że twoja grupa docelowa też się delikatnie zmienia. No tak czy nie? Tak. No to jaki konflikt interesów? Okej, czyli różnicujesz to inną grupą docelową, a nie rodzajem klienta. Raczej tak. Dobra, a jakbyś miał 2 biznesy, które by do ciebie przyszły i miałyby identyczną grupę klienta? Też mam takich klientów. Sklep generalnie, który sprzedaje do włosów te wszystkie odżywki, szampony i te inne rzeczy, wiem, których nie używam. Ta sama grupa. No przecież jemu zależy na koniec dnia na lepszym efekcie sprzedażowym. Mi też. No to co, to będę lepiej robił tamtego klienta, a tego gorzej? Dobra, ale to się będzie sprawdzało w momencie, w którym te marki mogą sobie spokojnie współistnieć, bo tort jest na tyle duży. Chyba. Nie. Ludzie mają mieć możliwość wyboru. Jeżeli ten klient nie zostanie moim klientem, to pójdzie do innej agencji, tak czy siak te 2 strony spotkają się w wynikach wyszukiwania Google.
Jedyną rzeczą, którą ja mogę zrobić, to jedną firmę mogę dać jednemu pracownikowi, drugą firmę mogę dać drugiemu pracownikowi i mogę ich na siebie, brzydko mówiąc, napuścić i powiedzieć, no słuchajcie, jestem ciekaw, kto z was zrobi lepszy wynik. Ścigajcie się. Let's go. Dobra, a jak to jest właśnie z jakimiś takimi... No bo tu mi się pojawia sporo pytań takich właśnie konfliktowych. Czy to jest tak, że na przykład informacje, które masz od danej firmy na temat ich rynku, na temat ich grupy docelowej i tak dalej, to one w jakiś sposób są wykorzystywane właśnie też do promocji na przykład konkurencji, o to mi chodzi, nie? Bo na przykład Szymon Negacz, on opowiadał tutaj o tym, że oni mają bardzo taką ścisłą politykę poufności i jeden konsultant nawet nie widzi poufnych danych innego klienta i tak dalej, po to właśnie, żeby nie było tych konfliktów interesów. Czy wy tym zarządzacie? Czy czujesz, że u was na przykład nie ma dostępu do aż takich trudnych danych? Wiesz, o co chodzi? To jest taki tricky temat, pewnie. Chyba że masz to... Powiem ci, jak to jest u mnie. No? U mnie to jest tak, że jeżeli przychodzi taki klient, podpisuje z nami klauzulę o zachowaniu poufności, ale nie podpisuje ją na poziomie osoby, która będzie prowadziła tą kampanię, tylko na poziomie firmy. Ja odpowiadam za tą firmę. Więc jeżeli te dane wyciekną poza tą firmę, ja odpowiadam za to swoją głową i kieszenią. Koniec. Więc to jest tak, więc tu jest przychodzi, tak, tu jest jak gdyby to, że to nie wypłynie na zewnątrz, poza firmę, ale pozostaje to w firmie. Czy ludzie przy kawomacie spotykają się i rozmawiają o dwóch różnych klientach? Nie. Najczęściej jest tak jak przed chwilą powiedziałem, że jedna osoba nie prowadzi dwóch tych samych klientów, tylko prowadzą to dwie różne osoby. I dwie różne osoby mają to do siebie, że one raczej ze sobą nie rozmawiają, bo zajmują się, mówiąc brzydko, czubkiem własnego nosa. A mi na koniec i temu klientowi zależy na tym, żeby ten wynik był jak najlepszy na koniec miesiąca. Więc po co mam zatrudniać albo brać takiego klienta, skoro mam dla niego klienta konkurencyjnego, którego już prowadzę, żeby wystawić mu jedną fakturę, bo on będzie niezadowolony z wyników i generalnie nadszarpnie to moje imię i nazwisko? Przecież ja robię wszystko, co w mojej mocy, żeby biznesowo ten wynik był jak najlepszy. Nie, ja czuję, że na pewno tutaj nie ma złej intencji u was wewnętrznej. Totalnie. Nie? To nawet bym powiedział, ta intencja jest na tyle wspierająca, że super jak się pojawiają te informacje, bo dzięki temu jesteśmy lepsi. Możemy lepsze wyniki wykręcać, zarówno u jednego, jak i u drugiego klienta. I wtedy walczycie z całą resztą i rynkiem. Na przykład. No dobra. Nie ma żadnego konfliktu. Zależy mi na biznesie mojego klienta. On ma zarobić jak najwięcej. Ale nie jeden klient, tylko wszyscy. Spoko. No, czuję, kupuję to. Wielu mieliśmy takich sytuacji, takich klientów. Wiele, naprawdę. I to się zawsze spina i klienci też to są zawsze, okay, to zawsze działa. To jest to jest najczęstsza kość taka niezgody przy wejściu do umowy, nie? Przed podpisaniem umowy. A jak już podpiszesz tą umowę, to w ogóle ten temat nie wraca. Bo wszyscy próbują, myślą, że no jak my podpisujemy z tą firmą umowę, to nikt w tej firmie nie będzie robił nic, tylko rozmawiał o tej firmie. No przecież mamy jeszcze innych klientów do obsługi. Tak. No tak, przy 100 klientach. Nie, no rozumiem to. Maciej, gdybyś mógł śledzić... to jest... Możesz mnie nie lubić za to pytanie. Gdybyś mógł śledzić dziś u siebie tylko jedną daną w biznesie, to jaka by to była dana? Rentowność. Okej, dobra. Co masz na myśli mówiąc rentowność? No rentowność mojego biznesu. Dobra. Możesz powiedzieć twoją definicję rentowności? No jakie mam koszty, jakie mam przychody, jak to się finalnie przekłada na mój zysk. Okej. Dobra. Mierzycie dzisiaj to dokładnie? Mierzymy. Dobra, wy macie dosyć rozbudowanego PNL-a, tak? Z tego, co ty mówiłeś. Moglibyśmy mieć bardziej rozbudowanego, ale mamy go rozbudowanego, no. Okej. Na tyle, że jesteście w stanie, że właśnie
już macie to tak ogarnięte, że kręcicie sobie tymi pokrętłami i jesteście w stanie przewidzieć, jak mniej to nie jest więcej to taka się skala. zachowa? Tak, jesteśmy w stanie No. przewidzieć, jak się zachowa kolejny kwartał, tak? Ale to nie jest taka skala, że jesteśmy w stanie na to jakoś znacząco mocno wpłynąć. No. Okej. Że to jest raczej efekt długofalowy niż krótkofalowy, co finalnie znowu powoduje to, że my ten plik w sumie mamy non-stop otwarty i go sprawdzamy po każdej wystawionej fakturze. Okej, dobra. Bo Czuję. u nas są też duże koszty osobowe, są też koszty związane z utrzymaniem firmy, jako tam software, za który płacimy, komputery, inne rzeczy, które dotyczą w ogóle prowadzenia firmy. Plus jeszcze dodatkowo mamy też koszty budżetów marketingowych, które bierzemy na siebie, na klientów, patrzymy na to, jak klienci płacą nam za faktury i liczymy sobie z tego zysk. Nie? Nawet mamy to policzone na tym poziomie, że wiemy w teorii, ile w stanie jest nam przynieść albo przynosi nam jeden pracownik. Zysk. Okej, dobra, fajnie. Ale każdy osobno, tak? No. Fajnie. Jest coś, co dzięki temu rozumiecie lepiej? No. Dociągacie, ale to jest tak, że staracie się, tak jak zgaduję, dociągnąć jakby całość struktury do pewnego Stąd się biorą roszady u mnie w zespole. Stąd się biorą roszady u mnie w zespole. Nie? Jeżeli czyli widzę, podejmujecie decyzję. Tak, na podstawie tych wyników. Dobra, czuję. I jakoś to próbujecie optymalizować. Próbujemy tym optymalizować, mówiąc wprost, bardzo często albo przerzucamy pracowników z jednego zespołu do drugiego zespołu, albo przerzucamy klientów danego pracownika do innego pracownika. Okej, i tym próbujecie zoptymalizować. I tym próbujemy sobie to optymalizować i to się udaje. No. Dobra, to jest super. To dużo mówi. Za rozwiązanie dzisiaj jakiego problemu biznesowego byłbyś w stanie zapłacić niebotyczne pieniądze? Chodzi mi o coś takiego, co dzisiaj czujesz, że dałoby wam jakiegoś takiego ultra boosta, jeżeli rozwiązalibyście właśnie ten problem biznesowy. Automatyzację, którą moglibyśmy wykonywać my dla naszych klientów. Bo jest dużo rzeczy, które wykonujemy ręcznie. Tak. I super by było, gdybyśmy mogli to zautomatyzować, żeby to działało zarówno na naszym poziomie, jak i na poziomie naszego klienta. Bo bardzo często rzeczy, które dajemy naszym klientom, mówiąc wprost, prokrastynują ze względu na organizację, w której dana firma albo osoba pracuje, nie? Czyli mówiąc wprost, jeżeli prosimy klienta o zrobienie czegoś tam, to klient mówi, dobra, muszę to wysłać do szefa, żeby on to klepnął, on to musi wrzucić do jakiegoś tiketu, żeby dział finansowy sprawdził coś tam i dopiero nam odesłał. Bo my bardzo często... bezwładność cię wkurza. Tak, no bo wiesz... W e-commerce, to dam przykład e-commerce, bo to będzie najprostszy przykład. No w e-commerce to nie jest tak, że masz stałą marżę. Oczywiście możesz sobie policzyć średnią marżę, nie? No ale nie na tym nam zależy. Zależy nam na tym, żeby sprzedawać te produkty, gdzie ta marżowość jest największa. Więc prosimy klienta o te informacje, żeby cisnąć te produkty w sprzedaży, które mają dla niego największą opłacalność. No i tutaj się pojawiają różnego rodzaju problemy, że na tej grupie kategorii to jest tak, w tym produkcie to jest tak, u tego producenta to jest tak, a u tego producenta w tym rozmiarze to jest tak. I to są takie dane, które my potrzebujemy mieć, żeby umiejętnie skonfigurować te kampanie, żeby odpowiednim produktem świecić po oczach odpowiednim osobom. I jak już dojdziecie do tego, to chciałbyś, żeby to praktycznie te wasze rekomendacje działy się prawie że z automatu i wtedy to było... Nie, ja bym chciał dostawać te informacje dotyczące zyskowności, załóżmy, z automatu. Czyli podłączam się pod klienta i nie muszę czekać na żadną tabelkę z danymi, że ta grupa produktowa jest po tyle, ta grupa produktowa jest po tyle, tylko ten produkt ma taką marżę, a ten taką. Czyli taka jakby szyna danych, tak jakbyś się do samochodu podłączał, tak? Tak. Okej. I to byłby święty gral dla ciebie. To byłby dla nas święty gral na chwilę obecną. Bo to bardzo często powoduje to, że my te wyniki dowozimy, ale z opóźnieniem, które nie wynika bezpośrednio z naszej opieszałości.
Kumam. Czyli chciałbyś szybciej mieć dostęp do tych danych. No tak. Okej, dobra. No bo my wiemy, co mamy robić, nie? Ale jak nie wiemy, co mamy robić, to czekamy w blokach startowych i Rozumiem. masz takie poczucie, że prokrastynacja, dobrze to określiłeś, bo nie rozumiałem tego, no, ale no, okej, że firma prokrastynuje, dobra, czuję. Tak. I bardzo często tak jest. Właśnie nie z powodu tego, że robią to złośliwie czy coś, tylko po prostu łańcuch decyzyjny jest tam bardzo mocno szeroko rozchwiany, co finalnie powoduje to, że ta przepływ informacji nie jest tak płynny, jak my byśmy chcieli. Tak, czuję. A z racji tego, że wiesz, ja wiem, jak działa system reklamowy Google Ads i tam praktycznie po 15 minutach widać efekty zmian, które ja wprowadziłem na koncie, to mając jeszcze tą świadomość i wydłużający się okres, kiedy dostaniemy tą odpowiedź zwrotną, która finalnie na nas się zogniskuje, bo na koniec miesiąca będzie, dlaczego jest taki słaby wynik. Tak. No to co ja mam wtedy powiedzieć? Tak, okej. Tak, no nie powiesz klientowi, no bo jesteście za wolni. No bo czekaliśmy na plik od was, nie? No tak. I który to jest plik? niewygodne. No ten, który macie zaetykietowany. Kto No to wiem, zrobił? no ale czekamy. Czekajcie. Tak, no czyli taki stały problem, tak, widzę, no, tak. przy pracy z dużymi klientami. To nawet nie z dużymi, tylko z małymi również to tak się dzieje, nie? Tak. No mówię, ale u dużych to może być standardem, czy nie? Czy zależy u kogo? Nie wiem, tak powiedziałem u dużych, ale to chyba zależy u kogo. Zależy u kogo, bo pracując w dużych e-commerce'ach czasami ta informacja idzie bardzo szybko w dół, bo jak pracujesz z jakimś kategorii menedżerem, to on ma informacje te pod ręką i tylko idzie z szefem skonsultować, czy ten poziom NDA, który mamy podpisany, wystarczy na to, żeby te informacje nam przesłać. Tak. I to jest czek, a on wie bardzo dużo o tym, więc może wam szybko a jak my dostajemy ten plik, to my już wiemy, jak ma wyglądać struktura, jak ma być rozłożony budżet. Przepraszam, mam aparat i mogę niepoprawnie do końca mówić. I to nam przyspiesza pracę, ułatwia pracę i zwiększa efektywność oraz wyniki. Spoko. Co dla ciebie twoim zdaniem jest najmniej istotne w analityce, a większość firm to cały czas powtarza i wałkuje? Średni czas trwania sesji na stronie. Wszyscy się jarają takimi pustymi metrykami. Jest dużo w internecie i w ogóle w świecie marketingu takich pustych metryk, na które nie powinniśmy zwracać uwagę, bo one niewiele znaczą. Właśnie na przykład taki średni czas trwania czasu na stronie internetowej. To jest jedna z takich metryk, na którą powinniśmy nie zwracać uwagi, nie? Bo wszystkim się wydaje, że ta metryka jest taka łatwa poznawczo do zinterpretowania, typu 5 minut, to znaczy, o Jezu, przejrzał wszystko. Tak. A to nie jest prawda, bo jak spojrzymy w okno przeglądarki, to ile masz otwartych zakładek? Jedną czy pierdyliard? Milion. No to na każdym milionie, nieważne czy ona jest aktywna, czy nie jest aktywna, ale jest liczony czas. No to o czym mówi ci ten czas? To bez sensu. Totalnie. Ale ludzie się tym jarają, bo to jest taka metryka, która dla nich jest łatwo poznawcza. Serio, to nie jest tak, że liczy się ten czas od tej właśnie, która jest aktywna w tym momencie? Nie. Wow, możesz sobie ustawić to, żeby to było liczone tak od momentu, kiedy to jest liczone jako aktywne, ale nawet jak masz to aktywne, to nie jest powiedziane, co ten użytkownik robił na tej stronie. Tak. Więc dlatego zdecydowanie lepszymi metrykami są metryki, które mówią o interakcyjności, czyli użytkownik dokonał jakiejś interakcji z twoją stroną. Zeskrolował, kliknął, przesunął, powiększył, zmniejszył, wybrał. No i tu się kłania GA4. Tak? I tu się kłania GA4. Skarbnica wiedzy. I widzisz, przez praktycznie ponad 4 godziny nie użyliśmy słowa Google Analytics 4 na rozmowie z tobą. Matko boska. To jest ciekawe, nie? W zapowiedzi dopiero teraz. Ty mówisz często, że Google Analytics 4 jest smartfonem w porównaniu do Nokii 3310 poprzedniego Google'a. Ale czy na pewno? Bo sporo ludzi, jak ja sobie wyobrażam smartfona, no to gdzieś domyślnie moje myśli skręcają w iPhone'a. Chociaż sam nie mam iPhone'a, ale skręcają w iPhone'a. Jak iPhone'a włączasz, to stary, no wiesz, co tam zrobić. Nie widziałem jeszcze nikogo chyba, kto czytał instrukcję iPhone'a, nie? Wiesz co, nie chodzi mi o to, czy wiesz, co masz zrobić. Nie chodzi mi o to, czy wiesz, co masz zrobić, czy nie. Tylko chodzi mi o możliwości, które daje tobie to urządzenie. Tak. Aczkolwiek umówmy się, w tej nowej wersji tego iOS-a już nie jest tak łatwo, jak było kiedyś.
A to nie wiem, wiesz? Bo ty nie masz, ja mam. Nie mam iPhone'a. No, więc to się zaczęło bardziej Tak? Kaszani się? androizować. Androizować. Tak. Jest dużo funkcji, ustawień danej funkcji. Kiedyś to było bardzo zamknięte, hermetyczne środowisko, tak. a teraz możesz sobie je dowolnie skonfigurować i ustawić, ale co do zasady masz rację. Jest to łatwe poznawczo z punktu widzenia interfejsu. Ja nie mówię, że nie. Tylko mówię, że jeżeli chodzi o wykorzystanie funkcjonalności, to ten telefon, który miałeś Nokia 3310, to mogłeś zrobić 3 rzeczy. 4. Czyli mogłeś zadzwonić, wysłać SMS-a, pograć w węża, albo przybić gwoździa i telefon nadal działał. Tak, właśnie. Na bank można było przybić gwoźdź. No, a teraz mając iPhone'a, jesteś w stanie wysłać SMS-a, zadzwonić. Z tym przybijaniem gwoździ to nie tą stroną, o której myślimy, ale pewnie by się dało. W węża możesz zagrać, możesz sprawdzić stan konta bankowego, możesz chodzić po internecie, możesz dać status komuś, polubienie jakieś na Facebooku albo Twitterze i możesz jeszcze wgrać jakieś bardziej specjalistyczne rzeczy. I tak samo jest w Google Analytics 4. No dobra, ale co się spieprzyło w takim razie gdzieś na świecie, że to nie jest tak intuicyjne jak iPhone albo smartfon? O co chodzi? Dlaczego to nie może być do cholery proste? Wiesz... Zazwyczaj ludzie, którzy nie mają do czynienia z daną rzeczą, mówią, że ta rzecz jest trudna i mówią prawdę. Ale weźmiesz tego nie używają. Ale weźmiesz iPhone'a i umiesz z niego korzystać. Wiesz, o co mi chodzi. Wiem, o co ci chodzi, ale z Google Analyticsem 4 jest bardzo podobnie. Tak? Tak. Okay, jeżeli zrobisz te pierwsze 2 kliki, które mogą być totalnie nieintuicyjne, to się zacznie łatwiej. To zacznie ci się to ułatwiać. Okej, dobra. No, ale absolutnie masz rację. Jest tam wiele różnych metryk, cyferek ustawionych w taki sposób, że należy ten interfejs indywidualnie do siebie ustawić. I to jest kolejna rzecz, której nie miał ten stary Google Analytics. No tak. Czyli ty możesz go nawet ustawić tak, jak wyglądał ten stary Google Analytics. To nie stoi w żadnej opozycji, kontrze, ani problemie do tego, co da się zrobić w interfejsie. Let's go. Klikasz w bibliotekę i dostosowujesz sobie interfejs. Dobra, jaki musiałby być system analityczny, żebyś jutro stwierdził, fuck it, Google Analytics, przesiadamy się na coś innego? Wiesz co, powoli to się dzieje. Powoli to się dzieje, bo Google Analytics w dzisiejszym świecie to za mało. Tak szczerze mówiąc. Dlaczego to za mało? Bo tak jak powiedziałem, bardzo często brakuje nam kontekstu. Czyli Google Analytics zbiera dane o tym, co się dzieje na naszej stronie internetowej, ale to, co się dzieje poza tą stroną internetową, już w tym Google Analyticsie nie jest odnotowywane. Co tutaj mam na myśli? Na przykład mam na myśli to, co się dzieje po zakupie. Czy ktoś zwrócił dany produkt, czy był zadowolony, czy nie był zadowolony, czym zapłacił, jaką formę transportu wybrał. Takich rzeczy przeważnie nie znajdziesz w Google Analyticsie, ale znajdziesz w CRM-ie. Tak samo jak w Google Analyticsie nie znajdziesz na przykład danych osobowych typu imię i nazwisko, a w CRM-ie już również. W Google Analyticsie nie jesteś w stanie do końca tak ładnie wyłapać tego, czy to jest wysyłka pod ten sam adres, czy też nie. W CRM-ie już tak. Dlatego kierunek, w jakim zmierza obecnie analityka, to jest zbudowanie tak zwanego jednego źródła wiedzy o firmie i oczywiście w 2015 roku najczęściej firmy to była strona internetowa i to było proste, ale ze względu na skomplikowanie wynikające właśnie z tego, że jest duża konkurencyjność na rynku, spowodowała to, że tych danych rozproszonych mamy wiele w różnych ekosystemach, czy to ekosystemie reklamowym, czy też w CRM-ie, czy też w Google Analyticsie. Dlatego super byłoby, gdybyśmy te dane pchali do czegoś takiego jak BigQuery. I BigQuery to jest takim Dropboxem dla danych, tylko tam się nie przechowuje zdjęć ani wideo, tam się przechowuje tylko tabelki z danymi. I to jest taki nowoczesny analytics dzisiejszego współczesnego marketera. Czyli cała wiedza o firmie w jednym miejscu, która poszerza tobie znacząco to, jak funkcjonuje twoja firma. I na przykład my bardzo często cierpimy z tego powodu, że mamy dostęp tylko i wyłącznie do Google Analyticsa. Nie? W odzieżówce. A jaki jest poziom zwrotów?
musimy policzyć. A na jakiejś konkretnej kategorii produktów, czy tego konkretnego produktu? No i znowu, jak źle powiesz, czy na produkcie, czy w kategorii produktów, to wydłuża to znowu znalezienie odpowiedzi. A gdybyś miał to w jednym interfejsie, czyli w tym BigQuery, to piszesz sobie prostą kwerendę w SQL-u, która tobie to z automatu wyrzuci i masz gotowe. I jeszcze jak na to nałożysz w przyszłości, pewnie zgaduję jakiś właśnie protokół Absolutnie. AI-owy, to możesz Moduły grzebać. predykcyjne w BigQuery też funkcjonują. Można sobie taki uruchomić w jakiejś bibliotece za pomocą Pythona i poszło. Jesteś w stanie prognozować to, co się wydarzy za chwilę. Oczywiście nie z dużą dokładnością, bo to jest tylko i wyłącznie prognoza jak prognoza pogody, ale nadal wiesz, w którą stronę idziesz. I to jest to nowoczesne narzędzie analityczne, do którego powoli zmierzamy. Tak będzie wyglądała przyszłość, czuję to. Tak już wygląda przyszłość. Okay. Tylko my jeszcze jesteśmy kilka lat do tyłu. Bo na rynkach zagranicznych to już od dawna funkcjonuje. Jak ja jeździłem do Google'a na chociażby takie eventy, które się nazywało Google Analytics Summit, to było jeszcze przed pandemią, to pamiętam, jak pytałem tam kolegów z Wielkiej Brytanii, że tam z Hiszpanii, a nawet takiego jednego gościa z Australii, i się pytałem, co wy tu robicie? Co to jest to BigQuery? Nie? Mówi, Maciek, no tu jest wszystko. Okej. Czyli to się dzieje. To się już od dawna dzieje. Tylko nie wszystkie firmy miały dostęp do tego BigQuery, bo w starym Google Analyticsie tylko te najbardziej wypasione wersje, czyli te płatne wersje Google Analytics miały możliwość wpięcia swoich danych do BigQuery, a gdy się pojawił Google Analytics 4, wszystkie firmy mają możliwość wgrywania tych danych do BigQuery. Okej, dobra. I to jest też taki kolejny lewar. Skok. No. Dobra, czuję. Dlatego też być może ten interfejs nie jest do końca taki intuicyjny, bo ale jest potężny. Bo jest tak, jak gdyby interfejs jest potężny i w ogóle cały Google Analytics 4 jest potężne, ale mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że firmie Google nie zależy na tym, żeby ludzie siedzieli w tym interfejsie Google Analytics 4. Ich bardziej interesuje to, żeby ludzie siedzieli w BigQuery. I żeby te dane przepływały dalej. Tak jest, bo wtedy podejmujesz bardziej świadome, bardziej konkretne decyzje. Kurde, ale czasy czekają. Rzeczywiście czuję, że w przyszłości podejmowanie decyzji na danych będzie coraz lepsze. Taki jest kierunek, Szymon. Taki jest kierunek. Jak spojrzysz generalnie na system ekoreklamowy, nie eko, tylko reklamowy, to wszystkie reklamy, czy to w Google, czy w Mecie, dążą do tego, żeby wyeliminować agencje. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. Wtedy klienci będą mogli wydawać więcej pieniędzy na budżet mediowy. A agencja co teraz robi? No niby ustawia te kampanie. Jeżeli my zrobimy te kampanie, które są kampaniami automatycznymi, nie będziemy potrzebowali agencji, bo 2 kliki już ci się uruchomiła kampania. No i tu jest taki chyba błąd w założeniu firmy Google, polegający na tym, że ktoś na koniec dnia będzie musiał podjąć tą decyzję. Więc nawet jakbyś mi zadał pytanie, Maciej, czy ty się boisz AI? Mówię, nie. AI jest tylko moim sprzymierzeńcem, bo ja dzięki temu kupię czas. Ale na koniec dnia to ja będę musiał podjąć decyzję, która kampania działa lepiej, a która gorzej. No i AI ma to do siebie, że on nie łapie kontekstu. Tak? I wierzysz w to, że to nie będzie wyglądało tak jak myślę, że te korpo myślą, że może wyglądać, w sensie takim, że wrzucasz sobie po prostu kasę i kampanie same się optymalizują. Nie, absolutnie. Nie będzie tak. Nie mam takiej opcji. Okay. Jestem w stanie to obronić po prostu jednym stwierdzeniem. Ludzie nie są średni, ludzie nie są cyfrowi. Ludzie są ludźmi, na ludzi działają emocje. Nie wiem, czy wiesz, ale w książce jednej Rory Sutherlanda jest tam takie określenie pokazujące o tym, jak ludzie potrafią być stronniczy. Jeżeli dasz sommelierowi butelkę, która jest ciężka i najlepiej brudna, to on bez smakowania tego wina oceni ją jako droższą. Dzisiejszy przykład ze skrzypcami. Miejsce zmienia totalnie kontekst zmienia zmiany miejsca, zmienia wartość tego, ile ty jesteś w stanie za to zapłacić. Ludzie w metrze mieli na to wywalone, a w Filharmonii byli zachwyceni. Sukienki generalnie, które kosztują ponad 5000 euro, lepiej się sprzedają, gdy nie ma opisu na sukience. Dlaczego? Bo jest to bardziej wtedy ekstrawaganckie.
Sztuczna inteligencja na tym etapie nie jest w stanie wyłapać tej emocjonalności, która stoi za tym, jak ludzie czasami podejmują decyzje. Ale będzie w stanie. Będzie? Nie wiem. Nie wiem. Wierzę w to, że sztuczna inteligencja zrobi tylko i wyłącznie ukłon w moją i twoją stronę, czyli odda nam czas. Mhm. Ja mam niestety taką wizję, że zamknie nas w klatkach kiedyś. Nie, no bez przesady. No, Nie wiem. Wiesz? powiem ci mało popularną opinię na ten temat, moją na ten temat, w którą wierzę. I mam nadzieję, że ktoś z widzów w kulturalny sposób w sekcji komentarzy mnie wyprostuje. To się nie wydarzy, ale może. No to jest YouTube, wierzmy w naszych odbiorców. To jest to, że sztuczna inteligencja jest z nami od ponad 2 lat. Mhm. Rewolucja. Ta w sensie znana, tak? Ta w sensie znana. No. Jest z nami od 2 lat. Mhm. Okej. Ja po 2 latach, gdy mam czata GPT, nie wiem, z której wersji czata GPT mam korzystać. Tak. 4.0, 4.5, 4 mini, 4.0 mini, sratatata. Tak. Ale generalnie oni co chwilę nowszą wersję tego czata GPT wymyślają, a ja Tak. nie widzę zmiany. Tak. Okej. Pójdźmy dalej. Oprócz czata GPT mamy Perplexity, Tak. mamy Gemini, Claude i te inne wariactwa, coś tam. Deep Searche Tak. i super. Problem polega na tym, że te firmy, które robią te moduły dotyczące sztucznej inteligencji, one co chwilę mówią, że wyszukujemy albo szybciej przetwarzamy dane. Mhm. Nic się nie zmieniło przez 2 lata. Ta sztuczna inteligencja nadal działa jak działała 2 lata temu. Nadal jest symulacją rozmowy. Też w ogóle... Cały czas. Tak. Po 2 latach nikt tego praktycznie nie zastosował, żeby to powodowało Bóg wie jakie zwroty z inwestycji. Mhm. Żebyśmy się teraz umówili. Tak, ale to jest młoda Możemy- technologia też, nie? Więc... 2 lata No. sztuczna inteligencja. Firmy prześcigają się tylko i wyłącznie w tym, żeby wydać nowy, lepszy, szybszy model, gdzie my tej różnicy nie do końca widzimy, bo oni widzą tą różnicę pod kątem zużycia energii, co dla nich jest bardziej opłacalne, koniec, kropka. Ale praktyczne zastosowanie tej sztucznej inteligencji, o tym sobie pogadajmy, jest takie, że jestem w stanie zalać internet śmieciową treścią. Tak, no. Bo tak. I wygenerowanie to się będzie kontentu działać. na moim czacie GPT nie jest żadnym dla mnie problemem. Mhm. Po prostu proszę, żeby napisał tekst o długości 20 000 znaków na temat generalnie białego kubka. I on Tak. leci z tematem, pod pozycjonowaniem jak znalazł. Tak. Super. No i za chwilę internet zaleje nas chłamem takich treści Nieistotnych. nieistotnych i co się zmieni? Internet stanie się jednym wielkim śmietnowiskiem. Tak. Śmietniskiem. Przepraszam, aparat. Tak. Ale pójdźmy z tym dalej. Mamy 2025 rok. Ja, robiąc eksport danych z Google Analyticsa do Excela, w pierwszym kroku to, co muszę zrobić, to muszę wejść w plik, znajdź zamień, kropkę na przecinki. Mhm. Tak, i to jest... 2025 rok. Latamy na Księżyc, rozumiesz? Mamy autonomiczne samochody, fitnessowe opaski, które mówią ci, jak masz spać, a w takich podstawowych rzeczach, gdzie ta sztuczna inteligencja już powinna być w tym DNA tego produktu, tam jeszcze tego nie ma. Dlaczego? Bo oni się ścigają na to, która ta wersja od modelu sztucznej inteligencji będzie lepsza. W internecie, w tej naszej zamkniętej bańce marketingowej mamy to, że jak ktoś stworzy grafikę w reklamie Mety za pomocą sztucznej inteligencji, to wszyscy się tym jarają, że ktoś miał odwagę wrzucić tą reklamę z tej grafiki do swojego systemu reklamowego. Czy ludzie dzięki temu będą więcej kupowali, bo to wygenerowała sztuczna inteligencja? Nie, na pewno nie. No, na pewno nie. Więc poproszę o przykład praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji, który spowoduje tą rewolucję. Tą rewolucją jest odkupienie naszego czasu. Ja nie mówię, że nie, ale ja jeszcze nie widziałem Na ten takiego moment się zgadzam totalnie. praktycznego nie? zastosowania. Tak. Nie? Po 2 latach, Tak, gdzie umówmy się, na tym świecie mamy wiele łebskich osób. Zostały przeprowadzone pewnie setki, już tysięcy szkoleń dotyczących AI, a nadal wykorzystujemy ten AI w ten sam sposób.
Rozumiesz, Szymon, Ja się o co zgadzam chodzi? totalnie na ten moment. Nie? I na ten moment to tak wygląda. Czy to tak. zmierza w inną stronę? No nie, bo być może zaraz będzie inny kraj prócz Chin, które stworzą własną sztuczną inteligencję szybciej i taniej, która będzie wykonywała dokładnie to samo, co robi ta obecna sztuczna inteligencja. Tak, no, zgadzam się z tym. Nie, więc ja dlatego jestem taki wyluzowany odnośnie tej sztucznej inteligencji, no bo ta sztuczna inteligencja będzie musiała na czymś bazować. A jeżeli ta sztuczna inteligencja będzie miała bazować na tej treści, którą wytworzy sztuczna inteligencja, a tak już się dzieje. No. A tak powoli się dzieje, tak, no. To będziemy mieli halucynacje halucynacji. Bo nie ma już więcej danych. Więc dlatego ja jestem taki wyluzowany w kontekście tego, co zmieni w podejściu do funkcjonowania sztuczna inteligencja. Ona oczywiście zmieni to, że przyspieszy nasz czas. Przepraszam. Ona zmieni to, że zmieni nasz ilość czasu, którą my potrzebujemy do tego, żeby spędzić w danej przestrzeni, ale co jest niesamowite, ja od 2 lat korzystania ze sztucznej inteligencji nadal czerpię albo cierpię na brak czasu. Nie, paradoks. To w ogóle moim zdaniem, w sensie ten czas zastąpisz innym. Tak jak ty powiedziałeś, że mam czas teraz, bo w firmie nie zajmuję się operacjami, ale ten czas sobie wypełniłeś i to tak będzie zawsze. Nie? Tak. I to jest takie, wiesz, kółko zamknięte. Dlatego też jestem dosyć wyluzowany w kontekście analizowania danych przez sztuczną inteligencję i sztuczna inteligencja nie będzie analizowała tych danych. Jedynym wykorzystanie praktyczne sztucznej inteligencji to będzie uczenie maszynowe, czyli machine learning. Machine learning jest aplikacją sztucznej inteligencji, która wykonuje jedno konkretne zadanie na dużym zbiorze danych. I to się dzieje, i to się będzie działo, i to jest oczywiście game changer. Totalny, nie? Totalny. No. Ale to znowu to nie jest ta rewolucja, o której wszyscy głośno mówią. Tak, ja mam wrażenie, że wszyscy jeszcze nie rozumiemy tak na dobrą sprawę tego, w którą stronę... Dla mnie to jest niesamowite, że po 2 latach my tego nadal nie rozumiemy. To jest jak gdyby pierwsza rzecz w 2025 roku. Druga rzecz jest taka, że być może ja już jestem stary i powinienem faktycznie sprzedać tą firmę i pójść na emeryturę, bo gadam głupoty. Ale ja byłem pierwszą osobą, która jak zaczęła, że w internecie można sprzedawać, to zmieniłem pracę z zwykłego etatu takiego, nazwijmy to offline'owego na online'owy, bo zacząłem sprzedawać książki prawnicze przez internet. Jak się pojawił Bitcoin, to wszystkie oszczędności wsadziłem w Bitcoina. Tak? Bo tak to wyglądało. Ale generalnie teraz, dzisiaj, jak słyszę o sztucznej inteligencji, to nie mam takiego hip hura pociągu. Tego. Osobiście tego, szczerze mówiąc, nie czuję. Nie ze względu na to, że to może zagrozić mojej pracy, bo nie może zagrozić pracy, bo ktoś musi na koniec dnia podjąć tą decyzję. To ja jestem tym gościem, który podejmuje te decyzje. Czuję. To mi tylko i wyłącznie ułatwi, skróci ewentualnie czas dotarcia do podjęcia tej decyzji, ale ta decyzja będzie zależała ode mnie. Dlatego ja jestem tutaj turbo wyluzowany. Widzę. W sensie w ogóle... super, że ta sztuczna inteligencja jest. Tylko mówię, jeszcze... Ona ci pomoże po prostu. Ona już mi pomaga, bo skraca niektóre procesy, automatyzuje mi rzeczy, które ja do tej pory robiłem mozolnie, powtarzalnie, ale na tym się kończy, nie? Kumam. Maciej, kończymy. Super. Ale zanim to chciałbym oddać ci kawałek przestrzeni, żebyś to ty powiedział to, co ty chciałbyś powiedzieć, a nie to, co ja chciałbym, żebyś ty powiedział. Wow. Nie byłem na to gotowy, Szymon, więc uwaga, wyjdzie bardzo dziwnie. To tak jak tutaj lubimy najbardziej. Czyli chciałbym, żeby wszyscy się badali, żeby byli zdrowi. Zdrowie jest rzeczą, której nie da się kupić. Żadnymi tabletkami. Nad zdrowiem się pracuje całe życie. I między innymi dlatego super by było, żebyście często, przynajmniej raz na rok, badali swoją krew. Mówię to z poziomu 42-latka, już zaraz prawie 43-latka i być może dlatego to mówię, bo zaczynam doceniać coraz bardziej wagę zdrowia. To jest raz. Ale w tym jest ukryty przekaz polegający na tym, że tak samo jak macie zacząć dbać o swoje zdrowie, nie w momencie, kiedy ono się popsuje, tylko macie temu przeciwdziałać, żyjąc zdrowo na co dzień, to tak samo jest z biznesem. Chciałbym, żeby to badanie krwi polegało na tym, że nie tak jak ja codziennie odpalacie Google Analyticsa, tylko to robicie raz na jakiś czas, ale to robicie.
bo każda jedna pojedyncza, najmniejsza wizyta w tym narzędziu powoduje to, że idziecie krok do przodu. A życie to ruch. Dlatego super by było, gdybyście podchodzili do tego kompleksowo. Zadbali o siebie, zadbali o swój biznes. Super, zajebista myśl w ogóle. Maciej, totalnie ci dziękuję za twoją otwartość i Ja również dziękuję za zaproszenie. nie wyczerpałem pytań. Może porozmawiamy następnym razem o analityce bardziej, ale super. Dziękuję ci za to, że jesteś tak ultra szczery i szukasz tych odpowiedzi, wiesz, w sobie i po prostu je dajesz, a nie to wszystko trzymasz w sobie. Taki jestem. Dzięki. Dzięki. I wam też dzięki. Hej. Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści. Te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego twojej uwagi, podzielę się tym z tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od ciebie dostać. Jestem twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.